Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl i witam na strumyczku z sesji RPG. Dzisiaj gramy w Deltę Green, a właściwie w starter do Delty Green systemu, który wyrósł onegdaj jako dodatek do Zewu Cthulhu, a później przerodził się w pełnoprawną, osobną grę, która czerpie pełnymi garściami z jakby mitologii Lovecraftowskiej, ale przyniosła to w czasy współczesne i za jakby kanwę wszystkich przygód wzięła sobie życie i przeżycia związane z nadnaturalnymi zjawiskami osób, które prowadzą drugie życie jako agenci tajnej organizacji o nazwie właśnie Delta Green, tajnej rządowej organizacji, która ma za zadanie zwalczać wszelkie przejawy zjawisk nadnaturalnych i z rzeczy niezrozumiałych dla przeciętnego śmiertelnika, tak żeby ludzie, szarzy ludzie, którzy żyją sobie na tej planecie i prowadzą swoją egzystencję, żeby nigdy się nie dowiedzieli o tym, że gdzieś tam w cieniu potwory są prawdziwe, bogowie z innych wymiarów też są prawdziwi, czarna magia jest prawdziwa i wiele innych rzeczy, które dla wielu są tylko mrzonką, okazują się prawdziwym koszmarem. Ze mną są dzisiaj moje wspaniałe osoby grające w osobach Kamiksa, Everama. Dzień dobry. Everam, tutaj go podreklamuję, ostatnio sobie publikuje treści w mediach społecznościowych, na przykład na TikToku i tam możecie go znaleźć jako Acoustic Charm, użytkownik. Polecam i zachęcam do odwiedzin na jego strumyczkach i zobaczenia, co tam też publikuje na swoim profilu TikTokowym. Później jest Jasmet. Jasmet jest cosplayerką z Jasmet Zone Instagrama oraz członkiem grupy RPGowej Zębatka RPG. Prawie adminem, jakby nie patrzeć. Prawie adminem i drugą po Arondzie. Nie drugą po Arondzie, ale drugą nogą do kopnięcia Aronda. Drugą nogą do kopnięcia Aronda. Kolejną osobą grającą jest Nunki. Hej. I na końcu jest Gildarita. Cześć. Jeszcze zanim przejdziemy do sesji, to jeszcze zareklamuję swojego Patronite'a. Warto mnie na nim wspierać, jeżeli chcecie mieć wcześniejszy dostęp do materiałów, ponieważ nadajemy na żywo, a zapis tej sesji w swoim czasie z wielomiesięcznym, to mogę zapewnić, opóźnieniem trafi na mój kanał YouTube żuraw.pl, a później i na kanał Spotify Żuraw Sesje RPG, więc jeżeli chcecie mieć wcześniejszy dostęp do wszystkich materiałów, które publikuję, warto wspierać mnie na Patronite, a przy okazji, jeżeli w ogóle podoba wam się to, co robię, to możecie mnie wspierać na Patronite. Zachęcam do odwiedzenia, link macie na layoutie tego streamu i pojawia się również co jakiś czas w powiadomieniach automatycznych od botów. No dobrze, to zaczynamy. Witajcie w apokalipsie. Najazd sił rządowych USA na zdegenerowane nadmorskie miasto Innsmouth w stanie Massachusetts w 1928 roku doprowadził do powstania tajnej organizacji znanej jako Delta Green. Przez 4 dekady z poświęceniem pełniła ona zaszczytną rolę forpoczty powstrzymującej napór sił ciemności, nie dostępując jednak żadnych zaszczytów. Kiedy więc w roku 1969 po katastrofalnej w skutkach operacji w Kambodży organizację rozwiązano, przywódcy Delty Green zawarli tajny pakt, który miał im pozwolić na kontynuowanie pracy bez uprawnień, bez wsparcia administracji, ale też bez strachu. Agenci Delty Green prześlizgują się między trybami systemu, wykorzystując federalną biurokrację i przeciągając zmierzch ludzkości o kolejny dzień. Te desperackie zmagania często przychodzi im okupić druzgocącymi kosztami osobistymi. Rozgrywka w Delta Green zazwyczaj rozpoczyna się od przedstawienia agentów. Z pozoru zwykłych śmiertelników, zwykłych członków różnych organizacji, pracowników korporacji, naukowców, robotników, być może byłych żołnierzy, członków różnych służb publicznych. W tym miejscu chciałbym, żebyście pokrótce opisali swoje postaci. Nawet niekoniecznie jak wyglądają, ale bardziej kim są, jak się nazywają, jak wygląda ich przeciętne, codzienne życie, kiedy agencja nie wzywa ich na służbę. Czyli te wszystkie prozaiczne rzeczy, które składają się na złożoną postać człowieka i agenta Delty Green. Ja nie wiem, o czym pan mówi. Jestem zwykłym naukowcem. No Zwykłym dobrze. naukowcem na relatywnie niskiej pensji krajowej, bo przecież z nauki nie da się wyżyć nawet w USA.
a może zwłaszcza w USA. Ja sobie siedzę, prowadzę swoje badania, czasami siedzę na teleskopie, czasami przeglądam zdjęcia, które zrobiono radioteleskopem, czasami jakieś artykuły naukowe z Nature spływają, czasami trzeba puścić jakiś papier do Nature. Takie tam zwykłe życie zwykłego astrofizyka. Nic wielkiego, ja nic nie wiem. Nic nie wiesz. No to opowiedz o swoim normalnym życiu. Kim jest Angela Shell? Angela jest pracownikiem Wydziału Astronomii i Astrofizyki na Uniwersytecie w Stawtu Miasto, bo nie pamiętam gdzie gramy. To wolne miasto sobie może myśleć, bo i tak będziecie w innym mieście przebywać niż żyjecie. Możecie w ogóle pochodzić z różnych części Stanów Zjednoczonych, to nie ma znaczenia. No to powiedzmy, że Birmingham. Jest szczęśliwą 39-letnią kobietą z kochającym mężem, gdzie ten związek jest jeszcze świeży i bardzo dynamiczny. Na co dzień, a właściwie na co noc spędza czas w obserwatorium, tworząc badania, kalkulując. Czasami na co dzień pokazuje się na uczelni, żeby dać wykład młodym, dynamicznym umysłom, które mają nadzieję zbawić świat. Tak jak ona też wciąż ma nadzieję, chociaż coraz gorzej to idzie, biorąc pod uwagę, ile jest niewiadomych w świecie. Interesuje się bardzo mocno życiem pozaziemskim, interesuje się bardzo mocno czarną materią, chce zrozumieć jej fizyczność, jej aspekty egzystencji, czym jest. No i ma nadzieję kiedyś zrobić jakiś przełom, który poprowadzi ją do światłej kariery naukowej. A jakież to, bo zwykle też jakieś ciężkie przeżycia i zetknięcie z nienazwanym skierowało cię na drogę spotkania organizacji, do której twierdzisz, że nie należysz. Ja nic nie wiem, jakie przeżycie? O czym pan mówi? Angela ma amnezję. I ponoć coś się stało, co bardzo ciężko zniosła, ale nie jest w stanie powiedzieć co. Nie jest w stanie powiedzieć kiedy. Jest jedynie w stanie powiedzieć, że kiedy wróciła czegoś, po widzeniu czegoś, dochodziła do siebie tak długo i była tak bardzo nie mogła tak bardzo funkcjonować samodzielnie, nie mogła wrócić do swojego pierwotnego ja, że to rozwaliło jej pierwotny związek z poprzednim mężem i na ten moment już, cóż, ciężko się do tego wraca. Ale ciężko się wraca przede wszystkim dlatego, że ciężko nawet stwierdzić, co to było. Szczęśliwie Paul, obecny mąż, nie pyta o nic i chyba nawet jest nieświadomy w ogóle, że cokolwiek mogło spotkać jego obecną małżonkę. No dobrze, to ktoś kolejny? Może będę w stanie ci pomóc. Się nazywam dr Sean Cornwell, mam 44 lata. Kończyłem z wyróżnieniem uniwersytet w Kalifornii na Wydziale Psychiatrii w roku 1989. W ciągu kilku następnych lat już w swojej praktyce zawodowej zrobiłem doktorat. W początkowym etapie mojej kariery zostałem zatrudniony jako psychoterapeuta w Federalnym Instytucie Psychologii w Waszyngtonie, Washington DC. I tam poznałem moją przyszłą żonę o imieniu Stacy. Moja żona była pracownicą biurową w znajdującej się obok stanowej kwaterze FBI, a także była moją pacjentką. Z tego związku mamy 13-letnią obecnie córkę o imieniu Jennifer. Jest to dla mnie najważniejsza osoba i najważniejsza więź. Niestety moje małżeństwo nie przetrwało próby czasu, a stało się to dlatego, że moja żona już nie była w stanie sobie poradzić z faktem, że po pierwsze była moją pacjentką, a po drugie ze względu na moje zdolności do manipulacji i zdolności do tego, że potrafię znakomicie odczytać psychikę człowieka i znaleźć jej słabe punkty, często wykorzystywałem tą wiedzę. I paradoksalnie to, że Stacy pozostawała w związku ze mną, czyli psychoterapeutą, spowodowało też, że wpadła w poważną depresję i zdecydowała się na pewnym etapie po prostu ode mnie uciec do Teksasu. Zabrała ze sobą również moje dziecko. W ten sposób drastycznie ograniczyła mój kontakt z córką Jennifer. Obecnie już jest 6 lat, odkąd nie widziałem swojej córki i bardzo za nią tęsknię. Ten brak spróbowałem zniwelować troszeczkę poprzez to, że kupiłem sobie psa, obecnie 3-letni owczarek niemiecki o imieniu Rocky. No,
mamy wspaniałą więź z moim pieskiem, świetnie się bawimy, a jeżeli muszę wyjechać, to wtedy zostawiam go pod opieką mojego przyjaciela Nathana Portera, który mi pomaga w takich trudniejszych sytuacjach. Jeśli chodzi o moją karierę zawodową, bo pewnie jesteście zainteresowani, ja jako dosyć zdolna i inteligentna osoba pozwoliłem sobie, zresztą też przez znajomości Stacy, która w tym czasie pracowała w FBI, udało mi się być dostrzeżonym przez Biuro Federalne i Wydział Kryminalny i jak miałem 33 lata, zostałem agentem specjalnym i przez lata zajmowałem się naprawdę najtrudniejszymi i najbardziej tajnymi sprawami kryminalnymi w FBI. To oczywiście tylko dla wiadomości widzów, bo nikt ze społeczności tego nie wie. Bardzo wydatnie przyczyniłem się na przestrzeni lat do tak naprawdę psychologicznego złamania wielu przestępców. I między innymi dzięki temu w 2000 roku Delta Green nawiązała ze mną kontakt. Wiadomo, większość ludzi w FBI nie ma zielonego pojęcia o istnieniu Delty, ale są też kumaci, którzy tak naprawdę umożliwili mi pracę w takich operacjach, gdzie jest możliwość zaaranżowania pewnych okoliczności, które pozwalają mi wyjechać w delegacje i tego typu rzeczy. Miałem taki przypadek w pracy kiedyś, kiedy próbowałem złamać przestępcę. To był człowiek, który tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się nazywa. Trafił do FBI pod pretekstem popełnienia poważnego przestępstwa i to była moja jedyna sytuacja, jedyny taki case, gdzie nie byłem w stanie rozgryźć człowieka, a wręcz ten człowiek tak naprawdę złamał moją psychikę. To wywarło na mnie straszny skutek psychiczny i spowodowało wręcz traumę. Troszkę też spowodowało, że zdecydowałem się na nawiązanie współpracy z Deltą, bo nie byłem w stanie wyjaśnić jakby działania swojej psychiki w tym konkretnym przypadku. To był jedyny przypadek, gdzie nie byłem w stanie zanalizować odpowiednio i rozgryźć człowieka. No, tak naprawdę największą moją motywacją do działania jest chęć pomocy, zapewnienia finansowego wsparcia mojej córce. To jest mój jakby taki, że tak powiem, złoty punkt, taki najważniejszy punkt w moim życiu, ale mam bardzo duże pragnienie i, że tak powiem, dążenie do tego, żeby zaspokoić swoje chęci rozwoju intelektualnego i tak naprawdę poznania największych tajemnic działania ludzkiej psychiki. Też spowodowane to jest tym jedynym przypadkiem, którego nie udało mi się rozwiązać. I jednocześnie jestem bardzo otwarty na zjawiska metafizyczne i jakieś tam potencjalne spotkanie z innego typu inteligencją bardzo mnie intryguje, przez co też chcę taką inteligencję poznać i zgłębić i dowiedzieć się od niej jeszcze więcej. Tak pokrótce można określić mnie. Dobra, kto następny? No to Larry. Właśnie. Larry McMurtry melduje się na służbę. Były żołnierz amerykańskich sił specjalnych, konkretnie US Army Rangers. Też pochodzi z małej mieściny w stanie Nowy Jork. Jego rodzice pochodzili z Irlandii. Ma młodszego brata, Fina, który jest w tym wieku, że właśnie ma wybór, czy pójść do wojska, czy na uniwersytet. Ogólnie Larry trochę z biedy właśnie poszedł do wojska, tam docenili jego talenty, konkretne talenty. Dosyć szybko dostał się do sił specjalnych. Większość kariery spędził na Bliskim Wschodzie, polując na wszelkie maści terrorystów. I właśnie podczas jednej z takich misji, oczywiście ściśle tajnej i takiej, której nikt się nie przyzna, że w ogóle miała miejsce, bo odbywała się gdzieś w górach Hindukuszu, gdzieś na pograniczu afgańsko-pakistańskim, miało miejsce pewnie zdarzenie, gdzie jego oddział wpadł w zasadzkę i walczył z wrogiem, którego nie byli w stanie pokonać i nie byli w stanie go w ogóle nawet pojąć. Jego koledzy zginęli brutalną śmiercią, a oczywiście Larry'emu jakoś udało się przeżyć, ale oczywiście rząd wszystkiemu zaprzeczył, zamiótł sprawę pod dywan, taka misja nigdy nie miała miejsca. Wtedy trochę rozgoryczony i straumatyzowany Larry podeszło do niego dwóch oficerów wyższych stopniem, którzy wtajemniczyli go w działanie Delty Green i niejako obiecali mu, że jeśli do nich dołączy, to będzie mógł rozwiązać tą zagadkę tego wroga, z którym walczył i być może będzie mógł dokonać zemsty za swoich
braci broni. No, ale musiał najpierw zrezygnować ze służby w armii. Odszedł do sektora prywatnego PMC, czyli ochrony. Też dobra przykrywka, bo może trochę podróżować po świecie, nie wzbudzając zbytnio podejrzeń. A przy okazji jego znajomość języków lokalnych jest cały czas używana. 2 razy w miesiącu musi się też stawić u swojego psychiatry, ponieważ no, jednak PTSD robi swoje. Lata brudnej pracy, potu, krwi i kurzu odbiła się trochę na jego psychice. Też mam psa, Mad Maxa, do którego zawsze jak ma ciężki problem, to jest taki trochę pies terapeutyczny, trochę tak nie do końca chciał mieć psa, ale no, psychiatra mu polecił, że jednak takie zwierzę pomaga w terapii. I teraz się do niego bardzo przywiązał. No i to jest głównie siła, czysta siła, profesjonalizm, który właśnie ma ochronić innych agentów Delty. Zadaniem McMurtry'ego jest po prostu dołożenie wszelkich starań, żeby agenci zakończyli misję w jednym kawałku. No i oczywiście jego prywatna misja niszczenia wrogów jego kraju, czy są z krwi i kości, czy z czegokolwiek innego. No dobrze, to teraz Kamix, co powiesz o swojej postaci? No to nazywa się dr Jonathan Kamarow, nazwisko obco brzmiące, być może rejon kontynentu europejskiego. Cóż, jest biegły FBI, pracuje w FBI na co dzień, jest świetny z medycyny, potrafi wywnioskować, co zabiło każdego człowieka z komórek organicznych ciała, plus dodatkowo znaleźć ukryte ślady w organizmie ludzkim, gdzie na przykład co zostało zastosowane podczas egzekucji człowieka, plus do tego w pewnym momencie swojej kariery w FBI Jonathan dostał, jak na jego możliwości, bardzo trudną sprawę, która ciągnęła się bardzo długo, co w pewnym momencie doprowadziło do spotkania Jonathana z członkami Delty Green, którzy mu pomogli w tej sprawie. Po jakimś czasie, gdy skończyła się ta misja, skończyło się jego małżeństwo, które i tak było wchłodne. Czyli, że tak powiem, praca stała wyżej ponad relacjami rodzinnymi u Jonathana. Tak, był takim typowym pracocholikiem, jeśli można to tak ująć. Rozumiem. Coś jeszcze dodasz? Czy coś jeszcze dodać? Może nie, może to wyjdzie w trakcie trwania sesji. Czy coś wyjdzie jeszcze ekstra. Dobra. Gilderita. Cóż mogę powiedzieć o Sophie Palmer? Jest to 40-letnia naukowczyni, doktor antropologii na Harvardzie. Zajmuje się pracą naukową na co dzień, natomiast pewne koneksje rodzinne oraz przeżycia traumatyczne z okresu młodości spowodowały, że naukowe podejście do pewnych zjawisk jest tylko jedną drogą, którą Sophie podąża. Drugą jest kontynuowanie tradycji rodzinnych w byciu medium, bardzo silna więź z babką, która obecnie znajduje się w stanie śpiączki, która była dla Sophie, można powiedzieć, jak matka i która przekazała jej, no właśnie, czy dar, czy przekleństwo. To się chyba okaże. Więc Sophie kontynuuje jako doktor antropologii badania głównie nad dziedzinie antropologii kulturowej, natomiast zainteresowała się tą dziedziną dlatego, że bardzo chciała zgłębić pochodzenie pewnych zjawisk i wpływ na ludzi oraz jakby dotrzeć, można powiedzieć, do sensu pewnych okultystycznych praktyk. Sama nie zdecydowała się na założenie rodziny ze względu na zbyt duże poświęcenie się sprawom nie tyle kariery, ile właśnie dążenia do znalezienia odpowiedzi na pytania, które ją nurtują. Też być może chciała przerwać ten krąg właśnie obdarowanych byciem medium kobiet w jej rodzinie i nie chciała być może przekazać tego swoim dzieciom czy córkom. Posiada duże zdolności parapsychologiczne, telepatię, ale także komunikację interpersonalną. Można powiedzieć, że czyta ludzi jak otwarte książki, co też nie ułatwia jej w zawieraniu relacji potencjalnych, romantycznych. Posiada 2 koty rasy ragdoll, które też w jakimś sensie pełnią rolę jej terapeutów domowych, felinoterapeutów. Uczęszcza na psychoterapię od lat, ma swoją, można powiedzieć, już bliską terapeutkę Kate i jest w relacji, bardzo, bardzo ceni sobie relacje między kobietami, oczywiście nie romantyczne akurat w tym wypadku, tylko
Ceni sobie taką moc i mądrość kobiet, praktykuje zen oraz właśnie takie holistyczne kręgi kobiece. I tam wiele lat temu poznała swoją najlepszą przyjaciółkę, jest to jedna z jej najważniejszych po babci więzi i spotkało ją coś traumatycznego, z czym nie do końca sobie umie poradzić i co nie jest do końca nazwane. Może później się to wyjaśni. Myślę, że tyle. Dobra, więc tak. Tak jak już było mówione, na co dzień prowadzicie swoje normalne życia. Tworzycie tą fasadę przed tym, czym zajmujecie się, kiedy zostajecie wezwani na misję, czy też wezwani do prowadzenia konkretnej sprawy. Służycie w FBI, prowadzicie badania naukowe, prowadzicie prace związane ze służbami ochrony. Ale kiedy nadchodzi ten konkretny dzień, każdy z was dostaje niewinnie brzmiącą wiadomość, w której jest w odpowiednio spreparowany sposób podane tylko czas i miejsce. Jutro o godzinie 14 Denver w stanie Colorado, Główny Urząd Pocztowy. Niech każdy z was powie mi, w jakiej formie dostajecie tą wiadomość. Czy to jest e-mail, telefon, może dziwny list, niby z rachunkiem, Kamix? Ja dostaję tą wiadomość jako SMS w telefonie. Podczas swojej rutynowej pracy odbieram i tam w czasie, gdy czytam ten SMS, szybko go kasuję, żeby nigdy czasem go nie wychwycił. I mówię do swoich kolegów, panowie, sorry, ale ja muszę iść. A co ci się tak śpieszy? Pytają się koledzy z wydziału. Pilne wezwanie. Ale stary tak patrzy na swój telefon komórkowy, ale nic nie dostałem. O co ci chodzi? Jonathan. Nieważne, muszę iść po prostu. Nie zatrzymujcie mnie. Pewnie się umówiłeś na mieście, co nie? Być może, wiesz... Jak ma na imię ta ślicznoczka? Nie powiem w swoim czasie. Dobra, tylko tam sprawdziłeś ją? Czy nie ma tam 20 absztyfikantów na Tinderze? Dobra, chłopaki. Już tak nie wypytujcie. Co wy jesteście sędziami śledczymi? Kolega się tak śmieje, odsłaniając swoją odznakę agenty. Nie zapomnij, gdzie pracujesz. Ciekawość to nasza cecha. Choroba zawodowa. No, bywa, nie? Ale no cóż, czas już na mnie. Dobra. Do zobaczenia. Sean? Ja wyszedłem na lunch. Wracając z lunchu, zauważam, że na moim biurku leży gruba koperta. Otwieram ją, a w kopercie jest stara kaseta magnetofonowa. Stara kaseta. Troszkę to mnie zdziwiło. Nic na niej nie jest napisane, po prostu taśma, nie? Akurat, ponieważ jestem terapeutą od lat, to posiadam sprzęt do odtwarzania, zresztą to jeszcze nie są czasy, kiedy to już jest taki zabytek. W związku z tym wkładam kasetę i zaczynam słyszeć tak naprawdę wiadomość odtwarzaną w alfabecie Morsa. A że znam ten alfabet, no to od razu szybko notuję i od razu orientuję się, że to wszystko jest napisane w jakimś szyfrze, który jest mi znany. Notuję wszystko pospiesznie, żeby móc to odszyfrować i od razu zauważam, że nagle ta kaseta zaczyna się zwijać w taki sposób, że nie jest możliwe odtworzenie tej taśmy po raz kolejny, ponieważ ulega ona tak naprawdę zniszczeniu. W duchu sobie się śmiejesz z tego i do tego, kto to zmontował, że ktoś się naoglądał chyba za dużo Mission Impossible. Ja mówię, oho, znowu będzie akcja, nie? Oczywiście myślę to w duchu. Odszyfrowywuję tą wiadomość i tak naprawdę na spokojnie, nie spiesząc się za bardzo, wyszukuję najbliższy lot do Denver i spokojnie opuszczam biuro, nie informując nikogo, ponieważ też moja praca nie jest za bardzo kontrolowana. Wychodzę z budynku. Angela? W kolejnym dniu Angela akurat przebywała na uczelni, a sprawdzić badania, przygotować związanego naukowca. Przyszedł na jej komputer wniosek o uczenie laptopa nowego do pracy został zaakceptowany. Angela zmarszczyła, dała żadnego za. Stwierdziła, że zapytana w dziekanacie, o co chodzi, i przy okazji przyjmie sprzęt. Zostać jeden dzień dłużej w domu jest przyjemnym dla osób pracy raczej odosobnionej. Widząc ją, pracownica dziekanatu skinęła głową, przekazała sprzęt bez zadawania pytań. Angela najniosła brwi, wjrzała na laptopa, uniosła wieko i wydobyło się z niego, zauważyła tylko pod wiekiem bilet w kierunku Denver na 6 rano. Być idealnie. Kiwała głową. Larry? Myślę, że Larry akurat wsiada do swojego Forda Expedition, kończy pracę, zmianę i słyszy charakterystyczny dźwięk swojego wojskowego telefonu satelitarnego, który gdzieś tam trzyma zawsze na podorędziu. Trochę go szuka gdzie w jakimś schowku, którym za kamarku siedzi.
i odbiera połączenie, w którym po prostu pada Denver, urząd pocztowy, godzina 14. I nic więcej mu nie potrzeba. To wszystko, czego potrzebuje. Musi tylko zadzwonić do Fina i powiadomić go, że najprawdopodobniej nie będzie go przez kilka dni i żeby pamiętał, żeby wyprowadzić Mad Maxa. Finn jest przyzwyczajony do takich padów? Myślę, że tak, bo jego starszy brat praktycznie całe życie non-stop w rozjazdach. Więcej go nie ma niż jest w domu i więc trochę przez to ich relacje są takie chłodne, bo bardziej są znajomymi niż braćmi tak naprawdę. Więc podejrzewam, że nawet Finn by niekoniecznie o tej porze odebrał. Może gdzieś jest ze znajomymi na wyjściu albo uczy się. Albo po prostu gra i ma słuchawki na uszach i ma to wszystko gdzieś, więc Larry nagrywa mu się na poczcie głosowej, że Finn, sorry, znowu, zresztą wiesz, nie będzie mnie parę dni. Może gra w WoWa, bo dopiero co wyszła premiera, nie? Tak, rajdują World Bossa. Tylko okej, tato. Nie tato? Nie? No bracie. Sorry. Brat, młodszy brat. Okej. No i nic więcej nie ma do powiedzenia, rozłącza się i skręca zamiast drogą do domu, to na autostradę, na najbliższe lotnisko. Sofia akurat przebywała w miejscu, gdzie praktykuje zen z grupą osób, które też są jakby w tej praktyce. I będąc w trakcie medytacji, coś jej intuicja powiedziała jej, żeby wyjść do ogrodu. Przepiękny ogród w stylu japońskim, który znajduje się na tyłach, powiedzmy, tego domu medytacyjnego. Wyszła do ogrodu, ale czuła, że to jeszcze nie jest to miejsce, w którym powinna się znaleźć, więc mimo tego, że była w dosyć swobodnym stroju, wyszła przed budynek. Tam uderzył ją taki duszny zapach w powietrzu i mnóstwo hałasów, ulicy, samochody. Rozejrzała się dookoła i zobaczyła chłopaka młodego, który po prostu biegnie ulicą, ucieka przed czymś. Chciała się cofnąć, żeby zrobić mu miejsce, żeby mógł swobodnie przebiec, ale on tak jakby celowo w nią uderzył, wpadł. Niezbyt jej się to spodobało, ale była po medytacji zen, więc zachowała pełen spokój. Chłopak przebiegł, natomiast zobaczyła, że w ręku ma kartkę i na tej kartce napisane było Denver, Colorado. Główny urząd pocztowy, godzina 14. Zorientowała się, że jest to wiadomość z Delty, no postanowiła wrócić i dokończyć swoją medytację. No dobrze. Denver w stanie Colorado, stolica tego stanu. Główny urząd pocztowy w stanie Denver w mieście Denver to potężne gmaszysko, imponująca budowla ozdobiona rzędem kolumn w stylu greckim. Kawał betonu. Tak, kawał betonowego kloca, który dobitnie chce pokazywać wszystkim, jak wspaniałym jest biurokracja rządząca Ameryką, czy tam Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Mniej więcej o tej samej godzinie wszyscy znajdujecie się u wejścia do tego gmachu, drobne skinięcia głową, wymiana uścisków dłoni, w milczeniu wchodzicie po schodach. W holu wita was jeden z pracowników poczty, który nie zadaje żadnych pytań, tylko każe wam się kierować w głąb budynku. Cała wasza piątka zostaje zaprowadzona do niedużej sali konferencyjnej, gdzie stoi dosyć duży, lakierowany stół, 5 krzeseł, rzutnik w środku stołu i obok rzutnika, nieco w cieniu, sylwetka mężczyzny, który, kiedy tylko wchodzicie do pomieszczenia, wstaje i widzicie, że jest to wasz oficer operacyjny. Na oko 50-kilkuletni mężczyzna, lekko takiej już podstatusiałej sylwetce z delikatnie rysującym się brzuszkiem, w nienagalnym czarnym garniturze, białej koszuli i krawacie przypiętym do tej koszuli srebrną spinką, łysiejący z obwarzankiem siwych włosów dookoła swojej głowy. W sali też jest pełno papierosowego dymu, a w popielniczce obok rzutnika widać kilka wypalonych już pet. Siadajcie. To jest, siadamy. Organizacja wyznaczyła was do pewnego zadania. Byliście najbliżej i najszybciej dostępnymi agentami. Misja jest prosta. Udacie się do mieszkania Clyda Baumana, jednego z naszych byłych agentów. Emerytowany. Zmarło mu się 4 dni temu, a waszym zadaniem będzie sprawdzić, czy w jego mieszkaniu znajdują się jakiekolwiek ślady jego współpracy z naszą agencją. Jeżeli tak, wyczyścicie je, tak? Żeby nie było żadnego śladu. Ale to chyba oczywiste. Macie na wykonanie tego zadania tylko 48 godzin, licząc od teraz. Po tym czasie zjawią się jego spadkobiercy i wykonanie tego bez śladów będzie praktycznie niemożliwe. Od razu powiem, że jesteście zdani tylko na siebie. Nie możecie brać do tej sprawy nikogo innego, tylko wasza piątka. Za 48 godzin widzimy się w tym samym miejscu, składacie raport. Gdybyście znaleźli coś u Baumana, co by sugerowało, że
mogłaby nasza organizacja zostać zdekonspirowana, meldujecie. Jakieś pytania i w tym momencie facet też podsuwa wam teczkę z dossier agenta Baumana. Wiadomo na co zmarł? Rozległy zawał serca. Szefie, po co nas 5 do tego zadania? Decyzja góry. Przecież możemy zapomnieć o tym, że to będzie łatwe. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Jesteście profesjonalistami. Znacie się na swojej. Prosiłbym teraz was o odczytanie treści tego skromnego wycinka dossier, które... Na mnie, prawda? Nie wiem, na kogokolwiek. Clyde Bauman, urodzony w roku 45. Żona Marlene, urodzona w 1978, zmarła w 2002. Córka Sharon, urodzona w 7. Syn Michael, urodzony w 74. Zatrudnienie Biuro Skarbu Państwa, obecnie IRS, International Renewal Service. Od 65 do 99 emerytowany na stanowisku drugiego zastępcy głównego inspektora podatkowego do spraw wsparcia operacyjnego. Powiązania: jako aktywny człowiek grupy w okresie 67 do 70 wziął udział w 11 operacjach, szczególnie dostępne. Wielokrotny konsultant w zakresie zobowiązań podatkowych, skarb mienia. Aktualnie nie powiązany. Tutaj- Zwykły poborca podatkowy, którego... W teczce jest także klucz. To jest klucz do mieszkania Clyde'a Baumana. Dzielnica robotnicza w Denver. Adres macie w dossier. No co? Jeśli to wszystko, to chodźmy, bo i tak mamy mało czasu. Proponuję pojechać, zobaczyć. Może A Larry bierze klucz. I może jeszcze zażymy na małego drinka przy okazji. Czyli No to co? mieszkanie Baumana, tak? Zobaczmy ciało. nie no, ciała już tam raczej nie ma. Cholera. A ten tylko jednym. Mamy tylko posprzątać mieszkanie. Chociaż jak patrzę na towarzystwo, które zebrali do tej akcji, to coś mi się nie wydaje, żeby to było takie proste. Wysłaliby jakichś wyścicieli i tyle, a to wysyłają zawsze- agentów? Wystarczyłby jeden człowiek do tego przecież. To może podzielmy się, kto będzie, jakich rzeczy kto będzie szukał. A myślę, że możemy to zrobić w drodze do mieszkania. Ruszajmy. Praktycznie nie mamy za dużo czasu. I Larry nastawiał swój wojskowy zegarek na odliczanie czasu na 48 godzin. Rozdzielamy się jakoś, idziemy na piechotę, czy mamy busa, czy... Nie no, No. możemy wszyscy razem podjechać, nie? Tak. Po co się rozdzielać? Czy to jest bezpieczne? Szefie, ja zakładam, że lepiej, No żeby nie. nas nie widziano, prawda? No, nie afiszujcie się z tym, że jesteście z FBI. Możemy być do czegokolwiek, cokolwiek słani. Im więcej świadków, tym lepiej. Ja proponuję nie wchodzić wszyscy naraz tam. No dokładnie. Dajcie nam No to- furgonetkę z napisem cleaning, O, coś service, takiego. No, podjedziemy. taką jak wysyłają, jak trzeba posprzątać po zmarłym. Facet sięgnął do kieszeni i wrzucił kluczyki na tyłach budynku. No to wio. Mówić masz, nie? Faktycznie na tyłach budynku na parkingu dla urzędników poczty stoi taki typowy van z napisem Cleaning Services, coś tam. Taki trochę w jakimś tam wtapiającym się jakby w miejskie klimaty kolorze nijakim z plamami rdzy, tu i ówdzie, ewidentnie taki sfatygowany. Totalnie wyglądający jak z tych filmów gangsterskich z lat 80., gdzie Chodźcie, sprawdzimy, czy tam są jakieś uniformy w środku, w które można by się ewentualnie przebrać. Takie foliowe z Na pewno maseczkami. będą białe. To poproszę cię o pierwszy rzut Białe na... kombinezony. Po pierwszy rzut na lak. Lak masz na szczęście, masz po prostu na górze karty postaci i tam jest zawsze 50 szans. No nie, tak? No. Czekaj, bo ja muszę... Aha, rollak, dobra, mam. No, O proszę, więc tak, oczywiście są uniformy i nawet w takiej samej ilości jak wy, czyli 5 i... Tak I się skrojone składa, na że- miarę. Tak, i skrojone na miarę, ewidentnie znają wasze aktualne wymiary. Ciekawe, nie? Zaplanowana akcja, nie? A, coraz mniej mi się to podoba. Dobra, nie gadać, zakładać i jedziemy. Nie ma czasu. Dobra. Kto prowadzi? No ja może poprowadzę. Ja. A jak dobrze prowadzisz? Bardzo dobrze. Ale tak bardzo, bardzo dobrze? Zawodowo. Ile masz drive'a? Licencję pytanie na pilota. meta. No wiesz ty co? Psujesz klimat. Hmm. Ja myślę, że będzie Nie jednak ufam bezpieczniej. sobie jako pasażerowi, Ja myślę, że będzie Wolę jednak być- bezpieczniej, jeżeli ja wsiądę za kółko. bo jesteś mężczyzną, tak? Dobra, nie kłóćmy się. Nie. To nie jest kłótnia. Larry podchodzi do drzwi, otwiera, wsiada za kierownicę i wychyla się i tak delikatnie trąbi. Wsiadacie?
Ja podchodzę do Larego, mówię, Lary, na pewno chcesz to zrobić? Jesteś pewny? Pamiętaj, że może od tego zależeć bardzo wiele. Dobra, i przesiada się, tak przez środek przechodzi na siedzenie pasażera z przodu i zostawia kluczyki w stacyjce. Ja wsiadam za Angela się kierownicę. tutaj nie wychylała, ona stwierdziła, że usiądzie na tyłach, będzie typ. Jonathan też na tyła usiadł. Jakoś tak. No dobra. Ja wsiadam za kierownicę. Sofia siadła obok koleżanki, ale ma doktorka na oku. Dobrze. Adres podany w dokumentach Baumana prowadzi was do niczym niewyróżniającego się bloku mieszkalnego, który usytuowany jest w podupadającej dzielnicy robotniczej. Jak na klasyczny przykład architektury wczesnych lat 60. XX wieku przystało, budynek przytłacza bryłą tyleż toporną, co nieciekawą. Tak wygląda blok, w którym mieszkał świętej pamięci Ci na rogu mają po 2 balkony, fajnie. Clyde Bauman. Ale krzyż 2 razy większy. Taki wręcz nieamerykański bym powiedział. No tak, Taki europejski. Taki generowany przez SI. Tak. Jakiś architekt robił tą pracę dyplomową i musiał coś wymyślić na siłę to. Tak. Co robicie? Trudno będzie być niezauważonym, tak? No co? W Ekipa niezamieszkałym miejscu. No to i tak powinniśmy zaparkować od frontu i po prostu wejść, jak mamy tak dobre przebranie. Jak Tak. ktoś zwróci na nas uwagę, to sprzątamy po zmarłym, tak? No dokładnie. Parkujemy na najbliższej wolnej przestrzeni przed wejściem do budynku. Zabieramy worki foliowe, tego typu rzeczy, wiaderko i tak dalej i wchodzimy. worki, wiaderka, myślę, że jakiś odkurzacz, bardziej specjalistyczny rzecz. 5 Środki porządkowych chemiczne. zostało zawołanych do jakiegoś ważnego mieszkania. Dobra, bierzecie worki, bierzecie swój sprzęt i idziecie. Blok nie ma windy, więc musicie niestety wspinać się po skrzypiących drewnianych schodach na kolejne piętra. Z danych Clyde'a wynika, że mieszkał na 4. piętrze w mieszkaniu o numerze 56. Jeszcze się wysiłkowo. Kiedy kiedy znajdujecie się w korytarzu prowadzącym do mieszkania Clyde'a Baumana, z korytarza naprzeciwko w waszym kierunku idzie starsza kobieta, prowadząca sporej wielkości pieska, który, kiedy się zbliżacie, spogląda na Jonathana, idącego z przodu obok Shona, i zaczyna na niego warczeć, tak. Też się nie lubię. Kobieta tak spogląda się na was, tak trochę przestraszona i tak: Mitzi, uspokój się. Przepraszam za Mitziego, on się nigdy tak nie zachowuje. A on tak na tego Jonathana. Ja uwielbiam psy. Od razu jakby kucam naprzeciwko psa, uśmiecham się do niego, mówi: ale śliczny piesek, Mitzi, hej, ale nie wyciągam rąk, nic takiego, tylko po prostu staram się nawiązać kontakt z psem w taki sposób bardziej behawioralny, nie? Czyli nie atakuję, nie podchodzę do niego: hej, Mitzi, ale jesteś śliczna, wow, fajny z ciebie piesek. Czy miałbyś jakąś umiejkę, która mogłaby do tego pasować? On brzmi jak Perswazja. Przekonaj psa. Z zwierzętami bym powiedziała, ale nie wiem, czy tutaj jest. Nie widzę czegoś takiego. Chyba tutaj, nie ma, przynajmniej więc na pierwszy myślę, że rzut oka. poproszę ciebie o test charyzmy po prostu. Statystyka chyba. W statystykach. Dobra, mam. O, proszę. Więc przykucasz przy psie i zaczynasz tam się z nim bawić odpowiednio, głaskać go, uspokajać, i pies przestaje zwracać uwagę na Jonathana, który gdzieś tam za tobą się z tyłu ustawia, i pies zaczyna raczej tak, wiesz, lizać cię po dłoni, przymilać się. I Ale pani... jesteś śliczna. To suczka, nie? Tak, zgadza się, suczka. Ale piękna. Piękna, Na pewno piękna. dużo radości pani ma z tej Och, suczki. tak. Służba, baba się tak na was patrzy, tak służba serwisowa, czyszczenia? A wy do mieszkania zmarłego Baumana, tak? Jego dzieci wysłały was, żebyście posprzątali? Tak wyszło, proszę pani. No Oni to przyjadą ciekawe. tutaj też niedługo. Ciekawe, że pewnie będą chcieli sprzedać to mieszkanie, tak myślę. Nigdy... Lokalizacja w końcu, prawda? Stary Bauman, dziwny człowiek, nigdy na klatce nawet dzień dobry nie powiedział, ale dzieci go ponoć nie odwiedzały wcale. Nigdy nie widziałem, żeby tam ktoś do niego przychodził. A jarał, fajki, aż na korytarzu było czuć. Wiecie, pewnie, ja wiem, że tam pewnie będzie dużo sprzątania. Wiecie, że go przez 3 dni nie znaleźli? Dopiero 3 dni po jego śmierci go znaleźli podobno? Tak, słyszałam. No, to będziemy mieli dużo roboty. Powinniśmy się zwijać. Mitzi
Mitzi już zaczyna odrywa się od lizania dłoni Shona i tak zaczyna ciągnąć babę gdzieś w głąb korytarza. To ja życzę Państwu udanej pracy, ale muszę iść na spacer, bo mój piesek już nie wytrzyma długo. Kiedy tam Mitzi odrywa się od Shona i idzie dalej, to znowu tak odwraca łeb w kierunku Jonathana i tylko wrrrr. Aż mnie tam psy nie lubił. To twoja woda kołańska, mówiłem ci, żebyś ją zmienił. Nie. Zwierzęta znają dobrego człowieka, Jonathan. A co, uważacie, że ja jestem zły? Nie. Ja nic nie Tylko uważam. Bo mówię, że zwierzęta mają intuicję. Tylko jestem pieprzonym pracocholikiem. Nie ma czegoś takiego jak zły czy dobry. Każdy ma swoje motywacje, słuchajcie. A możemy pofilozofować w środku? No to chodźcie. I jeszcze tak perfidnie na zegarek Lary stuka, nie? Lary, wyluzuj, chłopie. Jeszcze się napijesz później, spokojnie. No to kto co bierze? Na razie to jeszcze musicie wejść. No, Mieliśmy Wejdźmy, ustalić zobaczmy. wcześniej. A, Ja bym chciał wejść ostatni, wchodząc jeszcze rozejrzeć się, czy ktoś na nas nie ziora z lewej, z prawej strony i tak dalej. Nie, Lary ma klucz, więc myślę, że byłby pierwszy, tylko jak wyciągnie klucz i tak próbuje włożyć go do zamka, to najpierw jakby tak przyjrzał się jeszcze zamkowi, czy nie ma jakichś może śladów, jakichś Łamania? zarysowań, czy właśnie... No właśnie. na jakiej awareness, na jakim poziomie masz? Awareness? to jest coś, co ja sobie Alertness? też sprawdzę, ponieważ pomyślałam o tym samym, ale moje alertness, nie awareness jest niskie. No alertness może, tak. Na Ale... 60. Wiesz co? Twoje wprawne oko żołnierza służb specjalnych od razu ci mówi, że zamek jest absolutnie standardowym zamkiem do drzwi takich mieszkań i nie ma na nim żadnych śladów, żeby ktoś przy nim majstrował, czy żeby był niedawno zmieniany, nic z tych rzeczy. Aha. Nie ma żadnej pułapki też ani... Sprawdźcie, czy nie są otwarte. No najpierw nacisnę klamkę, a jeżeli... Znaczy będą to jest zamknięte, gałka, tu nie ma klamki. No są gałkę, no to pociągnę, to obrócę gałkę w drzwiach i... Nie, absolutnie, gałka... Te gałki nie, to musisz użyć i tak klucza, żeby No, móc ją odblokować. no to Zawsze. używam klucza, otwieram drzwi W Stanach powoli. tak jest. No, więc przekręcasz klucz z głośnym zgrzytem, mechanizm puszcza. Twoim oczom ukazuje się dosyć spartański, ponury wystrój wnętrza niewielkiego mieszkania, które samo w sobie już tak z korytarza nie zachwyca. Pierwsze, co uderza cię w nozdrza, to oczywiście stary smród mnóstwa przepalonych papierosów, który aż wgryzł się w ściany tego mieszkania. Korytarz taki typowy, wykładany starą, zażółkniętą od papierosowego dymu tapetą. Na ścianie widzisz taki ten domek na klucze z jakimiś kluczami wiszącymi w środku. Zapraszam do środka. Zwracam się do ekipy. No to wchodzimy. Wchodzicie i znajdujecie się w Tak jak korytarzu. powiedziałem, ja jeszcze się rozglądam, wchodząc ostatni, czy ktoś nas nie obserwuje. Nie, korytarz jest pusty. To ja wchodzę i zasłaniam okna. Okna są pozasłaniane. Jest Wyciągam światło, można latarkę. zapalić? Tak. Aż- Zapalasz światło, bo przytyczek Tak. jest w korytarzu. Tak, jak tylko Sophie wyciąga latarkę, włącza to od razu tak pstryk i tak... No co? Tak. Zapalasz światło i dły blask słabej mocy żarówek, jakiś tam żyrandola podwieszonego pod sufitem rozświetla nieco to pomieszczenie, ten korytarz, nadając mu takiego przygnębiającego, ponurego kolorytu. Widzicie, że w korytarzu znajdują się drzwi do jakiegoś schowka, a także drzwi z wyciętymi na dole tulejami, które prawdopodobnie prowadzą do łazienki, a na wprost jest jakiś tam, widać, sofę ustawioną w jakimś salonie, czy czymś, co powinno być salonem. No ale wystrój, powiedz mi, że pracujesz w IRS, nie mówiąc mi, że pracujesz w IRS, nie? Życie pod przykrywką, nie? Dobra, wiecie co, może na wszelki wypadek jak wszyscy wejdą, to zamknę drzwi na klucz od środka, żeby nas nie zaskoczył. Dobry pomysł. Tak. I chyba w pewnym momencie będziemy musieli podłączyć gdzieś i odpalić na trochę ten odkurzacz, żeby w razie czego tam coś poudawać, że coś robimy. Na razie oficjalnie robimy przegląd. No, to do roboty. No to Tak. tak, do roboty. Do roboty. Do roboty. Do roboty, więc tak, pomieszczeń w tym mieszkaniu jest kilka. Jest salon, jest kuchnia, łazienka, dwie sypialnie. Kto gdzie idzie, kto co sprawdza. Ja salon. Kuchnia. Mhm. To ja wyciągam z torebki aparat. Ja mogę jedną z sypialni przejrzeć. Sean? I A ja ja idę do chcąc, drugiej. nie chcąc, jeżeli wszyscy wybrali sobie pomieszczenia, to pójdę może do łazienki. Jeszcze została Dobra. łazienka i druga sypialnia, prawda?
Dobra, Ja Jonathanie, idę do w drugiej takim razie... sypialni z aparatem. Dobra, to Jonathanie, zaczniemy od ciebie. Ty wszedłeś gdzie, przypomnij? Salon. Do salonu. Salon to bardzo jakby mocno powiedziane, ponieważ w tym jakby małym budownictwie i w tych niedużych mieszkaniach sknerowatego urzędnika IRS-u salony to takie naprawdę nieduże pokoje, w którym jak postoi się sofę, nie wiem, stolik i 2 krzesła, czy tam 2 fotele, to robi się całkiem ciasno. Więc widzisz, że pod ścianą stoi taka dosyć mocno poprzecierana sofa. Naprzeciwko niej na niewielkim stoliczku RTV stoi stoi takie telewizor kinoskopowy z takim przysadzistym pudłem i widzisz pod spodem skrzyneczkę jakiegoś tam urządzenia do telewizji kablowej. Na małym stoliku obok telewizora piętrzy się stos jakichś nierozwiązanych krzyżówek, szybki rzut oka, znaczy nierozwiązanych krzyżówek oraz szybki rzut oka daje ci informację, że pomiędzy tymi krzyżówkami zalegają jakieś jakby archiwalne numery Sports Illustrated oraz Reader's Digest. A tak na tym wszystkim na wierzchu leży pudełko pączków, które prawdopodobnie leżą tu już dość długo, natomiast takich donatów, nie? Z otworem. Jeden chyba nawet nadgryziony. Oj, niezdrowa dieta. Natomiast ich wygląd sugeruje ci, że chyba jest w nich więcej chemii niż jakichkolwiek składników odżywczych, ponieważ poza tym, że stały się suche i twarde jak kamień, to nie wyglądają w żaden sposób na zepsute, nie? No to mówię tak pod nosem, oj, niezdrowa dieta. Szonie, ty gdzie poszedłeś? Ja poszedłem do łazienki. Wchodzisz do łazienki i już na pierwszy rzut oka widzisz, że w jej wnętrzu rozegrał się jakiś dramat. Połamany wieszak na ręczniki, pęknięte drzwi kabiny prysznicowej, zmiecione w kąt kawałki fajansowego stojaka na szczoteczkę do zębów i w tym wszystkim nikła, słodkawa woń śmierci. Wszystko wskazuje na to, że w tym pomieszczeniu nastąpił zgon Clyda Baumana. No, ja jako wprawny agent pierwsze co robię to zakładam rękawiczki, a drugie wyjmuję swój podręczny zestaw do daktyloskopii, usiłuję zobaczyć, ściągnąć jakieś odciski palców z umywalki, z wanny, z tych części, które zostały połamane. Dobrze, to więc... Zanim przejdę do bardziej inwazyjnej, że tak powiem, części, chciałbym się upewnić, że nie miało tutaj miejsce coś innego niż taki zwykły zawał serca, który został opisany przez naszego oficera. Masz jakąś tam statystykę w kryminalistyce? Kryminalistyku... No mam. Ile? 70. A, to nawet nie będziesz rzucał. To nieźle. Wiesz co, no dobra, to zaczynasz tam zbierać odciski palców, oczywiście znajdujesz ich sporo, właśnie na tych różnych sprzętach sanitarnych, ale już tak nie wydaje ci się, że twój jakby nos agenta FBI podpowiada ci, że raczej, mimo że wygląda to dosyć dramatycznie, to raczej wygląda ci na to, że po prostu Clyde mógł dostać zawału gdzieś tam pod prysznicem i po prostu przewrócił się, rozwalając kabinę i uszkadzając urządzenia sanitarne. Być może finalnie wylądował w wannie, ale raczej nie, tak twój nos ci podpowiada, że raczej nie było w tym udziału. Okej, żadnych poszlak, jakichś trzecich. substancji gdzieś tam, ewentualnie, nie wiem, śladów krwi, tego typu, jakichkolwiek substancji gdzieś na podłodze, w wannie, na ścianie, nie wiem, nawet jakichś najmniejszych... Na rozbitych kawałkach szyby z tego kabiny widzisz zaschnięte już takie czarne ślady krwi. Oczywiście próbki sobie tam możesz zebrać jak chcesz. Ale raczej tak już wydaje ci się, że pewnie to jest krew Baumana, który mógł się po prostu skaleczyć upadając. Rozglądam się, włączam, wyłączam światło. To oczywiście działa. Nie ma nic, co bym zobaczył na przykład w ciemności albo coś takiego. Jakichś fluorescencyjnych napisów na ścianach i tego typu rzeczy. Nie, twoja lampka ta do zbierania odcisków palców, taka właśnie ultrafioletowa, którą sobie podświetlasz w ciemności. Odnajduje ci tylko ślady odcisków palców, ale żadnych tam tajemniczych napisów na ścianie, nie. Dobrze, ostrożnie, delikatnie zaczynam dotykać tych sprzętów i tak naprawdę sprawdzać, czy one są dobrze osadzone, czyli nawet nie mówię o tych, które są rozwalone, o elementach lustra, ale o umywalce, o lustrze, jeżeli jest jakieś nad umywalką. Jest taka szafka z lustrzanymi. Otwieram szafkę, żeby zobaczyć, co jest w środku. Oczywiście szczoteczka do zębów, kubek, pasta, jakieś środki podstawowe. Jeżeli mogę zdjąć tą szafkę, to próbuję zdjąć. Patrzę na płytki, widzisz czy wszystkie są dobrze
dobrze, że tak powiem, przyklejone, czy nie ma tam jakiejś ruchomej płytki albo w coś szafce takiego. widzisz pojemnik po tabletkach nasercowych i drugi pojemnik pusty po tabletkach nasennych. Okej, jestem w stanie sprawdzić, czy te pojemniki nie mają przypadkiem drugiego dna? Oczywiście oglądasz te rzeczy i sprawdzasz skrupulatnie. Trochę ci z tym zejdzie, ale nie, no takich tajemniczych i szpiegowskich No staram się, jakby, rozwiązań. ponieważ szukamy poszlak, szukamy czegokolwiek, co Denat zostawił. Staram się dokładnie i bardzo skrupulatnie zrewidować każdą część tej łazienki, żeby sprawdzić, czy tam nie ma, nie wiem, nawet jakiejś ukrytej... No, rozmawiamy tutaj o organizacji, która ma bardzo tajne operacje, więc może gdzieś jest coś, jakaś ukryta skrytka, gdzie mogą być przechowywane dokumenty i tego typu rzeczy. Pod wanną, nie wiem, wanna, czy tam jest kabina prysznicowa, tak jak powiedziałeś, tak? Więc gdzieś pod tą kabiną i właśnie sprawdzam, czy jest te i płytki kabina gdzieś są... Była i kabina prysznicowa i wanna, nie? No to jakby skrupulatnie wszystko tam sprawdzam. To pod wanną znajdujesz przyczepiony taśmą, takim duct tape'em do spodu wanny rewolwer naładowany. Okej, zabieram go jasno, w swoich rękawiczkach, więc też sprawdzam na nim odciski palców. Oczywiście to wszystko musi iść do biura. Odcisku palców, okej. Patrzę do góry, również coś ciekawego nie rysuje się na suficie. Zwykły sufit. No i cóż, no jakby to jest wszystko, co mogę zrobić w kwestii tej inwestygacji, więc... Gela akurat poszła, to Lary, co ty sprawdzałeś? Kuchnia. Dobra, ale już, dobra, Lary kuchnia. To ja też zaraz wrócę. Lary Wystrój przylegającej do salonu kuchni jest równie spartański. Oprócz paru konserw, patelni i pudeł nie ma w niej właściwie nic ciekawego. Jedynie przyozdobiona koślawym rysunkiem lodówka wskazuje, że mógł tu ktoś mieszkać. Na podpisanym imieniu Cassie obrazku widnieje napis dziadzia oraz dowód uznania od nauczyciela. 2 złote gwiazdki. Zaraz ci coś pokażę w takim razie. Tak wygląda ten rysunek. Podziemna uwaga. Wow, trochę dziwny ten rysunek. Myślę, że Lary by tak na razie go zostawi na miejscu, ale na pewno jeszcze do tego wróci. A na razie poszperałby po szafkach, może jakieś puszki różne, to z kawą, ciastkami czy czymkolwiek, tak trochę by nimi potrząsał, tak zajrzał, czy czegoś nie ma, czegoś wsadzonego do środka. Zajrzał pod zlew. No to tak, jeżeli chodzi o szafki, no to tak poza standardową, jakąś drobną, niedużą, też minimalistyczną ilością podstawowych sztućców i naczyń dla jednej osoby ewidentnie. Chyba nie spodziewał się gości raczej. Bauman chyba nie przyjmował. Było naprawdę malutko, tam 2 talerzyki, tam jakieś miseczki, 2 sztućce, tam 2 noże i tak dalej, więc raczej tak wszystko jakieś 2 kubki, jeden niedomyty z kawą w zlewie, drugi umyty stoi w szafce. Jeżeli chodzi o puszki, no to tam jakieś puszki z fasolą, puszki z kukurydzą, na kilku z nich data ważności minęła już 3 miesiące temu. Jeśli chodzi o puszka z kawą, no też już niewiele jej zostało w środku. Bardziej poszczęściło ci się z ciastkami, jeszcze tak z pół puszki jakichś ciastek, herbatników jest. W niej zalega, ale nie masz pojęcia, ile mogły w niej leżeć, więc nie wiem, chciałbym stować. Nie, tak. Przez chwilę jest pokusa, bo podczas lotu nie było żadnych przekąsek, bo najtańszy bilet jaki się dało, ale... Lekarz nie pozwala. Pod zlewem, oprócz tam jakichś środków czystości, jakichś tam rękawic do czyszczenia gumowych i temu podobne, jeszcze czy tam przepychaczki, to znajduje się też już opakowanie po kartonie papierosów, z czego zostały tam jakieś 2 paczki, jak nie wiem, Palmali czy jakiejś tam innej marki, w miarę popularnej, ale nie drogiej, takiej jak Marlboro. Chciałbym obejrzeć z bliska przejrzeć ten karton i te paczki papierosów. A pod takim kątem, czy czegoś tam nie wsunął, albo coś takiego, bo wygląda na to, że dużo palił, więc to takie trochę... Nie. Okej, to myślę, że w najbliższej okazji zwróciłbym uwagę naszej pani antropolog na ten rysunek, czy... Momencik, bo mamy antropologa? Tak. Mamy też... Ale nie, patologa, no dobra. Chyba najbliżej będzie do czegoś na kształt psychologa, nie? Angela, tak. Wrócisz do nas? Tak, to myślę, że po prostu na ten rysunek chciałbym, żeby później analizować. Angela, gdzie ty poszłaś? Przypomnij. Do jednak sypialni. Dobra, poszłaś do sypialni, jednej z 2, które były naprzeciwko siebie na końcu korytarza. Na środku tej, do której weszłaś, znajduje się łóżko małżeńskie, a obok łóżka komoda z wystawką
fotografii Clyda, jego zmarłej żony, która miała na imię Marlene, z tego co pamiętasz z dossier, które dostaliście na jego temat. Na tym zdjęciu też jeszcze jest 2 jego dzieci, na innym zdjęciu jest 2 jego dzieci podczas uroczystości ukończenia szkoły średniej oraz na kolejnym zdjęciu jego maleńka wnuczka. Wśród licznych ramek leży też tu służący za przycisk do papieru ceramiczny odlew dziecięcej z dłoni z koślawym napisem Cassie 4-latka. I to tyle. Moje pierwsze pytanie do ciebie brzmi, czy będąc agentem Delta Green są jakieś normy, tudzież inne manuale dla agentów, w których miejscach mam niepoprawne, wskazujące na udział? Zasadniczo raczej będąc agentem Delta Green lojalny wobec agencji w ogóle nie powinnaś trzymać jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby cię powiązywać z agencją. Okej. Nigdzie. Myślałam, że jest jakaś forma agentami, ale dobra. Nie, raczej nie. Co zrobię, to sprawdzę już w rękawiczkach oczywiście, jako że jednak inwestygujemy dość potężnie. Sprawdzę zdjęcia. Czy coś pomiędzy oprawą a fotografią jest jakiś dodatkowy... Z tyłu, tak jakby podwójnym dnie między ramką a zdjęciem jednego z tych zdjęć przedstawiającym 2 dorastających dzieci Clyda jest jakby ukryty między warstwami paszport na fałszywe dane. Okej, popieram. Ale to tyle. Dobra, czy coś na tyłach zdjęcia jest napisane? Nie, żadnych notatek, żadnych oznaczeń. Dobra. Pooglądam sobie trochę ramę łóżka, gdzieś jakieś takie oznają. Nie, jest to zwykła jakby rama łóżka z płyty, zero jakiegokolwiek śladu ingerencji w konstrukcję. Kolejną rzeczą, która mi się tutaj nie zgadza kompletnie, jest stempelek dla dziecka, zabawkowy okej. Ten, tak jak mi opisałeś, to wygląda całkiem profesjonalnie, co oznacza, że jest dość duży, a jeżeli jest dość duży, to da się odkręcić tą część, którą się stempluje od samej rączki. Pytanie, czy tam coś się znajduje? Tak, znajduje się tam zwitek banknot na około jakieś $2000. Okej, to też trafi do woreczka stronowego. Widziałeś komoda i łóżko. Jakiś dywan? Nie ma tu dywanu, tylko taka wykładzina. Dobra. Spędzę chwilę czasu, pomacam poduszki, kołdrę czy coś gdzieś pod szewką, a pościelą się nie schowało? Nie. Pościel jest taka, łóżko nie jest pościelone, ale ani w pościeli, ani pod materacem, czy tam gdzieś w stelażu niczego ciekawego nie znajdujesz. Dobra. Czy komoda zawiera jakieś wolumin, czy jest zamknięta? Nie, totalnie? tutaj komoda zawiera majtki, skarpety i jakieś Dobra. takie rzeczy. Łóżko nie ma szuflady z pościelą, co nie? Nie. Raczej takie kłęby kurzu pod łóżkiem. No właśnie też chciałam zajrzeć pod łóżko, także jeżeli kłębuję za zawanie. I pomiędzy szczeblami łóżka od dolnej strony, jakby od strony dołu materaca też nic nie ma. Nie. Jak tak poświecona latarka. Dobra. Parapet, okno. Wszystko wygląda na to, że nie było używane do tajnych schowków. Okay. Ostatnie moje pytanie. Coś wyczuł? W jakim sensie? Metafizyczny. Metafizycznym. Na pewno ciężki taki klimacior stosunkowo niedawnej śmierci. Nie o to pytam, Żura. Jestem w stanie wyczuwać rzeczy, wiedzieć co jest naturalne, a co niekoniecznie naturalne. No to tutaj nic takiego nie wyczuwasz. Dziękuję. Sofia, poszłaś do sypialni numer 2. A ta najwyraźniej służyła panu Baumanowi za gabinet i skład. Nie ma w niej komputera. Za to są stosy porozrzucanych wszędzie papierów, dokumentów. Jest tego naprawdę sporo. Na tyle dużo, Dobrze, więc ja... że już na tak pierwszy rzut oka oceniasz, że przejrzenie tego i poukładanie, skatalogowanie, czy tam przejrzenie, czy są tu jakieś informacje istotne dla waszej sprawy, może wam zająć nawet 12 godzin. Więc ja bardzo szybko orientuję się, że mogę sobie pomóc, ponieważ jestem też fotografem, amatorem i mam bardzo dobry aparat ze świetnym obiektywem makro, więc po prostu i też jestem niezła w przeszukiwanie, więc nawet bardzo dobra. Po prostu postanawiam sobie te dokumenty na tyle, na ile mogę sprawnie porozkładać i nie wgłębiając się w szczegóły, które są tam zapisane, po prostu sfotografować je, żebyśmy mieli kopię. I żeby nie trwało to tak długo. Idąc do tej sypialni, jeszcze wchodzę na chwilę do kuchni, ponieważ chcę zrobić zdjęcie obrazka i proszę też Larego, żeby zajrzał do kosza na śmieci. Okay. Wracam do swoich. Jestem trochę trochę jestem taka zaskoczona, ale jednocześnie nie zaskoczona tą ilością dokumentów. Zastanawiam się, czy nie poprosić kogoś o pomoc w rozkładaniu po prostu tych dokumentów na płasko, żeby można było je sfotografować. A nie lepiej Sprawnie. byłoby po prostu wszystkie i tak zabrać na wszelki wypadek?
Mamy worki foliowe, możemy je No. dokładnie wrzucić do worków i zabrać do przejrzenia w Zresztą agencji. tak na chwilę, Oddać je tak naprawdę. na chwilę jeszcze tak może dam znać wszystkim, że słuchajcie, ja wiem, że mamy tu zadanie do wykonania, ale też musimy podtrzymać pozory, więc jak znajdziecie jakieś śmieci czy coś, pakujcie to do worków, tak trochę trzeba tu też ogarnąć, żeby sprawiać przynajmniej pozory tego, że coś tu było robione, że było czyszczone, nie? I żebyśmy wynieśli pełne worki, w razie jakbyśmy znowu spotkali wścibską babcię czy coś w ten deseń. Znaczy, A ja moja tylko- intuicja jest niezwykle wysoka. Podpowiada mi, że nie możemy zdać się jedynie na to, że włożymy dokumenty do worków i ktoś tam później je przejrzy. Zresztą nie Po może... prostu sprawnie robię wasz zdjęcia. Przełożony wam powiedział, że nie możecie do tego wciągać innych osób, musicie sami. Okej, czyli ja po prostu bardzo sprawnie robię nadal zdjęcia, bo czuję, że chcę mieć kopię tego. przy Tak, sobie. tylko żeby na koniec zgarnąć te dokumenty. Nie zostawiamy niczego przypadkowi, żeby nie przez przypadek coś tam się nieodpowiedniego gdzieś nie zapodziało, nie? Po prostu... Też kwestia tego, że ja trochę popieram pomysł zabrania tych dokumentów relatywnie szybko, bo i tak my je przejrzymy. I tak to my będziemy je przeglądać, nie angażujemy do tego niczego, po prostu będziemy je angażować w innym miejscu niż obecnie. Znaczy, Nie ja powiem tak, że w kwestii roleplaya powinniśmy wrócić do, nie wiem, do salonu i porozmawiać o tym w salonie, nie? Bo na razie każdy jest w swoim pomieszczeniu i Tak. No ja myślę, że z czasem to jest będziemy jakby wychodzić ze swoich kwestia pomieszczeń. Sofii, Tak. która gdzieś tam jest i analizuje Zresztą i myśli. Możecie o się, tym, co zrobi, mogliście, to nie mieszkanie jest takie duże, więc mogliście się głośno Tak. też porozumiewać. Ja między tylko wołam z pomieszczeniami, łazienki, tak? mówię, Lary, Tak? rękawiczki założyłeś? Tak, i zakładam rękawiczki w tym momencie. Właściwie to chyba tylko ty założyłeś rękawiczki. Nie, ktoś jeszcze wspominał. Ja? Nie, Angela też założyła, no. Tak. Ja już w ogóle weszłam w rękawiczkach i w kombinezonie. Urodziłaś się w rękawiczkach. Tak. Ja nie zakładałem, bo jeszcze nic nie sprawdzałem w salonie. Mhm. No właśnie, bo ty nie miałeś jeszcze przeszukania tego salonu. Dobra, O, działajcie. więc chciałbym przeczesać pana na salona. Pana salona. I tak, i zakładał rękawiczki oczywiście. Wiesz co, no poza tym co ci powiedziałem, no to w salonie też jedyne co znajdujesz to kolejny fałszywy paszport na jeszcze jakieś inne nazwisko, tak? Mhm. Bo z tego co zapamiętałem, to nie było tam żadnej gablotki z biblioteką, nie? W sensie z książkami, gdziekolwiek takimi rzeczami. Były półki z książkami w salonie, natomiast to były książki z zakresu prawa podatkowego, jakieś omówienia, wiesz, głównie właśnie związane z podatkami, z finansami, jakieś poradniki biznesowe, nie wiem. Chciałbym zobaczyć w tych półkach z książkami, czy coś pomiędzy nimi nie jest czasem. To nie ma nic. Znaczy tam gdzieś znalazłeś w trakcie tego przeszukania ten fałszywy paszport, natomiast nic Aha. dodatkowego. Cholera, dobrze się przygotował. No to ja jestem w kropce w tym momencie. Ja mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym sprawdzić. Mhm. Jeśli mógł. Po pierwsze chciałbym zajrzeć do skrzynki z kluczami. Mhm. A jakie klucze są w środku? Czy... Klucze jakie są w środku? Są klucze do mieszkania, są klucze do samochodu, są klucze, które są napisane tylko dom 2. O, No i to są, tak, klucze do mieszkania, klucze do samochodu i klucze opisane dom 2. A ja mam jeszcze pytanie. Te dokumenty Mhm. są w jakichś teczkach, w pudłach, czy te dokumenty są po prostu w bardzo dużym nieładzie? Tak jakby ktoś Wiele je jest w szukał? bardzo dużym nieładzie, wiele jest w teczkach takich jak akta osobowe, coś takiego, nie? I parę jest w takich pudłach, takich z wiekiem zdejmowanym, nie? Których teczki się układa pionowo i tam sobie podaje tam rzeczy. No jest tego Są naprawdę jakoś dużo. oznaczone? Tak Są na jakoś, pierwszy, wiesz, tak na jakoś pierwszy, skategoryzowane? tak na pierwszy rzut oka, no to na przykład wiele z nich to są jakieś rzeczy chyba skopiowane albo zabrane na przykład z IRS-u, no, to też. Z Ale- pieczątkami ściśle tajne, tak? Niekoniecznie, w ogóle po prostu jakieś dokumenty, które są oznaczone logiem IRS-u, więc to mogą być jakieś dane, nie wiem, spraw, które prowadził, albo dane jakieś związane z jakimiś rozliczeniami podatków, no nie wiem, to wymaga głębszego badania, które na pewno potrwa kilka godzin. o. Tylko wołam z łazienki. Macie coś? A Ja nie mam nic. klucze do dom 2 i samochód? Może warto by było sprawdzić. Właśnie, wiemy coś na temat tego samochodu? Marka, model, numer rejestracyjny? Nic nie podali. Ja mam paszport,
Jest tam I pilot trochę do gotowy. otwierania w tych kluczach? Klucze wyglądały jak klucze raczej do samochodu starszej daty, który nie był na pilota. Ja w salonie też nic nie znalazłem poza kolejnym paszportem, który miał na inne nazwisko. Ja mam gnata, bez odcisków. Gnat, dobra rzecz. A ja się obawiam, że to, co ja znalazłam, nie zmieści się w tych workach, które przynieśliśmy i będziemy musieli mieć tego więcej. Pokaż. A co? I jeżeli masz? nie chcemy tego wynosić całą noc, to chyba trzeba by woli A co masz? zacząć to jakoś wynosić. W tym Bardzo momencie dużo dokumentów, teczek. Widzisz 4 osoby, które z zaciekawieniem zaglądają do tego Dokładnie. Tak, pomieszczenia. po kolei za winkla tak. Tylko I nie teraz wchodźcie, moje nie pierwsze- mieszajcie mi, bo ja tu mam... Moje pierwsze spostrzeżenie, czy te dokumenty wyglądają tak, jakby ktoś je na szybko przeszukiwał? Bardzo możliwe, że ktoś mógł tu w tym grzebać, ale to też sam Clyde mógł w nich grzebać na szybko, bo czegoś na przykład szukał panicznie. Nie jest Widać, powiedziane, że część że jest kompletnie nieużywana od dawna, a część jest na bieżąco, tak jakby w nieładzie. Mhm. Dobra, i jeszcze ta druga rzecz, którą chciałem sprawdzić, to na razie zdejmę ten rysunek z lodówki i chciałbym się rozejrzeć po całym mieszkaniu i spróbować może dopasować rysunek do pokoju, który ma 2 drzwi i okno. W ogóle Żura, wrzucisz mi raz jeszcze ten rysunek na Foundry? Już. Dziękuję. Czy mnie intryguje to, że ten charakter pisma jest Wiesz co? niekompatybilny z tym rysunkiem. Ogólnie Rysunek wygląda, jakby zrobił dziecko niespełna 3-letnie, czy tam 4-letnie, a 2 gwiazdki po lewej stronie, w konkretnym miejscu. no to jest... Znaczy, Zasłony narysowane w taki sposób. Właśnie, te gwiazdki To nie to jest ze korytarz? szkoły. Czy to nie jest korytarz w ogóle? Przed jakimś pomieszczeniem? Drzwi wejściowe, obok okno? No właśnie mówię, że chcę spróbować dopasować ten rysunek do miejsca. Czy w tym mieszkaniu jest taki pokój, w którym właśnie przypomina ten rysunek. nie, to tak jakby albo to nie jest to pomieszczenie, albo to dziecko nie do końca wiedziało, co rysuje. Okej. A my- A nie my wydaje kojarzymy- wam się, że to nie dziecko 4-letnie napisało? To No jest tak, zbyt tak, pismo to definitywnie starszego jest, dziecka. definitywnie jest jakiś starszy, pismo osoby, która jest przynajmniej nastolatkiem, ale bardziej bym... No na pewno nie przedszkolakiem. Jeszcze Bardziej bym dla zastanawiała. wszystkiego. Mamy kopię tego rysunku, tak? Tak. Zwracam się do Sofii, okej. Sean, mógłbyś poświecić na to tym swoim ultrafioletowym ustrojstwem? No jasne, dawaj. Podam mu ten rysunek, żeby sprawdził, czy na rysunku nie ma jakichś ukrytych napisów. Ukrytych napisów nie ma, natomiast odciski palców. Nasze. Okej. Ja już mam rękawiczki. Wszyscy mamy Nie, chyba. żebym ich nie miał wcześniej, nie? Odciski palców oczywiście gwoli formalności zbieramy, ale ja jako, że tak powiem, psychiatra staram się też zanalizować ten rysunek pod kątem tego, no bo jakby patrząc na to, w jaki sposób nawet jest to narysowane od strony dziecka, jeżeli to dziecko rysowało, te zasłony takie, czy ja jestem w stanie jakby jako psychiatra określić jakby osobowość osoby, która rysuje, czy tam troszkę bardziej się wgłębić w ten rysunek? Właśnie też by było miło, bo zapomniałem, że psychiatrą jesteś. Taką analizę też, bo ten rysunek tak, myślę, że z doświadczenia, z opieki nad tym młodszym bratem, to pamiętam, Właśnie. i ten rysunek No. nie wygląda jak rysunek dziecka, które się jakoś normalnie rozwijało, nie? Ocenić, czy na przykład występuje tam jakieś, nie wiem, zaburzenie, jeżeli chodzi o osobę rysującą, tego typu rzeczy. Ale pamiętajcie też, że bardzo dużo ludzi dorosłych ma podobne sceny rysowania. No przede wszystkim Żuraw. zobaczcie, że tam nie ma 2 zasłon. Tam jest postać i zasłona. To jest Postać? postać? To jest No i- postać? No według mnie, a trochę różnych rysunków jako antropolog miałam okazję widzieć, tam jest jakaś postać w tym oknie. No faktycznie, coś takie, no... Gdyby była zasłona, byłyby 2 identyczne pionowe, a tutaj jest jednak coś, jakiś element. No właśnie, No. i to jest to, co ja oceniam teraz. Pytanie jest do ciebie, Żuraw, oficerze prowadzący. Żuraw chyba tego nie Wiesz przemyślał. co? Czy dziecko mogło mieć jakieś problemy zdrowotne w momencie, kiedy to rysowało? Bardzo możliwe. Czy jest tam jakaś... Czy to rysowało dziecko, nie? Bo też jest pytanie, czy ja jestem w stanie to określić. Raczej tak. Napis raczej nie należy do dziecka. Może sam Clyde to tak podpisał, a może jego syn bądź córka, ponieważ ma wnuczkę z tego co wiecie. Być może rysunek rysowała ta wnuczka, przecież ona ma na imię Cassie. No tak, ale czy ktoś inny napisałby dziadzia? Czasami rodzice piszą to, co dzieci im dyktują. Oj, sorry. Więc może coś, co przypomina sylwetkę, to jest może zarys sylwetki dziadzi, czyli
pana Właśnie to była moja Baumana. myśl, która jest dosyć niepokojąca, że Cassie siedzi w środku, a jej dziadek jest na zewnątrz, patrzy w okno, zagląda przez okno. Mm. I te 2 gwiazdki, naklejki. Czyli No to więc mogła ja, być jakiś nocna scena. Tak, ja przekazuję te spostrzeżenia. Tam mówię, tak patrząc, oceniając ten rysunek, widzę tutaj pewną traumę u dziecka, które to rysowało, bo to prawdopodobnie rysowało dziecko. To, co pojawia się w oknie, to nie wygląda na zasłonę. To zarysowuje się tutaj troszeczkę postać człowieka, dzieci i teraz, że tak powiem, tłumaczę pod kątem naukowym, jak to wygląda. Rysują takie rzeczy, jeżeli doświadczają pewnego rodzaju przeżyć stresujących. Teraz pytanie, dlaczego to jest obok podpisane dziadzia? Czy pan jaśnie psychiatra albo pani antropolog są w stanie stwierdzić na podstawie charakteru pisma, kto napisał dwa słowa? Właśnie mamy dokumenty Baumana, może można porównać. No ale to trzeba było oddać do analizy grafologicznej, a tego raczej nie załatwicie w niecałe 48 godzin. Ale Sami tak nie wiemy. spoglądając po prostu na te dokumenty i patrząc, nie wiem, jeżeli tam jest gdzieś jakieś odręczne pismo, na pewno musi być jakiś dokument z odręcznym pismem. Znaczy, moja prośba jest taka, żeby zwracać uwagę, czy gdziekolwiek są jakieś odręczne notatki, ponieważ większość tych dokumentów to jednak są dokumenty, to są jednak wydruki i dokumenty niepisane ręcznie, ewentualnie jakieś podpisy tam są. Natomiast może jest gdzieś jakaś notatka, może w kuchni jeszcze coś jest, może jakaś laurka, nie wiem. No to kto? Rzuć na szczęście. Przeszukaliśmy Ja? tutaj wszystko. No. Ale czy my jako agenci wiemy, że na przykład też ma drugi dom albo coś takiego? Ja mam inne pytanie. Czy my jako agenci mamy coś takiego jak swoja baza na przykład? Miejsce, gdzie wiemy, że Delta Green ma siedzibę? Nie, no agenci nie wiedzą, gdzie Delta Green ma swoją siedzibę. Tacy jakby Musicie mi szeregowi. podpowiedzieć. Może A ja mam jeszcze postawienie. inne spostrzeżenie, takie już trochę, że tak powiem, pseudopsychologiczne, a trochę ze swojej strony, że jak dziecko ozdabia swój rysunek, jeżeli na przykład wkleja jakieś naklejki, tak jak tutaj są gwiazdki, to zazwyczaj nie robi tego w jednym konkretnym miejscu, tylko robi to w różnych miejscach. A tutaj jest stricte pokazane jedno konkretne miejsce, gdzie te gwiazdki się znajdują. Znaczy ja się z panem psychiatrą jak najbardziej zgadzam. To miejsce wskazuje na ulokowanie jakiegoś elementu, że trzeba by faktycznie ustalić, gdzie to jest, żeby odszukać dane miejsce w świecie fizycznym. Może to tam znajdą się pewne rzeczy związane z agencją. Właśnie mamy Może tak być. dom 2, tylko musimy znaleźć coś, gdzie on jest. Przeszukajmy. Może mi podpowiedzieć, gdzie mam porzucić? Na górze karty postaci masz taki test lag na belce. W samej górze, na pasku. Okej, dobra, bo mi się to... No wiem, dobra, już bo mi się Wiesz schowało. co, nie znajdujesz nic, co nosiłoby ślady odręcznego pisma Baumana. Okej. Poza jakimiś tam oczywiście podpisami na dokumentach, czy podpisami na dokumentach, które są w dossier, które dostaliście od OPA, to nie. Natomiast na bazie podpisu, przynajmniej sygnowanego przez Baumana na jakichś papierach, raczej tak powiedzmy na 50% można powiedzieć, że to nie był jego pismo, ale to może był jakiś inny członek rodziny, może jego żona, może któreś z dzieci to pisało. Dokumenty to on pewnie parafował tylko i tyle. W całym domu nie ma żadnego notesu, ani nic takiego, dziennika. Szukajmy adresu domu 2. To jak na podstawie samego klucza chcesz znaleźć adres? W wielkim mieście. Nie, może w papierach coś znajdziemy. Może zostawię gdzieś. Żeby było też znaleźć jego samochód. Słuchajcie, ja rozumiem, ale pamiętajcie też o naszym zadaniu. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyczyścić to mieszkanie z jakichkolwiek śladów. Ale Więc tak naprawdę powinniśmy zabrać te dokumenty i możemy je zanalizować poza tym miejscem. Nie wiem, wynająć jakiś pokój w motelu, ewentualnie w naszej furgonetce troszkę to przejrzeć. Jeżeli tych dokumentów jest tak dużo, że nie mamy tyle worków, to ja bym proponował, żeby któreś z nas podeszło do jakiegoś sklepu, podjechało, do Froga, kupiło więcej, do Walmarta czy coś takiego i kupiło troszkę więcej, żebyśmy byli w stanie to zabrać. Zresztą wynosząc te worki też będziemy mieli dobry kamuflaż, w sensie, co wynosimy? Wynosimy śmieci, nie? Przecież. Ale i myślę, że jednak powinniśmy zabrać ten rysunek. Nie powinniśmy go tu zostawiać. Tak, zabierzmy go. Wszystkie te paszporty, co znaleźliśmy, też powinniśmy. Tak, paszporty, gnata, co tam jeszcze mieliśmy? Kasiorę, Z drugiej stronie rysunku Czy nic nie jakieś było, jeszcze prawda? przedmioty osobiste? Grzebień, szczoteczki do zębów, takie rzeczy nie wiesz. Wszystko oczyśćmy, wszystko wynieśmy.
A jakieś leki? No to były puste opakowania po lekach nasennych i po lekach na ser. Żura. Na tyle rysunku nic nie było na drugiej stronie? Tutaj nic nie zadziała konkretnie z agencją. Podłoga w salonie nie skrzypi nigdzie, Nie, albo w to- sypialniach. Nie, podłoga jest betonowa, nic. Dobra, My podrzućcie nie mi- zajrzałem jeszcze do lodówki. A O, tam I mięso do kosza na ludzkie. śmieci. I do kosza na świecie nie A, zajrzałeś. tak. dobra, ja żeby bym- się podzielić zadaniami. Prosiłam. Podrzućcie mi klucze do naszego auta, ja już wyniosę pierwsze 2-3 worki tych dokumentów i pójdę do marketu po resztę, aby tutaj... Fanary, działo ty się zajrzyj do lodówki, a ja zajrzę do kosza na śmieci. Dobra. No Więc- dobra, rzucam Angeli te kluczyki, Dobra. obsłużyła. No więc tak, w lodówce no to witacie przede wszystkim zapach już gnijącego, psującego się jedzenia, bo tam jakieś otwarta butelka po mleku, które już skisło, jakieś tam Nie, panie. pleśniejąca kanapka nadgryziona, która leżała na talerzyku. Ogólnie tam jakieś, nie za wiele tam było, jakiś słoik z jakimiś tymi klami gdzieś tam stał. No, wszystko won, bo mieliśmy czyścić, więc jak coś zostawimy, to będzie takie szukać, kto to czyścił, żeby złożyć reklamację i tak dalej. Będzie śmierdzić. Natomiast w pojemniku na śmieci były przede wszystkim opakowania po fajkach, były jakiś karton po płatkach śniadaniowych oraz jakiś tam też karton po mleku A zużytym. jeszcze jedna rzecz, Lary, ty wspomniałeś, że znalazłeś ten karton fajek, tam dwa opakowania z kartonu? Tak? Pod drzewem? Mówię, daj, to sobie zapalę. I otwieram jedną z tych paczek. No, to Tak zwykłe, jakby tu wszędzie już fajkami nie śmierdziało. zwykłe papierosy, no takie standardowe. Kameny nasze. O, coś Okej, no takiego. biorę, wyciągam, odpalam papierosa. Zaciągasz się tym papierosowym dymem, smakując nikotynę w ustach i po chwili wydychasz potężny hał śmierdzącego dymu. Ale nie zabije. Wiesz, że można palić i robić? Pamiętaj, że rękawiczki... Johnny bardziej biernie niż czynnie, także ja się nie martwię. Pamiętaj, że masz rękawiczki, na których masz różne rzeczy z łazienki, a papierosa bierzesz do ust. Czy to Ale rozsądne? filtra nie będę palił. A ja jeszcze tak przy okazji, skoro tam wygrzebałem ten kosz na śmieci, to chciałbym sprawdzić, czy czasem coś nie jest ukryte, jak to się mówi? I jak masz w rurze do zlewu. Nie, bo tam była w zlewie jest rozdrabniarka między rurą a zlewem jest rozdrabniarka i coś by było, to musiałby przejść przez rozdrabniarkę. Zamrażalnik, sprawdzaliście? Tak, lodówka jest chyba wszystko. Zamrażalnik, nie lodówka. Co jest jeszcze w tej sypialni? O, sorry. W tej sypialni, co w niej byłaś, co było dużo dokumentów? Biurko i krzesło. Puste? Tak. Słuchajcie, tak wychylam się z tej kuchni i tak do wszystkich staram się dotrzeć. Czy nie odnosicie wrażenia, że ktoś tu był przed nami? Mam Patrząc na takie rozwalone dokumenty, to jest to całkiem możliwe. Znaczy na zubieg. Albo może ktoś przypadkiem po prostu tu był, ale wątpię. Nie wierzę w przypadki. No nie wiem, ja mam przeczucie, że Denat chciał coś schować. Może poszukajmy jakiejś skrytki. To co? Jeszcze jedno, Lary. W tych kluczach, co wisiały w tym domku od kluczy, tam był jeszcze jeden klucz i ty, ponieważ masz przeszkolenie wojskowe, to doskonale wiesz, od czego to jest klucz. To jest klucz od skrzyni takiej wojskowej, którą się używa do przechowywania rzeczy. Ona jest taka metalowa i trwała, w której można tam na przykład, ona już była, takie skrzynie były używane już za czasów wojny w Wietnamie i od tego czasu są dosyć popularne w amerykańskiej armii, szczególnie u żołnierzy, którzy wyjeżdżali na jakieś misje. Sam takiej już skrzyni używałeś, żeby swoje drobiazgi osobiste przechowywać i tak dalej, żeby nie uległy zniszczeniu w transporcie i tym podobnych rzeczach, więc tam w tych kluczach jest taki klucz. W mieszkaniu nikt nie widział takiej skrzyni? Nie. Chyba. Staram się opisać też, żeby wszyscy wiedzieli, czego szukamy ewentualnie. Jak duża jest to skrzynia? Wiesz co, Chyba one mogą być różnych rozmiarów, od jakiejś tam powiedzmy wielkości chlebaka po takie dosyć duże, co nawet 2 ludzi musi je nieść, jak się zapełni, nie? Więc są różne, nie? A taki kolor, takie Na wojskowa tym kluczyku, zieleń. Tak, wojskowa zieleń. na tym kluczyku do samochodu nie ma napisanej marki, nie wiem, takiej logo samochodu. Rzuć na szczęście. Nie, jest tylko kluczyk na zwykłym metalowym kółku, bez żadnego jakby bryloczka Co to za samochód? identyfikująca markę. Chyba kluczyk do bagażnika samochodu, a nie do samochodu. Albo, No, jak to będzie specjalnie zrobiony po to, żeby nikt nie wiedział, jakim samochodem jeździ. Ja zakładam, że w tym bloku nie ma czegoś takiego jak parking taki podziemny, nie? A nie, parkingi są raczej na Raczej zewnątrz, na zewnątrz. na zewnątrz bloku, tak. A pytanie, ten
okna były zasłonięte, ale czy one były przybite tymi zasłonami, czy nie? Czy można było je odsunąć? Normalnie można było odsunąć zasłony. To ja chciałbym je odsunąć i zobaczyć, czy coś nie jest za zasłonami też. Parapet i okno. Jak Jonathan podchodzi, to ja mówię, ale słuchaj, ostrożnie. Jeżeli chcesz Tak. odsuwać, to nie od razu na oścież, tylko... Nie, tak powolutku sobie ten. No i tam światło, popołudniowe światło słońca wpada przez odsłaniające szpary w zasłonach. Bo ja kiedyś, jak byłem mniejszy, to często zostawiałem sobie wiadomość z bratem na szybie w oddechu pary. I wiesz, i dmucham, wypuszczam powietrze, żeby zobaczyć, czy czasem, wiesz, nie ujawni się coś, jakiś napis albo coś takiego. No to nie. Ja tam metagamingowo To nam podniosę mógłbyś- opcję, żebyście jeszcze sprawdzili, gdzie jest za zewnętrzną stronę okiena raptem. Dobrze, to Metagamingowo czy gamingowo? Metagamingowo, bo wyszłam po worki. Bo ja bym od razu mówił, że sugerował, żeby tak jakby uważać też na to, bo ktoś nas może chociażby obserwować. My nie możemy tutaj, wiecie, myśmy tutaj przyszli posprzątać, a nie dokładnie. szukać, że tak powiem, elementów za oknami. A zdjąłeś Ewentualnie, jeżeli ty... A zdjąłeś Tak, ale- uniform, bierz ścierę i idź. No ale nikt mi nie ścieraj. zapłacił ale mi nikt nie zapłacił za ścieranie ścian zewnętrznych, elewacji budynku czy coś takiego, nie? Więc to Ale może się czekaj, wydać podejrzane, no my jesteśmy profesjonalistami i ewentualnie ty, Angela, będąc na zewnątrz, możesz oblukać okna z zewnątrz, nie? Na 4. piętrze bez lornetki. No, a może masz lornetkę? Nie wiem, w aucie mamy? Żuraw, mamy lornetkę? Możecie mieć lornetkę. Wiesz, na przykład Lary w swoim sprzęcie wojskowym. A ten Larry jest w domu. Aha. Ale sprzęt zostawił w furgonetce. Także gdzieś tam taki plecaczek przygotowany, survivalowy taki. Tak. Nie wiem, ile musiałabym wyrzucić na spostrzegawczość, Everam, żeby dostrzec małą karteczkę wciśniętą pomiędzy zewnętrzną blachę a okiennicę, stojąc na parterze, kiedy ona jest na 4. piętrze. Słuchaj, ja słyszałem, że lornetki wojskowe są bardzo dokładne. Ale ja nie jestem wojskowym, ja jestem naukowcem. Nie mam teleskopu. Ale to w nie tym ty momencie. musisz być wojskowym, tylko lornetka, nie? Dobre. No dobra, tego argumentu nie przebiję. Dobra, chcę oblukać kilka okien. Chyba powinniśmy też zdemontować tą rozbitą kabinę prysznicową z tymi śladami krwi i tak dalej, to też zabrać. No. Albo przynajmniej szkła pozmiatać. Tak, albo przynajmniej szybę samą tak, no, to jest dobry zabrać, pomysł. nie? Żeby... Lary, ty to masz łeb na karku. Ja bym tak? chciała, żeby Sean sprawdził dokładniej łazienkę i obstukał może, nie wiem, płytki, dlatego że jeżeli tam doszło do zbrodni, to być może to tam gdzieś jest kryjówka. Sofia, Jakieś miejsce, słuchaj, gdzie... ja od razu ci powiem, że ja już sprawdziłem każdą płytkę, obmacałem w łazience, czy nie jest jakaś ruchoma, sprawdziłem pod wanną, sprawdziłem pod prysznicem, znalazłem pod wanną pistolet, A na kibel którym sprawdziłeś? notabene nie ma żadnych, no kibel też sprawdziłem, wszystko sprawdziłem dokładnie. Do spłuczki zajrzałeś? Do spłuczki oczywiście, że zajrzałem. Bardzo dobry pomysł, notabene. Natomiast nie ma tam żadnych śladów i powiem więcej, jakby no ja mam troszeczkę doświadczenia w tym temacie i to nie wygląda na żadne zabójstwo ani nic takiego. To po prostu wygląda jakby człowiek doznał zawału serca pod prysznicem i zmarł z takich przyczyn. A widziałem bardzo wiele już spraw tego typu i mogę to z pewną dozą pewności ocenić. A ja bym chciał też zobaczyć łazienkę, ale pod swoim zainteresowaniem. W sensie? No nie wiem, kryminologia, medycyna, coś... Na jakim poziomie masz kryminalistykę? 80. No to wiesz co, no mogę ci potwierdzić słowa Shona, no. Dobra. Wszystko wygląda na to, że facet umarł pod prysznicem i po prostu narobił bałaganu, umierają. Jedna sprawa, ja bym tak chciał wyjrzeć troszeczkę przez to okno i tak, bo koleś miał przygotowany paszport, kasę na ucieczkę, więc ten samochód nie może stać za daleko, myślę. I takie mój tok rozumowania jest i czy może gdzieś tam mógłbym zerknąć na pojazdy stojące pod tym blokiem z góry, czy nie rzuciłbym się w oczy jakiś właśnie stary samochód. To No, rzuć na alertness. Bo on tam w taki klimat się bardziej operował. Taki starszy samochodach może. Jak ci poszło? Sukces? Sukces, więc po tej stronie, bo w kuchni znajduje się okno, za którym są schody przeciwpożarowe, które z tyłu budynku wiodą do samego dołu, jak to w zwyczaju. I widzisz, że jest tam
kawałek parkingu łączący się z rogiem budynku i jakby z tą częścią główną parkingową do tego bloku, gdzie stoi 3 czy 4 auta, z czego 3 takie raczej wyglądające na starsze, jeszcze nie obsługujące, nie posiadające tyle elektroniki, która by wymagała korzystania z pilota. Jest szansa, że być może któryś z tych aut należał do Baumana. Myślę, że w tym momencie bym powiedział wreszcie, żeby kontynuowali pracę i słuchajcie, chyba widzę kandydata na jego samochód, więc na razie wezmę kluczyki, sprawdzę, żebyśmy mogli też w razie czego te kluczyki zostawić, nie? Żebyśmy nie musieli ich zabierać ze sobą, tylko od razu sprawdzić i zostawić je. Dobrze, ale nie rzucaj się w oczy, dobrze? Staraj się. Patrzę tak w tym stroju, będzie ciężko. Myślę, że dobra, mam pomysł. Najpierw pójdę do furgonetki, się przebiorę i wtedy pójdę z tymi kluczykami. Tylko w rękawiczkach może na wszelki wypadek, ale w ręce, w kieszeni, kurtki włożę czy coś takiego. Czyli wezmę kluczyk, zejdę na dół do furgonetki, przebiorę, zdejmę ten fartuch, zostawię rękawiczki, ręce w kieszeni z tym kluczykiem, pójdę na parking i zacznę tak sprawdzać, rozejrzę się, czy nikt się tam nie kręci i zacznę sprawdzać te stare samochody, czy może kluczyk pasuje do któregoś. Taki plan mam. Dobra. Coś jeszcze w mieszkaniu robicie? No tak naprawdę czekamy na Angelę, która... Możecie sprzątać w międzyczasie. No tak, sprzątamy, ale generalnie na Angelę czekamy, ponieważ zakładam, że nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość worków, żeby zapakować te wszystkie dokumenty? Nie, no część się nie zmieści faktycznie. No to czekamy na Angelę, aż wróci, a tak naprawdę robimy, no chyba sprzątamy, nie? Tak. Dobra. Prowizorycznie, czyli sprzątamy tą kabinę, tak jak Larry. Mówię, ja tylko mówię, no Larry największy i najsilniejszy i sobie poszedł, nie? Po to, żeby zostawić tutaj kabinę do sprzątania nam. No więc Angela, zakup worków to nie był żaden problem, gdzieś tam jakiś sklep, nawet nie mówię, że Walmart, może jakiś bardziej osiedlowy, gdzieś tam sklep, gdzieś tam, nie wiem, 3 przecznice dalej, spokojnie sobie tam znalazłaś i zaopatrzyłaś się w rzeczone worki, dosyć mocne, pojemne. Larry, schodzisz na dół, co? No bo ja ci wcześniej deklarowałam, że skoro chłopaki tak bardzo cisnęli na patrzenie przez tą lornetkę, to mogę to zrobić, ale nie odpowiedziałeś w żaden sposób. Lornetka, dobra. Jeżeli chodzi o patrzenie przez lornetkę, no to widziałaś tylko właściwie schody przeciwpożarowe, które wiodą aż do samego dachu i do samego dołu, oraz pozasłaniane tymi zasłonami okna z zewnątrz, nic specjalnie podejrzanego. Czyli nic, co tam by było ewentualnie śladem, jakąś wiadomością pozostawioną i tak dalej. Nie. Dobra, no to wracam do domu. Dobra. Larry, schodzisz na dół, przebierasz się w furgonetce, czy zdejmujesz po prostu jumpsuita i w swoich normalnych ciuchach idziesz za róg budynku. Stoi tam faktycznie 4 auta, z czego 3 jakieś stare, jedno jakieś nowsze, raczej je pierwsze odrzucasz, żeby patrząc na kluczek i patrząc na tak wygląda to auto, jakiś Ford nowszy, więc to raczej nie będzie to. Podchodzisz do tych pozostałych 3, mierzysz się z pierwszym zamkiem, nic. Podchodzisz do drugiego, który wygląda jak jest to stary Pontiac w szarym kolorze, z takimi jeszcze paskiem takiej drewnianej wstawki po bokach, totalnie wyglądające jak auto przeciętnego Amerykanina, którego nie stać na wiele więcej. Wkładasz kluczek do zamka, bolec odskakuje, drzwi się otwierają. Larry mruża do siebie, powiedz mi, że pracuje w IRS, nie mówiąc mi, że pracuje w IRS. Jesus. Wsiadam do samochodu i przeszukuję schowek, patrzę na tym słońca. Pod sufitki. Pod sufitki te sprawdzam. Jak sprawdzę schowek i właśnie te podsufitki, jakieś podłokietniki, nie wiem. Opuszczasz jedną podsufitkę, nic, a z drugiej do drugiej jest przypięta taka karteczka z napisem Fuck you Delta Green. Okej. Zabieram. I oglądam ją też ze wszystkich stron, tak. Nie, tylko jest po prostu... To jest odręczne pismo? Tak, odręczne pismo. No, ale zabieram to. Delta Green? Kto? Nie słyszałem. Tak, w schowku są jakieś te zatłuszczone papierki po jakichś hot dogach, kubek papierowy po kawie i kolejny gnat, tym razem kaliber 9 mm. Zabieram gnata, pakuję gdzieś do kieszeni wewnętrznej i jeżeli to wszystko w samochodzie, to otworzę bagażnik i zajrzę do bagażnika. W bagażniku jest zapasowe koło, oczywiście klucz i tak dalej, plus jest taka mała łopata a la saperka, jest ten karnister pełen benzyny, lina
Taka, no po prostu lina taka jak alpinistyczna, zwinięta, po prostu zwinięta, tak wiesz. Nie holownicza, tylko taka do wspinaczki. Coś takiego, no. Aha. I do tego jeszcze, co tam jeszcze mogło, w sumie środek na, jak to się nazywa? Coś, co się do szamba dodaje, żeby uzdatnie. Udrażniający coś? Coś takiego. Kret? Ale bokashi? No nie wiem, takie coś, co się dodaje do zbiorników z szambem, żeby tam coś się działo. Można to kupić w sklepach ogrodniczych albo tam. Okej. Nie ma jakichś tam tych, czasami są jakieś, te koła są, takie przestrzenie pod bagażnikiem, jeszcze można unieść tą wykładzinkę, to nie ma nic takiego. No to znaczy jest, ale tam nic nie ma pod spodem. Aha, dobra. I to jest wszystko w samochodzie? Tak. To co widzę, dobra, to zamykam samochód, wracam do furgonetki, znowu się przebieram i wracam na górę. No to powiedzmy, że to mniej więcej wszystko zeszło się prawie pi razy drzwi w czasie, żebyście Angela, Larę i żebyście wy skończyli, żeby Sofia skończyła fotografowanie dokumentów, a reszta skończyła sprzątanie łazienki, tam wszystkich śmieci, które chcieliście posprzątać. Odkładam klucz do Słuchajcie, masz samochodu, coś, Lary? kolejną spluwę i pokazuję karteczkę. Okej. Zresztą bardzo nie lubi tę organizację. Chyba mieliśmy posprzątać swoje rzeczy, ale ktoś już zdążył je sprzątnąć. Mam na myśli lokat. I być może ten ktoś zostawi tą wiadomość. Może sprawdźmy ten charakter pisma z tym obrazkiem. Ja bym tu dłużej nie siedział. Chodźcie, zabierzemy te dokumenty i jedziemy No. gdzieś. I wy powinniśmy Przynajmniej jakiś zabrać pokój w ten hotelu klucz, czy coś. ten klucz dom 2 i klucz do skrzynki. Tak. A poza tym, W tej kolejności sprawdźmy charakter pisma jeden i drugi, po czym zabieramy rzeczy i się wynosimy, bo oba pomysły są świetne. ale jeszcze jak będziemy wsiadać do furgonetki, to sprawdźmy na wszelki wypadek tą naszą furgonetkę jeszcze. Ale w jakim celu? Ktoś przypadkiem nas nie obserwował i nie No powiedział. właśnie. Jakieś Ale plus... Żuraw, bo wyeliminowałeś wszystkie czynności po drodze i skupiłeś się na ostatniej, więc daj ciąg odpowiedzi na ciąg pytań. Dobra, więc jeżeli chodzi o pismo na karteczce, a pismo na obrazku, to się różnią, to nie jest ta sama osoba. Dobra. Drugie pytanie było jakie? Druga kwestia po prostu taka, że się zwijamy, więc po prostu będziemy wychodzić. Będziecie wychodzić i na końcu, czy To nie, ktoś was naszego- śledził, to kto z was ma najwyższy alert? No ja nie. Ja mam myślę, tylko że ja mogę mieć jeden z wyższych. Ja mam 60. No to takie samo. To, Wiesz, to któryś z was niech rzuci. Chodzi mi o to, że czy ktoś nam... Albo obaj. Chodzi mi o to, żeby czasem ktoś nie podłoży nam jakiś pluskwy pod tą furgonetkę. Sukces, jeśli chodzi o sprawdzanie, czy jesteśmy obserwowani. Jedyna osoba, która was obserwuje, to wracająca ze spaceru z psem starsza pani, którą mijaliście na korytarzu, która przygląda się, przez krótką chwilę przygląda się wam, jak się pakujecie do furgonetki, a potem jeszcze macha Seanowi na do widzenia. Czy Misty szczeka dalej na Jonathana? Nie, Jonathan akurat siedzi już w ciężarówce, znaczy w furgonetce. Okay. Tak. Ja się uśmiecham, odmachowuję, smokam do pieska i wsiadam do furgonetki. To dokąd teraz? Jakieś rozsądne miejsce, gdzie możemy to wszystko poprzeglądać. Może do urzędu pocztowego? Do bazy. Nie mamy bazy. Bazą No to mamy- macie, wiesz, bazą to sobie możecie wynająć właśnie motel, albo jakiś hotel, albo jakieś mieszkanie na godzinę. To albo będzie coś. rozsądniejsze. Wynajmijmy jakieś miejsce na nocleg. Ile nam jeszcze zostało do zdania raportu? No czekaj, po 14 mieliście odprawę, powiedzmy, że o 15 byliście w mieszkaniu Baumana, trochę wam zeszło, no myślę, że jest to jakaś 18. Nawet bym powiedziała Okej. 19 już. No, Jeszcze mamy 20 godzin, nie? no. Nie, przepraszam, bo nie 44 godzin, bo tam było 48 godzin, nie? Tak. Mhm. No, to jeszcze mamy. To mamy spokojnie, mamy czas. Tak, jest kłopot. Jedźmy do motelu, przejrzyjmy te dokumenty, to pewnie będzie trochę pracy. Możemy posiedzieć nad tym i zobaczymy, czy coś uda nam się znaleźć. Więc teraz tak, skupiacie się w hotelu, wynajęcie jakiegoś miejsca do spania nie było żadnym problemem, rachunki zbieracie, wiecie, że agencja wam zwróci jakby pieniądze, jeśli wykonacie zadanie, to nie jest problemem. Zrozumiem, że zabieracie się do jakby sortowania, przeglądania, szukania czegoś w tych dokumentach, które zebrali. Tak, Baumana, tak? Ja myślę, że powinniśmy się skupić na adresie tego drugiego domu potencjalnym. O, Czyli szukanie, czy gdzieś Bauman nie ma jakichś deklaracji czy umów na właśnie na jakieś drugie lokum, mieszkanie, dom czy cokolwiek. Na tym się skupić, żeby znaleźć ten tajemniczy dom numer 2. Okej. bo tam mogą być rzeczy związane z agencją. Które z was ma najwyższy skill search? Ja mam 40. Po
do farmacji. Nie. No w trzeciej kolumnie jest search na dole. To ja też się nie nadaję do tego. To ja mam 50. A ja mam 40. A Sofia? Też mam 40. 40. Okej, a kto ma jeszcze księgowość wysoką? Ja... Czyli co to było? 10. Accounting. Accounting 10. A, accounting. 50 tutaj. No nie. No to Tak, Sean rzuć na search, a Angela rzuć na księgowość. A biurokrację pod archeologią to co to jest? Biurokracja, tak? No akurat tutaj bardziej będzie się... No ja mam faila, niestety. Nie ma sukcesu. Ale ty masz sukces, no. Więc pomimo waszych usilnych starań i wysiłków, przeglądanie dokumentów, które zgromadził Clyde Bauman, zabrało wam około 6 godzin. Zanim w końcu znaleźliście coś, co dało wam jakieś poszlaki, jakieś rzeczy, które sprawiły, że posunęliście w tej sprawie do przodu. Większość tych papierów to były rzeczy związane z IRS-em. Clyde zbierał po prostu kopie spraw, które prowadził. Były tu rzeczy, które być może, czy to FBI, czy to jakichś innych agencjom i nie tylko agencjom mogłyby się przydać, ponieważ były tu dane wrażliwe wielu z po prostu podatników IRS-u, były tu dane wrażliwe na przykład jakichś firm, mniejszych i większych podmiotów, osób fizycznych. Pewnie takie rzeczy mogłyby niejednej osobie zaszkodzić, gdyby gdzieś tam poszły w niepowołane ręce. Jesteście raczej pewni, że Clyde przynajmniej sporej części z tych dokumentów nie posiadał legalnie, bo mimo tego, że był pracownikiem IRS-u, to raczej wyciąganie kartotek prowadzonych spraw i trzymanie ich u siebie w domu chyba nie należy do praktyk, które są mile widziane w takiej instytucji. Natomiast to, z czego się ucieszyliście, to znalezienie aktu własności niewielkiego domku na wsi, oddalonej około 4 godzin jazdy samochodem od Denver, zakupionej na fałszywe dane jednego z paszportów, które też znaleźli. Bauman nie kupił tego domu na swoje prawdziwe nazwisko. Macie jakiś trop? No to możemy go sprawdzić. Z tym, że jest to już późna noc. No właśnie. Raczej wczesny ranek. No, prawie, że... Ale pamiętacie, że mamy coraz mniej czasu na zakończenie sprawy. Tak, No, ale dwie zadam godziny jedno drzemki i idzie. Zadam jedno konkretne pytanie. Czy potrzebujemy? Bo dostaliśmy bardzo proste zadanie. Wyczyścić to konkretne mieszkanie z naszych śladów. Ale w tym drugim możemy mieć dokumentację, która... To znaczy ja się wtrącę tutaj, tylko powiem, bo jest godzina 24. Minęło 10 godzin, bo 6 godzin spędziliśmy na przeszukiwaniu dokumentów, a wcześniej 4 godziny spędziliśmy mniej więcej na tych wcześniejszych działaniach, nie? 4 godziny jazdy stąd, czyli to będzie godzina 4, czyli tak już będzie troszkę jasno, ale ludzie zazwyczaj o tej porze jeszcze śpią. Ja proponuję, żebyśmy wsiedli w samochód, jedna osoba z nas może się poświęcić i prowadzić, pozostałe osoby mogą się troszkę przespać i jednak lepiej to zrobić o godzinie 4 nad ranem niż od godzinie, nie wiem, 10 rano. Dokładnie. Ale ty nie odpowiedział mi na pytanie po co? Bo tam mogą być rzeczy, które są związane z agencją. Ale my nie mieliśmy przeszukiwać kolejnych domów. Myśmy No tak, mieli tylko... wyczyścić jedno Ale konkretne nie mieszkanie. intryguje cię to? Ale przede wszystkim jest takie pytanie, czy agencja wie o wszystkich jego posiadłościach. Jeżeli on to sobie te Fuck Delta Green napisał tak sobie, to równie dobrze mógł coś ukryć i nikomu nie powiedzieć, więc powinniśmy się tego pozbyć. Znaleźć coś. Co by albo mógł poprawiła coś złożeniem zdepnąć. raportu, bo w tej, nie wiem jak wy, ale mam wrażenie, że w tej konkretnej agencji robienie samowolki prowadzi do samobójstwa. Ale czekaj, bo teraz mnie tak naszło. Skoro Sean znalazł pistolet w łazience, tak? Załóżmy hipotetycznie, czyli co mogło się stać? Dostał zawału, no co prawda to prawda, mógł dostać zawału, ale ja jeszcze mam taką teorię, że on strzelił w łeb. Ale gdyby sobie strzelił w łeb, no to jako patolog FBI inaczej... powinieneś wiedzieć, że byłoby dużo więcej śladów, rozbryzgi krwi, mózgu po ścianach i te sprawy. Ale mógł się strzelić, mógł się zastrzelić, ale... A poza tym magazynek w tej broni był pełen i nie nosiło ona śladów używania. Znaczy bębenek był pełen. Ta broń była po to, żeby się bronić przed czymś i ewentualnie być może chciał się obronić i pójść do łazienki, ale zanim zdołał wyciągnąć broń, to coś go tak przestraszyło albo... Znaczy z tego co... I dostał zawału, tak? Z tego co centralna nam powiedziała, to mi się wydaje, że by nam dali znać, jakby coś od patologa wyszło, że coś jest nie tak. Ale zobaczcie, dołączyliśmy do Delty, do organizacji, w nas coś dotknęło nienaturalnego.
dotyczącą Zamota. To nie jest przypadek, że on tak se umarł. Bo ja rozumiem, że jeden dostał zawał, ale przy zawale to mu wystarczy... Tylko, że on już nie był aktywnym członkiem Delty, był emerytowanym agentem. Tak, ale sugeruję, że coś mogło go wystraszyć. A nie Słuchajcie, przepraszam, ja myślę, że przepraszam on was, bo ja zostawiał musiałem na chwilę wskazówki. odejść, ale chciałem tylko podkreślić, że broń została przeze mnie znaleziona pod wanną. Ona była naładowana, ona nie miała żadnych odcisków, więc on po prostu tam najprawdopodobniej trzymał tą broń ukrytą, ale... Jonathan, robisz strasznie dużo afery o poszlaki, które prowadzą absolutnie do niczego. A mamy dowody i mamy rzeczy, które powinny nas naprowadzić. Mnie intryguje środek do szamba w samochodzie, ponieważ szambo jest takim miejscem, gdzie można coś schować. Tylko właśnie pytanie jest, czy chcemy tam jechać i to przeszukiwać. No ja się z tobą, Czy mamy Sofia, ku temu zgadzam. powód? Tym bardziej, że szambo to jest też miejsce, gdzie można coś rozłożyć na przykład. Czynniki pierwsze. Mhm. Ja dalej jestem za tym, żeby powiadomić najpierw górę. Jeżeli oni stwierdzą, ok, mamy tam jechać to sprawdzać, jedziemy. Jeżeli oni stwierdzą, ok, to wysyłamy osobny oddział, żeby to przeszukał, niech on jedzie. Nie wiem, decydujcie, ja się dostosuję. Mamy jakiś kontakt do tego? Do OPA? No, do... Dobre No, pytanie, znaczy, w jaki mieliście sposób możemy rozkaz- się skontaktować? Mieliście rozkaz zjawić się po 48 godzinach z raportem. Tyle. No czyli nie mamy opcji. Po 48 godzinach mamy... Ile nam zostało? 38 godzin. Więc możemy... Mamy czas. Mamy czas, możemy tam zajechać. Może coś tam jeszcze odkryjemy. Dlaczego? Ja się chcę po prostu upewnić, że koleś nie miał jakiejś zadry z organizacją i nie przechowywał materiałów, które mogłyby ją zdekonspirować. No, w sumie To jest tak. nasze zadanie. Mamy znaleźć wszelkie Moje materiały. moje zdolności komunikacyjne, interpersonalne i wysoka intuicja podpowiada mi, że to nie był nasz wróg i że my tutaj nie mamy przeciwko niemu szukać poszlak ani dowodów, tylko ja to widzę zupełnie inaczej. Dla mnie ten człowiek jeżeli zostawiał jakieś rzeczy, będąc emerytowanym agentem, to znaczy, że chciał, żebyśmy Znaleźli. pewne rzeczy wyłapali, znaleźli i powiązali fakty. Więc taka dogłębniejsza analiza tego, co mamy na teraz, chyba by w tym momencie się bardziej przydała niż gromadzenie, szukanie, histeryczne jeżdżenie gdzieś. Wydaje mi się, że on chciał nam coś przekazać, tylko jeszcze nie wiem co. Na razie nic nie mamy tak naprawdę, tylko same Okej. poszlaki. Czyli determinujesz, Sofio, że on po prostu był świadomy, że po jego śmierci bliżej lub dalej, a raczej przewidywał swoją śmierć, skoro brał lekcje, przyjadą agenci Delty, żeby po nim posprzątać, więc pozostawił nam ślady, żeby udowodnić nam, że Delta jako organizacja w sposób niepoprawna, biorąc pod uwagę liście zostawione w samochodzie. Albo coś Angela, odkrył no ale i czy jako to jest jakaś emerytowany agent tajemnica? nie mógł. Że Delta jest niepoprawna w swoim działaniu? Dokończ, Uważasz, Sofio, że jest bo poprawna? weszli ci w słowo, dokończ proszę myśl. Wydaje mi się, że on jako emerytowany agent miał już ograniczone możliwości działania i wiedział, że prędzej czy później organizacja wyśle tutaj kogoś, kto jest na bieżąco w tym, co się dzieje i Albo facet po prostu miał myślę, paranoję, że po prostu słuchajcie. stawiał nam. No bo słuchajcie, wiecie z czym mamy do czynienia od czasu do czasu? No po prostu facet w swoim życiu widział, miał paranoję, wszędzie trzymał broni, paszporty, żeby zawsze móc uciec. Ja na razie bym nie drążył, Ale na to razie są- to nie bardzo wiemy. To są tak tylko naprawdę. rzeczy, które każdy agent ma w swoim domu, powiedzmy. Mi chodzi bardziej o rzeczy takie niewyjaśnione. Skupiamy się na rzeczach, które są oczywiste dla agenta, tak? Czyli to, że jest jakiś samochód, to, że jest kilka paszportów, to, że jest mnóstwo dokumentów. To są oczywistości, a mi chodzi o rzeczy, które są między wierszami, które Dlatego może nie- zrozumieć ktoś, kto jest medium albo ma wysoki okultyzm. Dlatego mnie interesuje też ten drugi adres. Ale jeszcze możemy jedną rzecz spróbować, bo skoro mamy ze sobą medium, czy mogłabyś spróbować jakoś sens na podstawie tego rysunku wykonać? Albo skontaktować się z samym Cloudem. Metagamingowe pytanie, czy Sofia się do tego przyznała? Okej. Bo zaczynamy działać za głęboko w tym momencie na meta. Pamiętajcie jednak o odkrywaniu. No właśnie, czy Sofii się przyznała? No, mówiła o intuicji swojej, mówiła o wysokich umiejętnościach komunikacji, To w takim razie mówiła o cofam i... babci. Tak, to cofam i Larry jest zdania dalej, że powinniśmy upewnić się, że w drugiej lokacji
Bo na razie nic nie mamy tak naprawdę, więc musimy zbadać tą drugą lokację, bo... Może tam być więcej. Tak, ewidentnie w Moi domu drodzy, nie trzymał nic związanego z Deltą. Moi drodzy, wiemy jak działa Delta, wiemy, że być może te sposoby działania organizacji nie są zawsze czyste, ale jeżeli to nam pomoże dotrzeć do prawdy, do pewnych rzeczy, to ja będę zawsze stał za Deltą. I dlatego powinniśmy chronić dostania się takich dokumentów czy niepowołanych informacji, inaczej informacji utajnionych w niepowołane ręce. I tu się zgodzę. Czyli wniosek jest jaki twój? Jedziemy. Ja proponuję wyruszyć od razu. Szybka kawa. Możemy się dżemnąć w samochodzie oprócz kierowcy. Tak, można nawet na zmianę jechać po drodze, zahaczyć o jakiś diner. I jak w raporcie argumentujemy nasz Wyjazd. wyjazd? Tak. Po prostu, sprawdzamy drugą lokację, tak? W trakcie przeszukiwania pierwszej lokacji nie stwierdzono materiałów jakichś, które by dobitnie wskazywały na istnienie Delty Green. Dla pewności sprawdzamy nie drugą zgodzę się z tobą. lokację. Też się nie zgodzę. Ja myślę, Zgodzę się że z tobą, a możemy- notatka? Sama notatka, co komu powie? Jakaś Ale tam... możemy się nad tym zastanowić później? Fałszywe paszporty. To ktoś mógłby pomyśleć, że był facet jakimś mafiozą, albo ruskim szpiegiem, albo świadkiem korodnym. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, No i tak dobra, ale mamy, jeżeli zostało ktoś używa nam jeszcze nazwy agencji. This is America. Zostało nam jeszcze Wiecie- 38 godzin do zdania raportu. Możemy przesiedzieć 38 godzin w motelu, wertując te dokumenty i po 38 godzinach wrócić do umówionego miejsca i zdać raport i się nie interesować. Możemy też po fakcie zastanowić się, jak napisać raport. Przecież jeżeli nic nie znajdziemy, to nie musimy wcale mówić o tym, że tam byliśmy. Znaczy, Dobrze, powiem tak, uargumentowanie tego wyjazdu jest bardzo proste. Znaleźliśmy notatkę, która wskazuje na to, że Bauman nie był przychylny Delcie Green, więc chcemy się upewnić, czy na swoim drugim miejscu zamieszkania nie przechowało żadnych dokumentów, które mogą organizacji zaszkodzić. To jest logiczne. Właśnie zastanawiam się bardziej, czy nie wychodzimy za bardzo przed szereg, ale jeżeli wy jesteście na... Kto w ogóle tak gorączkowo chce tam jechać? Ręka do góry, proszę. No właśnie. Ja chcę tam jechać. Ile? Czyli dwie. Powiem tak, może nie wiem jak to jest na uczelniach, ale w wojsku po prostu mile widziana jest inicjatywa jednostek. Dostajesz tylko zadanie, a jak masz je wykonać, sam o tym decydujesz. Więc moim zdaniem to dostaliśmy cel i my mamy wolną rękę jak go wykonać. Nikt nas nie prowadzi za rączkę. A jeżeli komuś zależy, żebyś tam pojechał i stamtąd nie wrócił, Na tajmie to nie będzie wykonane zadanie. Tak totalnie Lary nie się- działa wojsko. To jest absolutne zaprzeczenie wojska. A może Nie, komuś zależy, żeby tam nie pojechać? No właśnie. Wojsko tak działa. Kiedyś wojsko działało tak, że, albo przepraszam, rosyjskie wojsko tak działa na razie jeszcze, że nie ma decyzji na niskim szczeblu, ale to już w trakcie II wojny i Lary zaczyna Sun Tzu jechać i tak dalej, i tak dalej. Ale zaśmiałem się trochę właśnie, że z tego względu na to, że może komuś zależy, żebyś tam pojechał i nie przeżył i Lary tak trochę na każdej misji byłem i komuś zależało, żebym gdzieś pojechał i niekoniecznie wiązało się to z dużymi szansami na przeżycie, więc to tak trochę... Ja myślę, że jeżeli jesteście bardzo przeciwko podróży w to wyznaczone miejsce, to możemy się po prostu podzielić. Ja pojadę, Lary pojedzie, Jonathan, nie wiem, czy ty też, tak? Cześć, pojadę. Angela i Sofia, jeżeli chcecie, możecie zostać tutaj i w dalszym ciągu wertować te dokumenty w poszukiwaniu jakichś dodatkowych poszlak. Czy nie, no jak wyjedziecie, to ja jadę z wami, po prostu Możecie też mam wertować dokumenty swoje w obawy, samochodzie. którymi się też dzielę. Mhm. Spokojnie, Ja nie jestem od tego, przekonana. żeby nic ci się nie stało. Ja jestem naukowcem, jestem antropologiem, ja mam tu tyle materiału i tyle w ogóle mi się zaczyna rzeczy ze sobą łączyć i mam tyle pytań w głowie, że chcę po prostu dokładnie sprawdzić te dokumenty, zastanowić się nad W furgonetce może nad nie tym będzie człowiekiem, wygodnie, ale z nad jego tyłu jest motywami. odpowiednia ilość miejsca, żeby te dokumenty wertować. Tylko, że no Ja stracisz chyba po jednak prostu. zostanę. Okej. Ja chyba jednak zostanę. No dobra, wrócimy po ciebie w takim razie. Mhm. 4 godziny w jedną stronę, Okej. myślę, że tak za 2 godziny przynajmniej zejdzie nam na przeszukiwaniu tego lokum, przynajmniej. Także wrócimy jutro, nie wiem, o- po południu. O ile to nie jest wielka Hawira.
Myślę, że może wrócimy w porze obiadowej, bo nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, Sean, jak już tam dojedziemy i to raczej jest totalne zadupie, to warto byłoby jednak się zdrzemnąć te 3-4 godziny, bo wtedy lepiej będzie nam się obserwować, nie będziemy aż tak strasznie zmęczeni. To prawda. Znudzeni. To prawda, ale ja myślałem, że jeżeli ja poprowadzę, to wy będziecie się w stanie zdrzemnąć przynajmniej troszeczkę w podróży. To dalej daje nam 3-4 godziny snu, to będzie mało jak na organizm. Poza tym ty będziesz zmęczony. Larry by się na pewno nie zgodził. A Larry wyciąga Larry jest żołnierzem, ze przepraszam swojego najmocniej. plecaka takie te tabletki, te cukierki kofeinowe, nie? Takie z tych zestawów. Ja myślałam, że masz Dobra. coś lepszego, nie tylko cukierki kofeinowe. I są Jaka takie, ciekawa- wiesz, fiolki z kofeiną w płynie, jak coś, czasami kurde. sprzedawane. Słuchaj, panzer czekoladę nie jest wskazane. Lary, a masz w razie czego środki morfiny przy sobie? Na A- uspokojenie bólu? Czekaj, ja mam chyba apteczkę całą. Torba ratownika medycznego. O, Więc myślę, że tam jest. no tak, może się przydać, a nie musi. Nawet jeżeli nie morfina, to coś Weźcie sobie morfinopodobnego. sole trzeźwiące. No to jedźmy. W takim Na razie. ukojenie Nie ma nerwów. czasu do stracenia. Czyli mam rozumieć, że Sofia została, a reszta pojechała. Czyli de facto, Sofia, ty zostałaś z tymi dokumentami wszystkimi, tak? Motel tym, tak. Bo nie było jeszcze I horroru, w aparatem. którym to byłby zły pomysł. O, trochę nie jestem jakoś szczególnie zdziwiona tym, że wszyscy mnie zostawiacie, ale okej, jestem z tym na okej. Nie no. Chcę zostać, nie chcę Nic jechać. ci nie grozi. Mam swoje zabawki i mam co robić. Mam swoje kroki. Okej. No to jedziemy. Powodzenia i wróćcie w miarę szybko. Mhm. Nie liczcie na obiad. Nie będę nic gotować. O. No dobra, to Pytanie, czy to, że Sofia została, to ma jakieś znaczenie w kontekście fabuły, nie? Bo wyszła. Nie. Okej. Domek oddalony jest o kilka godzin jazdy autem od mieszkania Clyda Baumana. Chodź. Chyba nie mam wyjścia, muszę pojechać, bo zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Będzie imba. No, czyli mówię, ostatkiem sił, my już jesteśmy w furgonetce, zapalony silnik, Sofia wybiega. Dobra, jednak jadę z wami, nie chcę tu zostać sama. Będę się kiepsko czuła. To jeszcze raz. W takim razie, czyli mam rozumieć, że jednak wszyscy jedziecie, tak? Zmiana zdania. Mówię, dokumenty można z tyłu furgonetki spokojnie przeglądać. Średnio komfortowe, ale... Będzie trochę czasu. Nie, Dobra, chyba więc- wystarczy już tego przeglądania. Więc domek oddalony jest o kilka godzin jazdy autem od mieszkania Clyda Baumana. Choć można do niego dotrzeć bez większych przeszkód, ostatnie kilka mil należy przebyć bocznymi drogami, co przy niesprzyjającej pogodzie, jaka wam się przytrafiła po drodze, sprawia, że nie jedziecie zbyt szybko. W końcu jednak docieracie pod wskazany adres. Pokaż tą posiadłość szaleństwa. To pokazałem wam. Ładna góralska chata. Ładna. Parterowy domek jest w całości zbudowany z drewna i okryty drewnianym sidingiem, nadający mu wygląd chatki z Bali. Co robić? No to podchodzimy. Właśnie, to jest w zabudowie jakiejś, czy osobno stoi? Nie, to jest całkiem osobno stojący dom, otoczony niedużym, kiedyś białawym płotkiem, teraz już bardziej nieokreślonego koloru, zarośnięty, zachwaszczony trawnik. A są Bo jakieś możemy- zabudowania wokół? Jakby w najbliższej okolicy co najmniej kilkuset metrów nie widać żadnych. Aha, okej. To podjeżdżamy pod nam podwórko, myślę. Gdzieś tam z tyłu domu rysuje się taki zarys zagajnika, kilkaset dobrych metrów za posiadłością rysuje się jakiś zagajnik. Okej, no No nie ma moje tu oczy. samochodów, nie ma tu żadnych, nie wiem. Nie. No to nie ma co się kryć, bo jakby nasza furgonetka i tak zostanie zauważona. Tak. Tak. Dokładnie. Ewentualnie możemy, jeżeli jest opcja zaparkowania w takim miejscu, nie wiem, żeby ją za drzewami jakoś ukryć, w okolicy drzew czy coś takiego, no to ja bym zaparkował w takim miejscu, żeby się nie rzucała w oczy, jeżeli ktoś będzie się będzie przejeżdżał. Można otworzyć bramę na podjazd i na przykład Może za domem postawić zaparkować. za domem na przykład. Okej, no. O, Ogólnie jest ciemno, jasno, już tak świta, czy jest jeszcze noc? No jeżeli wyjechaliście o tej 12, no to jest 4 rano, no to już tak w miarę świta. Nie? Aha, Powoli, okej, taki dobra. przedświt. Dobra, to ja wyskoczę, otworzę bramę i jak Sean wjedzie na tą posesję, to zamknę bramę za nami. No dobra, to tylko ostrożnie. zajeżdżacie na tyły posiadłości Baumana i widzicie, że oprócz samego domu to jeszcze z tyłu stoi taki wychodek w jednej części podwórka, a w drugiej części stoi szopa. No, mamy sporo do przeszukania. No, trochę tak.
tak. Od czego tak, zaczniemy? No to Ja może zacznę od tego, Chopin. że skoczę do wychodka, bo mi się siku chce. Tylko żeby cię coś nie zjadło. Uważaj na aligatory. Mam, A nie, czekaj, to z mam kanalizacji. pistolet w razie czego. No. Ja idę się rozejrzeć w terenie. A propos pistoletu, to tak na wszelki wypadek Larry tak trochę, żeby może trochę sobie też pewności dodać, ale też wyciąga z tego plecaka survivalowego taką aluminiową skrzyneczkę, otwiera ją i wyciąga pistolet maszynowy na takiej tej slingu tym takim i chowa go pod skóraną swoją kurtkę. Tak, MP5, tak. Tak. Będzie 90. Larry, przestań, bo mnie troszkę zestresowałeś tym gnatem. Spoko, to tak wiesz, na wszelki wypadek. Ubezpieczony zawsze bezpieczny. Tak jest, Jonathan. Święte słowa. No co, ja bym przeszedł się do Chopina, zobaczyć co tam mają. Dobra, ty byś się przeszedł do szopy. Wiesz A co? to martwy koń. Nie, szopa jest zwykłą szopą na narzędzia, ale co ci bardziej zaciekawia, na podłodze szopy poza narzędziami stoi 20 jednakowo wyglądających karnistrów z benzyną. Tak jakby ktoś... Ej, chyba ktoś coś chciał tutaj podpalić mocno. Tak, to jest taka sugestia od MG, żeby to wszystko spalić w pizdu. Dokładnie. Chodźcie, pokażę wam coś. Co tam znalazłeś? Takie tam 20 Larry tak karnistrów. zagląda, widzi te karnisy, tak nie, to on chciał kapitol podpalić? Nie, myślę, że to wszystko tutaj chciał zjadać. Myślę, że mniej by wystarczyło. To co, najpierw sprawdzamy szopę? No, To ja się jest- bardziej przeszukaj. To jest właśnie, jesteś... Aha, A. no ale tak dokładniej przeszukać, czy coś tu jeszcze się rzuca w oczy może. Oprócz karnistrów. To zabieracie się za przeszukiwanie szopy. Ktoś coś jeszcze robi oprócz tego? Bo Sofia... No, ja jestem w wychodku, więc tak. Wiesz co, jakby- wychodek jak do niego wchodzisz, no to widzisz, że ostatni raz ktoś musiał z niego korzystać wiele miesięcy temu i jest to taka też drewniana klitka, gdzie widzisz, że tam gdzieś pod spodem musiał być wykopany chyba spory dół. No Może tam być szambo potem? Raczej na pewno tu jest szambo. Znaczy tu w Tylko wychodku pytanie, na czy pewno pod jest, wychodkiem? na pewno jest pod jakiś całym- dół pod... Co właściwie cię dziwi, bo dlaczego w domku wiejskim, który wygląda na to, że jest podpięty bo jest przy głównej drodze jakby, znaczy do głównej drodze, to nie jest taka główna droga w sensie asfaltowa, tylko taka bardziej wiejska droga, ale jest to jakby jednak droga biegnąca gdzieś tam między jakimiś miejscowościami, nie jakaś totalny taki wypizdów, to widziałeś słupy elektryczne, że biegną tędy, więc na pewno dom jest podłączony do elektryfikacji. Prawdopodobnie powinien mieć jakiś system kanalizacyjny, więc powinien mieć jakiś zbiornik na szambo, to po co tu wychodek? Mając latarkę, mogę tam poświecić w dół, żeby zobaczyć, tak, zrobić inspekt. To wygląda na faktyczny wychodek, nieużywany praktycznie w ogóle, ale wychodek z wykopanym gdzieś tam jakimś dołem pod nim, który ma zbierać nieczystości. Być może tam gdzieś na jego spodzie gdzieś coś może leży, ale wolisz się na tym jakoś bliżej nie zastanawiać, ale nic poza tym ciekawego nie rzuca ci się w... Generalnie załatwiam swoją potrzebę, wychodzę i tak krzyczę, krzyczę nie, ale tak wracam do reszty ekipy, która jest w szopie i pytam, czy ktoś by chyba- chciał pogrzebać w gównie. Mówiłeś, że idziesz siku. Sofia, No ale zastanów się, no. Sofia, Okej. Sofia, ty mówisz... Jak No. coś, Moja ja antropologiczna inwestyguję ciekawość, w parter. Jeszcze raz co? Bo się wcięłyście się w zdanie, bo nie zrozumiałem. Proszę. Jak coś, ja po prostu inwestyguję parter, nie mamy tam z nimi. Także zawołajmy jak coś. Parter, tak? Mhm. Okej, dobra. Ja sobie chodzę po terenie. To... Pytanie, jak tam weszłaś, jak Larry ma klucz. Mogłem No dać, Ale ale... obchodzę dom dookoła. Ale nie, Angela też tak chciała. Mogę jej dać klucz, także... No to... Nic nie masz tego klucza po prostu, okej? Sofia, rzuć mi na searcha w takim razie. Co? Rzuć na search. Zobaczmy jakie łomba tutaj robił Cloud. A dlaczego na proof? Chyba pomyliła. Przycisk, klikasz na search. Tak zrobiłam. To masz skina, pani koleżanko. Czy to jest P? Nie, to nie jest P chyba. Okej, więc przechodzisz się w koło domu, nic specjalnego ci się nie rzuca w oczy. Trawniki zarośnięte, dawno niestrzyżone, jakieś stare klomby po kwiatach, które dawno zdechły. Śladów dawno chyba właściciel tutaj nie przyjeżdżał i się nie opiekował obejściem. Czy coś mnie intryguje, coś przykuwa moją uwagę? Czy mogę czuć jakąś, nie wiem, złą energię albo jakąś obecność czegoś? Mogę się czuć tam tak nie do końca dobrze? Tak, to na pewno. Czujesz się jakoś tutaj ten spokój, ta cisza, jakoś tak, jest jakaś taka, atmosfera jest jakaś gęsta, mimo tego, że jest niby wieś i teoretycznie świeże powietrze, świeższe niż w mieście i tak dalej, ale coś pod skórą ci tu nie gra. Zauważam śmierdzi?
Przepraszam, bo nie mogę. Coś tutaj śmierdzi, tak. W pewnym sensie. Ostatnio w toalecie był Sean. I zarzekał się, że idzie siku, a potem przychodzi, że chcecie pogrzebać w gównie i tak. Proszę, zjebałeś mnie. Tak O koleś Jezu. ma fantazję. Jakieś nietypowe podobania. Tak, dobrze, że nie... O Dobrze, tyle godzin na nogach. Dobrze, że nie wyskoczył. Czy Słysząc ktoś to, co tutaj Larry lubi powiedział, skat, tak? słysząc to, co Larry powiedział, Sean tylko komentuje, to tylko świadczy o twojej infantylności. W tym momencie Larry przeładowuje MP5. Też powiedziałeś? Jak tak szybnie padnij. A ja zaczynam wywód. Infantylność, czyli i tak dalej, i tak dalej. A Larry podchodzi do skrzyneczki, wyciąga granat odłamkowy, wyciąga zawleczkę, rzuca Seanowi i trzymaj, tak? Panowie, proszę tu nie szczerać, bo mamy 20 karnistrów przy sobie. To może później tak. Chłopaki, nie jesteśmy w przedszkolu, no weź. I nie ja zacząłem. Dobra, czy w shopie nic nie ma ciekawego oprócz tych benzyniaków? No, jakieś tam narzędzia ogrodnicze, takie rzeczy, wiesz, takie narzędzia pomocne przy pilnowaniu obejścia, ale raczej też chyba za bardzo nikt korzysta. No to co? Chodźmy do domciu. Chodzi na to, że domek. Chodźmy do domciu, ale tam poszła wcześniej Angela, tak? Wzięła klucz od Larego, czy nie wzięła? Wzięła. W jakiś sposób ten klucz znalazł się w jej posiadaniu. Cóż ci mogę Zręczne rzec? palce. Tak. Możesz mi opisać, co znajduję po wejściu. A jakbyś rzucił mapkę, to w ogóle byłoby fantastycznie. No nie mam mapki akurat tego mieszczenia, bo nie zrobili, a ja nie miałem czasu na robienie mapki. Natomiast mogę wam tak w skrócie rzec, żeby też nie przedłużać, że na dom składa się łazienka, sypialnia, salon, kilka schowków, kuchnia, ogrzewanie zapewnia tutaj zajmujący niemal całą ścianę kominek w jednym z pomieszczeń, woda czerpana jest ze studni za pomocą starej pompy elektrycznej. I pytanie, czego chcecie szukać? Gdzie? Jesteś okej, żeby przyspieszyć w ogóle searcha, żeby nie tracić na to zbyt. No to myślę, że przeszukujemy już całą grupą każde pomieszczenie po kolei w poszukiwaniu czegoś, co albo należałoby kiedyś do Delty Green, albo jest dowodem na to, że Bauman zbierał dowody przeciwko Delcie Green, albo że Delta Green w jakim zaszkodziła, takie wokół tego się kręcimy. Raczej. Dobra, więc tak, kto ma najwyższego z searcha? No nie. No Ja nie. chyba miałem 50. Tak, nie? tak, Sean miał coś. Sean miał 50. To Sean, rzuć na searcha. Nic nie znalazło, siedzimy. A Ja nie nie mam można to dzisiaj forsować? szczęścia w rolach. A nie można tutaj forsować? Nie można. Na komicie, czyli wycieczka po prostu się udała. Dobra, to niech rzuci ktoś kolejny. Wszyscy. Ja se rzucę. No niech wszyscy Właśnie, bo w sumie każdy przeszukuje, to może ktoś coś... A może w ogóle pominiemy rolę, tylko po prostu uznamy, że coś O, znaleźliśmy. Hehe, 6-9, nie udało mi się. Nice. Znaczy, z drugiej Jakby strony Foundry wszyscy nie zdecydowanie znaliśmy. nie chce, żebyśmy coś znaleźli. No Tak. nie. Nie, no po Foundry prostu nam stracicie na tym trochę po prostu Spadek? czasu więcej, Nie nie? sądzę. Okej. Ponieważ domek był całkiem spory, mimo tego, że parterowy, to jego przeszukanie troszkę wam zajęło. Myślę, że jakieś 4 godziny wam zajęło takiego skrzętnego szukania. I w końcu Angela, przeszukująca sypialnię Clyda Baumana, znajdujesz skrytkę pod łóżkiem, pod podłogą drewnianą, taka klapa, która się tam otwiera, przykryta jakimś dywanikiem, i w tej klapie znajduje się, co powinno się spodobać, Panowie, Laremu, nie? panowie, Idę, co tam masz? duże, kwadratowe, ciężkie, metalowe. A wyciągam z kieszeni kluczyk do tej skrzynki i chcesz czynić honory? Mogę. No, to otwierajmy. No to Atom bomba. Niebieska skrzynia, znaczy zielona skrzynia wojskowa, pamiętająca czasy jeszcze z pewnością wojny w Wietnamie, zawiera całe mnóstwo skarbów, za które wierchuszka, która zleciła wam zadanie, prawdopodobnie rzuci wam dodatkową premię, a może nawet 2, ponieważ znajduje się to całe mnóstwo rzeczy, za które
organizacja Delta Green mogłaby, nawet jeżeli nie w całości, to przynajmniej w wielu komórkach zostać jak się nazywa? Zdekonspirowana i mogłyby się nią zająć inne federalne agencje, CIA, NSA, które chciałyby dokopać organizację, która została zdelegalizowana w roku 68. Mianowicie są tu zarówno jakieś szpule magnetofonowe opatrzone etykietami dowodów FBI, datowane od 15, znaczy od numerów 15 do 72 i prawdopodobnie są to jakieś zeznania albo jakieś materiały wyciągnięte z archiwum FBI. Kolejnym skarbem jest pudełko z garniturem, który równiutko poskładany jest, umieszczony w nim i jest zakrwawiony cały. Ciekawe, czyja to krew i czy należała do Clyde'a Baumana. Inną rzeczą jest kopia dysertacji doktorskiej pod tytułem Podniebne diabły, archetypowe postacie w mitach rdzennych ludów Ameryki. 3 granaty z gazem łzawiącym gdzieś tam schowane, ale za tą produkcji tak sprzed 20 lat, więc ich używanie może być ryzykowne. Duży żelazny nóż, pochodzenia raczej nie współczesnego. Tutaj jakieś umiejętności dr Sophie mogłyby się przydać do jego jakiejś wstępikacji. Niepozornie wyglądający skórzany woreczek z sierścią, zębami i piórami. Tutaj też trzeba było to oddać do analizy, żeby dowiedzieć się, co to jest. Szklana kula o średnicy około 3 cm, która kiedy tylko zbliżyła się do czegoś metalowego, do tego się przypiła, czyli wykazuje jakieś silne właściwości elektromagnetyczne, tak? I pokaźny plik dokumentów na temat argentyńskiej firmy Ventaja Corporation, znanej też jako Venta, co oznacza przewagę. Obejmuje lata 65 do 60. Ogólnie całe dużo rzeczy agencyjno-militarno. Czy jesteśmy w stanie gdzieś odtworzyć kilka tych kasonowych? Rzuć na szczęście. Larry nic nie mówi, tylko patrzy się na Angelę takim wzrokiem. A nie mówiłem? Na takim czarnym paseczku. Takie nie za zauważalne. Niestety w domu tego Baumana nie ma takiego magnetofonu, który mógłby odtworzyć te materiały. Nie masz pojęcia, co tu na nim może być. Może być wszystko i nic. Ja mogę mieć coś ze sobą tak jak... Test szczęścia. Ej, ale to naprawdę są duże skarby. Tak. Poszukajmy czegoś drugim. Może ma jeszcze jedną taką skrzynkę. Nie, raczej ma tutaj wszystko. Może poza jakikami. Fajnie byłoby się dowiedzieć, co jest w setach. No niestety, Sofio, akurat magnetofonu do tworzenia takich nie przewidziałeś, żeby zabrać. Gdzieś ci twój zmysł tego nie... Nie interesuje ten nóż, ale to może być tylko zwykły nóż myśliwski, taki wielki. Ja sobie przygarnę jeszcze magiczną kulę po oglądu. Masz fizykę? Masz fizykę, Angela? Pytasz astronoma, czy ma fizykę? Poczekajcie z przygarnianiem tych przedmiotów. Najpierw ściągnijmy odciski palców. Zasadniczo nawet nie wiem, gdzie by była tutaj nauka fizyczna, wiesz? Na dole w skillsach dodana jako nauka. Dlaczego mam więcej chemii niż fizyki, jak tu ustawiałeś tą kartę? Ja tylko przeklepałem z tego. Sensu. Ze startera. No ale mam coś. Fizykę masz 30, chemię 50. Bez. No trochę dla astrofizyka. Okay. Albo się uda, albo nie uda. Takie 50-50. To wiesz co, Rzuć na poczytalność w takim razie jeszcze. Gdzie to jest na tej karcie? Sanity. Willpower? Nie, obok Willpower, Sanity. Na samej górze, no. No, sukces. Okej, więc zdajesz sobie sprawę, przyglądając się tej kuli, jakby rozważając jej właściwości magnetyczne, że żadne znane ci jakby urządzenia, czy żadne znane ci materiały jakby uformowane w ten kształt i z tego, czy to ze Cthulhu Grey Wolf, nie, to Delta Green, która jest trochę podobna, bo ma jakby rodowód w zewie, ale potem trochę przeszła, że zdajesz sobie sprawę, że to nie może być nic, co ludzka technologia mogłaby... Przynajmniej ta ci znana, nie? Ma zbyt Tyle, to ja wywnioskowałam jako gracz, obserwując tylko i wyłącznie to, co mi opisuje. Ja się zainteresowałem tym nożem. Wiesz co, nóż? Masz archeologię? Archeologia... Nie. No to mogę ci powiedzieć tyle, że na pewno nie wygląda jak coś współcześnie wyprodukowanego. Raczej jak jakiś eksponat muzealny prędzej. Ale czemu, żeby na to rzuciła nasza pani doktor antropolog? Zofia? Ja już przeglądam woreczek. Aha. Woreczek przeglądasz? I czytam sobie ten doktorat, o tych stworach. To woreczek, rzuć mi na antropologię, to ci powiem. Bo co tam jeszcze było? Tam były sierść i co? Na archeologię czy na anatomię? Na antropologię. W woreczku był sierść, jakieś zęby, pazury, coś takiego, pióra, tak? Mhm.
Wow, fajnie, ładnie się... No to mogę ci powiedzieć tak, że zęby na pewno są ludzkie i prawdopodobnie są zębami mlecznymi jakiegoś niemowlęcia. Pióra prawdopodobnie należą do 2 gatunków różnych ptaków, a sierść, no cię tutaj ciężko powiedzieć. Czy ja mogę rzucić Ale okiem biologa? ten zestaw składników sugeruje ci, że mogły być używane w praktykach okultystycznych. No tak. No to fajnie. A ty na co rzucałeś teraz? Nie. Chciałbym przyjrzeć się temu garniturowi, bo tam mówi, że jest krew, nie? Mhm. Tylko nie za bardzo się znam na tym, żeby mógł określić, jak bardzo... Znaczy na pewno to już jest krew zakrzepła gdzieś na pewno dawno temu, no bo cały garnitur, te plamy z krwi są czarne. Ale to raczej jest garnitur Denata, tak? Znaczy to jest męski garnitur na pewno, więc raczej być może należą do Clyde'a Baumana, No to właśnie chciałbym... Ubieram te rękawiczki i chciałbym zobaczyć, do kogo przynależą, czy coś takiego. Znaczy nie da się tego stwierdzić bez badań DNA. Aha. Nie ma jakiejś wszczywki? Czasami w garniturach No są właśnie, czasami są jakieś takie... inicjały. Nie. Nic. Zwykły prosty garnitur czarny, podobny do tego, jak używają agenci BI. Znaczy jakaś tanio hamasowa produkcja. Kurde, brakuje mi pewnie... Ja mam pytanie do kolegów. Tak? Może moja koleżanka naukowczyni to zrozumie i gdzieś tam może mnie wesprze, to mam taką świadomość. Natomiast mam pytanie do was, na ile jesteście otwarci na szukanie pewnych wskazówek w sposób niezbyt oczywisty? Jesteśmy w Delcie Green. To wszystko jest nieoczywiste. Zanim odpowiem ci na to pytanie, to jakbyś mogła... Daj kozioł. Proszę bardzo. Żuraw, czy mogę stestować okultyzmem, jak łączy się futro jakiegoś futrzaka, pióra 2 różnych rodzajów ptaków i z zębem niemowlęcia? Nawet nie musisz... Ile jeszcze masz tego okultyzmu? Dużo. Dużo? To Nie, znaczy. 80. Mam tak 70. Wiesz co, do tego rodzaju składniki zwierzęce, czy też składniki ludzkie, takie jak rzeczy są używane w wielu różnych rytuałach okultystycznych, większość związana z tak zwaną czarną magią, czasami magią też nekromantyczną, czy tam praktykami nekromantycznymi. Bez dokładnego rozpoznania, co to są czyja to jest sierść, jakie to są pióra, jakiego konkretnie ptaka, ciężko zawęzić jakby pole poszukiwań do konkretnych zaklęć, czy do konkretnych rytuałów, nie? Czy ja mogę właśnie z racji tego, że mam trochę biologii, mógłbym rzucić okiem na tę piórę? A ile masz tej biologii? 60%. Dobra, to rzuć na biologię w stosunku do pióra. Jeżeli chodzi natomiast o sierść, no to z biologią na poziomie 60 jesteś w stanie stwierdzić, że jest to sierść czarnego niedźwiedzia. O kurde, ale mówię o sierści, że to jest sierść czarnego niedźwiedzia. Natomiast piór nie rozpoznaje. No nie, akurat z piórami mógłbym mieć ciężko. Chyba, że jakbym posiedział nad tym dłużej, no to może bym zgadł w końcu. Ale no, sierść należy ewidentnie do niedźwiedzia. Okej, mogę się w takim pasugerować. 2/3 prędzej, to już by sugerowało bardziej pójście w kierunku praktyk nekromantyczno-animistycznych. Odrodzenia człowieka w zwierzę. Próby wskrzeszenia człowieka, odrodzenia człowieka, przemiany, przeniesienia jaźni na przykład, prób różnych, tak. Nie wiem, jakimi metodami się robią, natomiast byłabym bardzo ostrożna z badaniem dalszym. No tak, szczególnie w tym miejscu. No, może odkrywać coś więcej. Powstaje tu pytanie, czy Clyde Bauman trzymał to jako dowód na okultystyczne powiązania Delty Green, czy też po prostu wykorzystywał wiedzę zdobytą jako agent Delty Green do swoich celów. Badania DNA mogły również wskazywać na samego Clyde'a Baumana, który po prostu z jakiegoś powodu miał dalej swoje mleczaki, bo czasami ludzie zachowują takie rzeczy i ogarnął, że może się odrodzić jako jakiś zwierzę. Tu się wtrącę, mało prawdopodobne. Mleczaki się rozpadają, nie byłyby w całości. To mogą być mleczaki, jeżeli w ogóle powiązane jakoś z nim, to jego wnuczki. Natomiast mleczaki dorosłego mężczyzny, dojrzałego, to już by się rozpadły na milion kawałków czasu. Czyli tak, a nie, no ja jestem nie wskazuje nic na to, że on wiedział, co z tym zrobić. Po prostu mógł trzymać te rzeczy tak. Znaczy te taśmy pewnie by coś powiedziały, ale no chyba... Nie mamy rzeczy do odsłuchania. Tak, ale chodzi mi o to, że... Według mnie on po prostu się z tym spotkał, ale... I co? Znaleźliśmy ale te... spotkał się, ale nie potrafił tego... Zrozumieć? Nie potrafił tego zrozumieć, nie potrafił tego zbadać. Albo wykorzystać. Chciał, żeby ktoś może nie z nas konkretnie, ale... Albo wykorzystał i potem wynikły z tego jakieś komplikacje. Ale mówię, to już takie gdybanie, a mówię, w tym momencie znaleźliśmy to, czego szukaliśmy w zasadzie, więc... Albo może wykorzystał i potem te skutki tego czegoś wykorzystania spowodowały, że skończysz tak jak skończył.
No też bym cię schylał do tej teorii, że to... Czy przeszukiwaliśmy już strych? Tu To nie było ma strychu, parterowe. dom jest Właśnie. parterowy. A piwnica... Jest biblioteczka. Nie ma nawet żadnego patio pod dachem. To widziałam Nie. po arcie, że dach jest raczej skośny, więc... No, A, tak, Wiesz, taki. ale to obrazek generowany przez AI. A czy jakby, nie wiem, oficjalnie, czy jest, był o opisie domu jakby zejście do piwnicy na przykład? Bo nie pamiętam, nie wiem, czy dosłyszałem takie coś. Zejście do piwnicy? Nie było. Dobra, Może jest. ostatnie pytanie. Czy tutaj w tym domu znajdziemy lokację zbieżną z rysunkiem, który znaleźć ustawienie drzwi wobec siebie, okna obok, prawdopodobnie? Tak, jak najbardziej. Myślę, że prawdziwe miejsce, gdzie były dwie gwiazdy. Gwiazdy były zaznaczone. Tak, naklejone na tym rysunku. Też Okno, ja bym, okno wychodzące na tyły domu w kierunku lat. no ja bym bardziej te okno zbadał na tył domu, czy ten zagajnik. Może Oba też... okna tak naprawdę sprawdźmy, bo zasłony tego okna, gdzie potencjalnie stoi postać też. To znaczy to jedno okno było, tak? A z jednej strony była zasłona, z drugiej ta postać. Może jak popatrzymy, czy... Nie, bo to ja już za daleko wybiegam. Dobra, sprawdźmy to okno. Myślę, że Larry by podszedł i tak próbował coś wypatrzeć może w tym zagajniku. No okej, to rzuć na alertness. Sukces? Wiesz co, widzisz z okna spory kawałek podwórza, gdzieś tam dalej rysujący się zagajnik i bliżej zagadnika, bliżej końca posesji widzisz niewielkie zagłębienie w terenie. Wygląda jak kawałek odkrytego trawnika. Jakiś taki wykop, tak? Tak, jakby coś a la wykop. Aha. No. Słuchajcie, tylko musimy wyjść na zewnątrz. Znalazłeś? Tam jest jakiś wykop. Chyba już wiem, po co mu była łopata w samochodzie. I zaczynam mieć podejrzenia do tego, po co mu była lina do wspinaczki. I trochę żałuję, że jej nie zabrałem. To Nie co mam tutaj że... żadnej innej liny? Właśnie. Może linkę holowniczą samochodu może moglibyśmy wyciągnąć z furgonetki. Musi mieć na wyposażeniu? Dobra, ale na razie sprawdźmy, może spakujmy to, co mamy, spakujmy do samochodu. Zabierzmy tą skrzynkę, można ją zamknąć na razie i sprawdźmy ten zagajnik i te wykopy. Mhm. I myślę, że może Larry szedłby trochę z przodu i tak wstrzymywał resztę, żeby troszeczkę może z tyłu byli bardziej, jakieś tak parę kroków przynajmniej za nim. No, Angela się trzyma generalnie. Ona nie wyrywa się do przodu do jakichś zagrożeń. To też jest to, bo on nie jest waleczny. Wychodzicie z domu i idziecie w kierunku tego wykopu i okazuje się, że jest to odkopane wejście do zbiornika szamba, klapa, która została z niewiadomych powodów zamknięta na kłódkę. Taką potężną, żeliwną kłódkę. W ogóle jest to wszystko jest dosyć dziwne, bo zbiorniki szamba raczej w domach są ukryte pod ziemią i nie są odsłaniane. To jest raz, a na pewno też raczej nikt nie zamyka klap do tych zbiorników na kłódkę. Myślę, że przywołam resztę i tak tylko pokażę tą kłódkę, tą klapę. I w ogóle ten zbiornik jakiś na szambo wydaje się dosyć duży, jak na taki mały dom w sumie i nawet bardzo duży. Jedyne co Larry z siebie wykrzesi, to dlaczego mam wrażenie, że bardzo nie chcemy tego otwierać? Bo coś wyskoczy? Tam pływa bardzo dużo gówna, więc bardzo nie chcę. Bo nie chcemy? Bo będzie śmierdzieć? Ja nie chcę. Może lepiej nie kuśmy losu. Może zgłosimy to do centrali i oni się tym zajmą. Myślę, że krążymy wokół, nie wiem, Czegoś. szukamy jakiejś tragedii, krążymy wokół poszlak, a tak naprawdę musimy szukać ewidentnych znaków i tego nie robimy. Zebraliśmy skrzynkę pełną dowodów, które mogłyby trochę rzucić światło na to, co tu się do cholery wyprawiało, ale Według mnie tam coś jest i nie powinniśmy tego otwierać. jestem bardzo za. Coś, co może nam zrobić krzywdę, po prostu. Coś, co mogło zrobić krzywdę? Nie wiem. Może ze sobą, nie wiem, nie. Za dużo myślimy. Za dużo grzebiemy. Teraz, że się stwierdzili, że za dużo grzebiemy? Jak ja od początku mówiłam, że jechanie tutaj może nie być najmądrzejsze. No tak, ale musieliśmy mieć jakiś namacalny dowód, potwierdzenie, żeby w ogóle kogokolwiek tutaj wysyłać, tak? A teraz... Ale teoretycznie to też jest część naszej pracy w agencji. Też prawda. To nie było nasze zadanie. I to też prawda. Myślę, że tutaj się zatrzymajmy, złożymy odpowiedni raport. Zabraliśmy klucz do tego domu. Myślę, że dzieci, Tak. rodzina się nawet do niego za bardzo nie dostanie, o ile w ogóle wiedzą o jego istnieniu. No raczej nie, jeżeli kupił go na fałszywy paszport, to myślę, że nikt nie wie o tym domku. Co dalej sobie agencja z tym zrobi? Duży jest ten wykop? Tak myślę, że może dałoby się go jakimiś gałęziami z tego zagajnika przykryć czy coś.
No, to musiałby się trochę napracować, bo tu jest takie kilka na kilka metrów szerokości. O kurde. Aż takie duże? No właśnie dlatego ten zbiornik na szambo jest taki dużo większy niż standardowo powinien być do takiej... Przerost formy nad treścią. Ciśnijmy się na usta, wdepnęliśmy w Nie słyszałem? Niezły gnój. Wepnęliśmy niezłe szambo. No. Co lepsze jeszcze mogę ci powiedzieć, jak się temu bardziej przyglądacie wam wszystkim, że właściwie wygląda na to, że ten zbiornik na szambo nie jest podłączony do kanalizacji. Aha, Już wywnioskowałam wcześniej. Jasne, więc teraz już wiemy, dlaczego wysłali 5 agentów. Coś to może być i to dość dużego. Czyli co, determinujemy, że w zbiorniku na szambo wcale nie ma odchodów, tylko jest jeszcze kolejna skrytka? Być może Klatka. skrytka? Właśnie, on bym bardziej to obstawiał. Na coś, co nie może wynaleźć tutaj. Jonatanie, podaję mu No. klucz. Czyn honory. A mamy klucz do tego? Chyba nie mamy. No właśnie. mamy. Właśnie, nie mamy klucza. Więc I lepiej, Znaczy, jakieś klucze były w domku tam. Na szczęście. lepiej to zostawmy tak, jak jest. No mówię, jakbyśmy uznali więcej szczegółów, ewentualnie jakbyśmy chcieli wyeliminować, jeżeli to jest jakieś zagrożenie, to musimy znać więcej szczegółów. Jedną rzecz wam chyba coś pominąłem. Chyba da. Tak, Oho. pominąłem jedną Oho. rzecz, którą chciałem wam pokazać, bo na skrzyni metalowej na wieku była koperta oznaczona logiem Delty zielonym trójkątem. W środku była notatka pisana ręką Clyda Baumana. Sorry, coś niech przeczyta. To może ja. Do wszystkich, których może to dotyczyć. Fakt, że czytasz tę wiadomość, może jedynie oznaczać, że umarłem, zostałem ubezwłasnowolniony bądź sparaliżowany, albo w inny sposób pozbawiony możliwości kierowania swoim działaniem, zanim zdołałem zebrać się na odwagę, by wypełnić moją ostatnią misję. W szopie za tym domkiem znajduje się około 20 galonów benzyny. Wlej ją całą do szamba obok domku i podpal. Nie zaglądaj do środka, bo nie wyjdzie ci to na zdrowie. Cokolwiek zrobisz, błagam, nie pozwól moim dzieciom zobaczyć szczątków. Przepraszam, niech Bóg mi wybaczy. Clyde Bauman. No to wracamy do szopy. Ty już postanowiłeś wypełniać jego misję, tak? Powiem tak, jako osoba, która kiedyś faktycznie nadziała się na rzeczy, których naprawdę nie chciała widzieć, ja popieram pomysł wypełnienia tego totalnie bez... Nie mam ochoty przechodzić po raz drugi tego, co sprawiło, że jestem... No, mój zmysł antropologa bardzo mnie kusi, żeby badać jeszcze tą sprawę, ale moje przeczucie i intuicja mówi mi, że albo to zostawiamy i przekazujemy dalej, albo wypełniamy misji Baumana i odjeżdżamy. No mówię, cały czas dla mnie wiemy za mało o... Nie, lepiej już nie Wiemy drążyć tematu. wystarczająco, żeby zaufać, że to, co tam jest. Bauman też nie bez powodu był w Delcie. No tak, to jest prawda, ale po prostu mówię, trochę wiem za mało, żeby podejmować takie drastyczne działania. Domek jest trochę na uboczu, przykrylibyśmy to jakoś może. Nikt nie bardzo wie o istnieniu tego domku. No i właśnie skorzystajmy z tego faktu. Wysadźmy to. Nie wiem, Nie miejmy żadnych skrupułów, żeby cokolwiek tam istnieje, żeby się doszczętnie spaliło. W raporcie nie ujmiemy o żadnym domku, powiemy, że szukaliśmy w mieszkaniu 3 razy. Ale nie, dlaczego? Możemy powiedzieć, że w domku znaleźliśmy jakieś tam dowody i wyeliminowaliśmy zagrożenie i tyle. I to też jest część naszej roboty. Za to Delta będzie mieć ci za złe i nawet możecie zdegradować. Nie, dlaczego? Albo- Naszym zadaniem jest eliminacja potencjalnych Albo czy- zagrożeń. Nie, Albo naszym zadaniem jest przeszukanie terenu i oddanie informacji Delcie. Delta zbiera informacje o rzeczach nadnaturalnych. Jeżeli informacje o tym, że coś jest w szambie, dojdzie do Delty, to Delta będzie chciała to zbadać. Delta też likwiduje zagrożenia, bo ona broni takiego... Tak, oni ale mają z tego misję nie obrony wypada. ludzkości przed zagrożeniami. Tak, jak naturalnymi. mnie rekrutowali, to mówili głównie o obronie ludzi przed... no mnie zastanawia. Zresztą on się tak jakoś podejrzanie nie Tak, odzywa. właśnie dokładnie chciałam to powiedzieć. To mi wyjąłeś, że on nas obserwuje i analizuje, słucha, sobie tutaj popija i tyle. I się nie odzywa. To jest w ogóle. dla mnie to jest Nie ma uczta. zdania. Właśnie dla mnie to jest uczta, taka, że tak powiem, burza mózgów tutaj, ocenianie waszych charakterów, analizowanie i tak dalej, więc ja stoję sobie na uboczu. Jestem zmęczony po podróży, bo przecież prowadziłem 4 godziny, więc wy nie powinniście mieć mi za złe albo oceniać mnie, że jakby nie ingeruję, nie wgłębiam się w te wszystkie wasze dyskusje. Jak powiesz, że palisz papierosa zabranego z mieszkania. Idź spać jak człowiek.
człowiek. Powiedz, że idziesz spać, a nie nas obserwujesz. Nie Nie, mam bo zdania. jakby jednak wszystkie te czynniki, które tutaj były poruszone, mnie za bardzo intrygują, ale na razie się nie odzywam i nic nie powiem. Dobra, ja bym powiedział, że tak, zgodnie z doktryną Armii Stanów Zjednoczonych uderzenie prewencyjne bym zastosował mimo wszystko. W momencie, w którym nawet nie, to trochę, w którym roku? 2005, tak? Mniej więcej akcja się dzieje, to na zasadzie Iraku podejrzenie, broni masowego rażenia, walić po pysku i tyle. Też bym był za tym, żeby to jednak mimo wszystko się tego pozbyć od razu i mieć to z głowy. Też taki trochę właśnie ta rozmowa z Angelą właśnie, że widzieliśmy różne rzeczy i bardzo mi się to, nie widzi mi się powtórka z tego, co przeżyłem. Po prostu tak trochę nawet może takiej hiperwentylacji przez moment do Lary takiej musi na chwilę odejść i udaje mu się to utrzymać może jakoś w rycach i myśleć o swoim piesku, No więc że za chwilę ma okazję, żeby szybko do niego wrócić, więc... Może jednak przynajmniej głosowanie, 3 do bo 2, no. ja mam z kolei kompletnie odmienne zdanie. Ja uważam, że co byście tutaj się znajduje, czy co można by tutaj zbadać, może pomóc mi życiowo, może dać odpowiedzi na pytania, które mam całe życie. Proszę dać ci odpowiedzi, których Właśnie muszę je uzyskać, bo nie zaznam nigdy spokoju i praktyka zen nie wystarczy, żeby poradzić sobie z traumami. zaufaj mi, Właśnie. Sofio, najgorszym, co można zrobić, zaleczać traumę i nie zaznasz spokoju. Wychodząc, dojdziesz, zauważysz, a być może twój umysł pojąć, że jest nawet Zupełnie No inne jeżeli poczucie. chodzi o leczenie traum, to słuchaj, to nie jest takie proste. Nie ma czegoś takiego jak leczenie traumy traumą. Każdy przypadek jest osobny, więc tutaj nie można mówić o tym w ten sposób. Natomiast są pewne czynniki, które wpływają na to, że można odrobinę poczuć się jakby bardziej trzeźwo w sytuacji, którą ma się w przeszłości, z którą się człowiek znalazł i z którą się człowiek musiał zmierzyć. Nie wiemy, co tam Angela, jest w środku. wyobraź sobie, że całe życie szukasz odpowiedzi na jakieś pytanie i dostajesz jakby niezbite dowody na to, że za chwilę może poznasz odpowiedź na to pytanie, albo pójdziesz za większością i nigdy już nigdy nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie. Ja mam właśnie takie teraz uczucie, że to jest dla mnie jakaś szansa. Nie tylko zdaję z naukowa, tego sprawę, ale ale osobista. dalej I dlatego przypomnij- osobiście uważam, że nie powinniśmy tego rozwalać, bo Tak. ja ci dalej informuję, że twoją zrób krzywdę i mówię ci to jak, jeżeli Aha. chcesz, wejdź tam, ale nie wchodzimy razem z tobą. Ja tutaj tak tylko wtrącę, że wyobrażam sobie właśnie, jak my tutaj dyskusja prowadzona, a Jonathan chlup z tą benzyną popierdziela z tej szopy. No mniej więcej tak Już też tam- widzę, no. Tak, i tam już powoli i trochę Lary mu tam trochę zaczyna pomagać to wlewać, no, nie wiem, przez Znaczy- jakiś otwór tam. No właśnie, no dobra, to jaka No właśnie, decyzja? widzę, że Bo my bardzo współpracujemy. jakie My się faktyczne... kłócimy, czy tam dyskutujemy, to ktoś trzeci natychmiast siada i już odpala auto. Albo siada i nosi benzynę. Współpraca, ale Ja, że tak powiem, w procesie decyzji nie uczestniczę, raczej stoję z boku i się przysłuchuję, ale tylko tak pytam Angeli, a skąd masz takie przekonanie, że to może być coś dokładnie. gorszego? Mam Ale skąd? w Delcie. Ja mam również doświadczenie w Delcie. Widać. Decyzja żuraw z mojej strony jest taka. Angela tam nie wejdzie i będzie totalnie na tym, żeby to podpalić, ale jeżeli Sofia będzie bardzo naciskać, zgodzi się, żeby ona weszła, doświadczyła tego, podpalić. co ma doświadczyć I wtedy to podpalimy. i to czy właśnie tak, to czy damy jej wyjść, czy zostanie podpalona, będzie uzależnione od tego, co się z samą Sofią stanie. Znaczy, Okej. ja zaczynam mieć takie, że to jest duży zbiornik i że nawet 20 galonów benzyny może nie wystarczyć. Ja niekoniecznie tam chcę wchodzić. Ja niekoniecznie chcę oglądać. Ja może chcę po prostu mieć jakiś dowód, dokument. Ja nie chcę ślepo zaufać notatce Baumana. Bez jakiegokolwiek sprawdzenia, o czym w ogóle on pisał. Za dużo jest takich elementów, które się nie dadzą wyjaśnić w sposób naukowy. I zniszczenie być może jedynego dowodu, który łączy te wszystkie rzeczy, taki właśnie bezrefleksyjny, no, nigdzie nas nie zaprowadzi, przynajmniej mnie. Jak długo jesteś w Delcie, że dalej oczekujesz dowodów Sprawdzę. naukowych w sprawach, którymi Delta... W dalszym ciągu to, co istnieje, można zdefiniować w jakiś sposób, określić. Ale
Rozmawiajcie, jak chcecie. Ja swoje zdanie wyraziłam. Ja wrócę do furgonetki. Przepraszam, jestem zmęczona, jest 7 rano. Zwykle o tej godzinie schodzę z obserwacji i idę spać. I tylko Jonathan w międzyczasie chlub. Tak. Jak dawno nie mamy klucza do tego. Znaczy może stałe, bo właśnie nie wiem, czy tam jest jakiś otwór, jakiś lejek, czy coś, jakaś dziura w tej klapie, czy coś. Nie, to jest taka zwykła metalowa klapa, trzeba by było ją otworzyć. i Ale mamy dopiero klucz. Wtedy... No, jak Czyli i tak trzeba to otworzyć. Więc jaka decyzja? Otwieracie, wlewacie benzynę w jakiś sposób i podpalacie, czy Ale zostawiacie i odjeżdżacie, czy co robicie z tym? Ja się wstrzymuję od głosu, żeby nie było równo. No najłatwiej, nie? Nie, no chwila, moment. Jonathan wyraził swoją opinię. Tak, Jonathan wyraził swoją opinię, że jest gotów to zniszczyć, Angela też, i ja w zasadzie też, znaczy Larry, tak? Czyli jest 3 głosy na zniszczenie. Ale to i tak musicie to otworzyć, więc dlaczego nie mogę zrobić jednego? Czy my- Pisał tylko o tym, że nie chcę, żeby dzieci to zobaczyły. To Nie możemy pisał, że... wrzucić tam jakąś latarkę, chyba najlepiej latarkę, można poświęcić latarkę, parę dolców kosztuje, żeby ewentualnie rozświetliło, co jest w środku. Uchylimy to na tyle, żeby Możesz dało też się mieć tam... ewentualnie flary w swoim sprzęcie wojskowym, to też. Flary i szambo jakoś mi się średnio widzą, żebyśmy... No, a benzyna i szambo? Z orbity, nie? A benzyna i szambo? No też racja w sumie. Taka shit story. Shitstorm, no tak. No w ogóle to jest karkołomne przedsięwzięcie. Dobra, Larry, otwieraj to, wlewamy tą benzynę. chwila. Ale z new kompromisów, to ma być... Otwieraj. Dobra, to otwieram, zajrzymy do chwilę, tego. moment. No. Chcesz to całe otworzyć? Nie uchylimy, poświecimy, Nie, otwórz zobaczymy, to co się- całe, no. Dobra, to Będziemy wlewać Larry. benzynę. Dobra, A Larry. w tym czasie możesz zajrzeć. Dobra. Ja również zajrzę. Larry. Nie 3 głowy. Larry. Jak to otwierasz, proszę? No, wracam do tego domku i szukam klucza, myślę. Dobra, no to Mówisz, że są spoko. znalezienie klucza to No. nie jest problemem, bo klucz tam jest do No, kłódki, no. jest z innymi kluczami do shopy, do domu jakimiś, więc to nie jest problem. Wracasz do tej klapy i co robisz? Jezu, mam strasznie głupi pomysł, ale pukam w to wieko metalowe, w tą klapę i nasłuchuję. Tak, Odpowiada ci dość taki tępy, głuchy odgłos, nawet bez echa, tak jakby coś jeszcze pod tą klapą było. Druga klapa? Wiesz, Sean, a możesz mi trochę pomóc? Jak ci mogę pomóc? Ty otworzysz klapę, a ja będę w pogotowiu i tak przygotuję ten swój pistolet maszynowy. Tak na wszelki wypadek. No dobra, no. Wiesz, dobra. jakoś wojskowy instynkt. No to daj klucz. Daję ci klucz, wyciągam spod kurtki tą MP5 i odbezpieczam i mierzę w klapę. Oczywiście tak staję, żeby nikogo ze swoich przypadkiem nie postrzelić. No dobra, ja otwieram kłódkę i unoszę tą klapę, nie wiem jak ona jest ciężka. No dosyć ciężka, bo dosyć gruby kawał blachy. Unosi się do góry i pod spodem widzicie jakby niewielkie wgłębienie i taką właściwą klapę od szamba. Okej, no to da się ją otworzyć? Znaczy to ją można tak zdjąć, tak trzeba by było... Okej, to jest taka jakby no... No. Okej, kolejna klapa. Zobaczymy, czy pod spodem będzie kolejna. Biorę i podnoszę. Bierzesz i podnosisz ją. Głębi zieje czerń. Larry, w tym drobnym kręgu światła pokazuje ci się coś. Spogląda na ciebie błyskającymi w mroku oczami. Clyde, to ty? Co robisz? Clyde, kochanie, to ty? O skurczyn. I tak szeptem w stronę Sofii. Czy to jest jego żona? No z dossier, które czytaliście, wynika, że jego żona zmarła w 2002 roku. No tak, ale jeżeli odwalał praktyki nekromanckie... Clyde, kochanie, wypuść mnie stąd! Czego mnie tu trzymasz? Clyde! To jego nowa miłość. Kurde, instynkt... Że lubi selfie. Ja od razu się odzywam spokojnie. Clyde jest z nami. Tak? Tak. Zawołaj Clyde'a, Clyde! Zaraz przyjdzie. Jak się czujesz? Ja? Źle się czuję, tu jest ciemno, wilgotno, zimno. Clyde, czemu mnie tu trzymasz? Wypuść, potrzebuję światła. Zaraz cię wypuścimy. Powiedz tylko, jak masz na imię. Marlene, mam na imię Marlene. Clyde, nie pamiętasz? Przecież jestem twoją żoną. Teraz pytanie, czy jego żona miała Marlene. Tak, miała na Marlenę i... Poczekaj, kochana, chwilę. Ale ja już długo czekam. Clyde, ileż można czekać? Clyde, wypuść mnie stąd. Len, daj nam chwilkę, musimy znaleźć coś. Czekaj chwilkę. Co robimy? Ja bym powiedział prawdę. Na razie bym Zobaczymy. zamknął i wtedy się naradzał.
Dobra, zamykam tą klapę, bo to w sumie i chciałem to zrobić, ale jakby moje pokłady empatii nie odcinaj powodują, mnie od że... światła, Clyde! Słyszysz takie... Larry jedyny co to tak... I takie, słyszycie, to jest takie łup. Łup, jak tam uderza coś w ściany tego zbiornika i tylko przytłumia takie... Larry ciągle broni na wylot z tego szamba i tak benzyna? Słuchajcie, nie żeby coś, ale w wskrzeszaniu marłych to nie jest dobry pomysł, nigdy. Mega trudna decyzja do podjęcia. Teraz już przynajmniej wiemy, co miał na myśli. nie być niczemu winna. Pytanie, czy ona rzeczywiście umarła, czy on tam jej nie trzymał od 2002 roku, bo wtedy została uznana za zmarłą, prawda? Są 3 lata. No tak, ale to ostatni raz, nie wiadomo kiedy to był. Nie żyje od ilu? 5 dni? No Po 3 dniach, jego znaleziono po 3 dniach. To ja bym powiedział, że człowiek normalnie to bez pragnienia już chyba umarł. No, po 3 dniach. Ile... To radę. W sumie ona nie wygląda jak na spragnioną, faktycznie. Jej oczy się świeciły. Znaczy to bardziej połyskiwały w świetle latarki, okej. to wiesz. Okej. Dobra, palimy. Może jakiś wąż ogrodowy jest może na tej posesji. Byłoby łatwiej. Znajdzie się oczywiście do podlewania trawnika i tak dalej. No to tak uchylimy trochę, wsadzimy wąż ogrodowy i będziemy lać z tych kanistrów przez wężyk. Jakiś lejek pewnie też jest, to nie będzie cię. Czyli chcecie lać jednak, zalać Tak, to benzyną, tak? Fuck this shit, I'm out. No dobra, to tak, to ja w takim razie wy próbujecie znowu tego zadania wlewania benzyny do szamba, tak? Natomiast ja muszę sobie wykonać jeden test w takim razie. Jeszcze nie ma pewności, że spalimy. Kurde, potrzebujemy tlenu, żeby się zjarało. Dobra. Athletics Target 99, to jak można było tego nie zdać? Nie, tam sobie doliczyłem pewną karę, ale i tak. Dobra, więc tak, odchylacie, przygotowujecie się do wlewania benzyny do tego szamba, odchylacie tą klapę, wsadzacie ten lejek z tym, wsadzacie ten kawałek węża, z drugiej strony lejek, podłączacie, zaczynacie lać pierwszy kanister benzyny i tak znowu spod tej klapy tak Clyde, co ty robisz? Clyde, o nie, Clyde, co ty robisz? Nie rób mi tego, Clyde! I w końcu zaczyna takie łup w różnych częściach zbiornika i nagle tak ta klapa klapa tak podskakuje do góry, wybita jakby z ogromną siłą i coś z tego szamba wyskakuje na powierzchnię i teraz ukazuje wam się postać z grubsza kobiety, która ewidentnie nie żyje od dłuższego czasu. Ciało już jej odchodzi w wielu miejscach od kości, skóra opada. Wygląda jak pieprzone zombie z filmów o zombie, tylko tyle, że nie ma oczu zasłoniętych bielmem. I ona rzuca się na pierwszego z was. I teraz przejdziemy sobie do starcia. I zaczyna Marlene, która atakuje teraz Larego. Larry. Dostaniesz atak. Czym ona cię może atakować? Tu będzie. Nie trafia. Teraz w kolejności inicjatywy jest Larry albo Sofia, bo macie jednakową zręczność, więc decydujcie, kto pierwszy. Ja bym może mówił, że Larry trochę to jednak ten wyszkolenie wojskowe myślę, by zadziałało, żeby trochę tak szybki unik mniej więcej i od razu akcja-reakcja. Jeżeli nie mam problemu, Sofia. To jakie mam teraz opcje, jeśli chodzi o odległość? No masz ją w bezpośrednim kontakcie, jesteśmy, więc... tak? Nie wiem, mogę na przykład ten swój nóż wyciągnąć? No masz MP5 gdzieś tam pod... no tak, mogę tak od razu z przyłożenia trochę. Tak, tylko będziesz miał za przyłożenie, czekaj, bo tam zasady są strzelania gdzieś podane wcześniej, ataków, strzelania. Celowanie, jeśli celowanie, strzał mierzony, masz karę minus 20. Czyli tak jakby rzucasz, tam nie można karę ustawić, ale rzucasz na ten i odejmujesz sobie od wyniku od swojego ataku wartości strzelania 20, żeby zobaczyć, czy ci się uda, czy nie. Dobra, to spróbuję tak pół drogi do mnie była, to już tak trochę sięgał po ten pistolet maszynowy. Bazowo miałeś 60, tak? No to tak. To byś miał na 40, no to i tak trafiłeś, więc rzucasz na obrażenia. Tam było coś takiego jeszcze jak śmiertelność w zależności od użytego tego. To pytanie, czy to się tyczy też jakby ataków, czy tylko z drugą stronę?
To się tyczy broni niektóre bronie No mają właśnie, a jakby, karabin maszynowy, nie? Czy ma śmiertelność tam raczej. ma tam 10 jakimś... czy 15% z tego co pamiętam, jak czytałem. No, A, to się dość przełącza też właśnie na... To chyba muszę przełączyć, że to... Tylko, że to przy strzelaniu serią, jakby strzelał serią. Aha. Dobra, to na razie... Nie strzelasz serią? Znaczy, no... Na razie chyba nie tego. Mógłbym teraz jeszcze tak to zmienić, to Ale serią, czekaj. Jeśli test śmiertelności się nie powiedzie, cel otrzymuje obrażenia, które obliczane są następująco. Czyli jeszcze test śmiertelności trzeba było przekonać. Musiałbyś przełączyć chyba. Czyli rzucasz normalnie na K100, nie? 10% masz. No, jeżeli wyjdzie ci 10%, to jest strzał śmiertelny, a jeżeli nie, no to jest zwykły z obrażeniami, tak jak... No, czyli po prostu przełączam i rzucam, tak? Jeszcze raz te 10%. 9 damage'u, okej. Czyli teraz tak, ona dostaje... Więc puściłeś do niej serię karabinku MP5. Widzisz, jak pociski rozrywają jej ciało w kilku miejscach, ale ona się nie zatrzymuje. Tylko jakby będziecie próbowali jeszcze raz zaatakować, ale teraz jest Sofia. Sofia, co ty robisz? A właściwie to jeszcze od wszystkich was poproszę rzuty na poczytalność najpierw. Jeżeli nie zdaliście, sukces, to tracicie po 1 punkt poczytalności. Na razie chyba wszyscy zdali. No. Normalnie ja też rzucę, bo jeżeli to stworzenie wyszło, to już ja widzę. Chociaż deklarowałam, że jestem... Nawet nie wyszło, tylko wyskoczyło razem z tą klapą. No właśnie, ja deklarowałam, że jestem w furgonetce już, ale no tak czy siak czekałam na ekipę. Okej, więc Sofia, co teraz robisz? Widzisz, jak potworność, która niegdyś była Marlene Bauman, wyskoczyła z szamba i atakuje Larego. Ja jestem kiepska w walkę, ale jestem dobra w zdjęcia. Okej, dobra, robisz zdjęcia. Następną osobą, która byłaby w kolejności, to jest Angela. Czy ten test poczytalności sprawia, że tracę 1 punkt poczytalności? Tak tylko dopowiedz. To jest zdany, tak, niezdany K8. Jasne, ale to i tak determinuje to samo, więc ja jeszcze raz muszę rolnąć. I to jest fail, więc zgodnie z notatkami na karcie postaci Nell, Angela traci przytomność. Tak. Więc mnie tu nie wiem, ale was... No teraz byłby jeszcze teraz jest Sean. Sean, co ty robisz? Sean, jako, że tak powiem, też niezbyt waleczny, także Larry chyba będziesz sam walczył. Ja staram się skomunikować z tą postacią, z Marlene, tak? Marlene, otrzeźwiej troszeczkę, spójrz na mnie, pomyśl o swoim mężu i że go kochasz. Dobra, rzuć mi na perswazję. 3 lata trzymał ją zamkniętą w szambie i pomyśl, że go kochasz. Okej, więc Marlene odwraca się plecami do Larego, spogląda na ciebie Sean, powoli jakby krok za krokiem rusza w twoim kierunku. Gdzie jest Clyde? Chciałam się z nim przywitać. Czemu próbujecie mnie skrzywdzić? Ja tylko chciałam wyjść. Widzisz, jak jakieś kawałki ciała odpadają jej fragmentami jakby od niej, nie? Jest taką chodzącą karykaturą istoty ludzkiej. Marlene, tak naprawdę nie chcemy cię skrzywdzić, chcemy cię poznać. Ja chciałam tylko światła i coś do jedzenia. Zostawcie mnie. Marlene, szukasz swojego męża? Tak. To on cię tam zamknął? Tak. Dlaczego? Clyde, nie wiem, nie akceptował tego, czym się stałam. A czym się stałaś? Tym, pokazuje tak. A jak to się stało? Odprawiał rytuały. Chciał wyrwać mnie z rąk śmierci. Nie akceptował mojej choroby. Czy na co byłaś chora? Na raka. Umarłaś? Chyba nie. Czyli nie wiesz. Przecież żyję. Spójrz na siebie. To tylko powłoka, Sean. Rozumiem. Niestety mam dla ciebie złe wieści. Mąż zmarł. Och, Clyde. I rzuca się w tym momencie biegiem do lasu. Koniec mojej tury. mamy problem. Tam problem. Mamy temat na kolejny odcinek. Larry tylko mamy Marlene w raporcie, czy nie? Larry stoi z tą broją, patrzy co się dzieje, no i patrzy tak na Seana. W tym momencie możemy... Niezła robota z zaklinaczu marlaków. A ja za nią wołam, Marlene, nie uciekaj. Ona się już nie ogląda, nawet jak zaczyna biec, to zaczyna tak nagle, wiesz, tak momentami już tak biec jak jakieś stworzenie takie na 4 łapach, wiesz, tak przykuca i się odbija. Larry, strzelaj. I naprawdę porusza się bardzo, bardzo szybko, nie? Nadzwyczaj szybko jak na istotę ludzką. Tak go w życiu nie trafię, musiałbym mieć... Możesz strzelać, ale oddajesz serię, gdzieś tam ona pruje, gdzieś tam, wiesz, dziury w ziemi, nie?
Larry nawet by nie próbował, bo doskonale wie, że to nie na takie odległości, nie w takich warunkach, nie z takiej broni. To jeszcze strzela amunicję poddźwiękową, żeby było ciszej, więc to już w ogóle odpada. Musiałby mieć jakiś sztucer myśliwski czy coś w tym stylu, żeby to coś zdziałać. On tak patrzy, mówi, typowe zaburzenie związane ze stresem pourazowym. Ja idę zobaczyć, co z Angelą. Angela leży nieprzytomna w furgonetce. Furgonet? Jakim cudem? Ona poszła do furgonetki. Tak, wcześniej nie chciała się z nami kłócić, więc poszła po prostu do furgonetki, tak? Odpocząć trochę. Tam zobaczyła i zemdlała, okej. No, Jesus. No dobra, to co będzie w raporcie? A Te co miękkie ma być? membrany? Czy mam A co zlikwidować ma to być? zdjęcie? Nie możemy tego tak zostawić. To bądź za nią. Właśnie, pytanie, czy w raporcie Żołnierzem masz broń? złożonym do waszego tego oficera prowadzącego, czy zostanie w ogóle uwzględniony temat Marleny i jej ucieczki, czy tylko to, że znaleźliście skrzynię pełną dowodów na to, na współpracę? Sean, Ma sensu wspominać o tym raporcie. fajnie ci się z nią rozmawiało, a czy... Bo wspomniała, że była głodna. Czemu nie zapytać jej, czym się żywi? No widzisz, też mogłeś zapytać. Przynajmniej ocaliłem ci skórę. A, Bo tak, inaczej by dziękuję, cię pożarła dziękuję. żywcem. Dziękuję, no. A, Sophie, doceniam, że próbowała się oślepić fleszem do aparatu, naprawdę. Mam pytanie, gdzie znaleźliśmy tą notatkę na temat W tej skrzyni benzyny i było. spalenia? Na wieku skrzyni w kopercie była. Tak, tak. No to teraz Notatkę pytanie. należy spalić, szambo Zdjęcie należy skasować. spalić, Znaczy, Rambo mogło a być zdjęcie już zostawmy puste, nie? sobie, oprawimy w ramkę. Ja pierdzielę. Zawsze możecie powiedzieć, że skrzynia była w szambie schowana. Tak, albo po prostu, że szambo było już puste. Tylko gorzej, że ktoś inny agent ją znajdzie i ona stwierdzi, że nie wiem, sobie nas przypomni. Dobra, nieważne, nie będę tak drążył tematu, bo daliśmy trochę dupy. Ale przecież ona nie jest Fuba. agresywna sama z siebie, nie? No nie, wcale. No, wiesz, chcieliśmy ją podpalić, to co byś zrobił, jakby ciebie chcieli podpalić? A jaka będzie reakcja pierwszej napotkanej osoby, która na nią trafi? Myślisz, że nie spanikuje i nie będzie próbowała się, nie wiem, bronić albo cokolwiek i to cokolwiek, co to było, gdzie próbowało się bronić? No tak, będzie Trochę taka o tym nie sama, jakby pomyślałeś, spotkała panie psychiatra? niedźwiedzia grizzly w lesie. Jesus. No więc Po co w raporcie? Po Colorado biega używa babcia, która ma wystarczająco siły, żeby rzucać wiekami od szamba żeliwnymi i wyskakiwać z... Nie wiemy, do czego jest w ogóle zdolna. Spellmana to był niezły agent. Na ten moment nic nie możemy zrobić. No, teraz to już nic. Ciekła. Ja mam zdjęcie. Chcieliśmy ją podpalić przecież. Chociaż. Bo tym się zajmujemy. Ghostbusters. Eliminujemy takie rzeczy, tak? Ale żeśmy wyeliminowali. Wiesz, zawsze Ja mogłeś tej do niej techniki- strzelać, jak z nią rozmawiałem, nie? No mógł serię w plecy prowadzić wpakować. No mogłem, dobra, okej. Przyznaję, po części to jest też moja wina. Trochę zaspałem. Okej, dobrze, to finalnie, co w raporcie? Przyznajecie się do porażki pewnej, czy się nie przyznajecie, udajecie, że tam nic się nie Czy stało? raport piszemy wspólnie, czy każdy agent zdaje raport osobno? Znaczy możecie ustalić między sobą wersję, ale każdy pisze tam swoją jakby część zeznań, nie? Ale to myślę, że trzeba Ja nie ustalić kasuję wspólną zdjęć. wersję. To powiedzcie mi tylko, czy którekolwiek z was powie Angeli, o coś było w tej Znaczy, piwnicy, co Angela wyszło. na pewno widziała to, tak dlatego zemdlała, więc... Ale wątpię, żeby jej pamięć to zarejestrowała, bo to wiesz, to Aha. jest ten moment szoku, w którym tracisz... Angela, nie bój się, ja ci pokażę, mam ładne zdjęcia. A jest jeszcze Właśnie- Jonathan. Nie, ja się serio pytam, czy ją o tym informujecie. Ja tak. Ja też bym powiedział i kurde, Okej. ja nie zamierzam w raporcie fikcji tworzyć, daliśmy ciała i to ostro. No to tak, No. to Angela jak najbardziej jest za tym też, żeby w takim wypadku ująć w raporcie wszystko, łącznie z faktem, że nam coś uciekło. Najwyżej Mhm. dostaniemy zadanie, żeby to znaleźć i tyle, bo po prostu nie ma co tu... No, Może złapać, rozmawiać. no wylecieć. najpierw znaleźć, a Karmić. potem może nam te taśmy pomogą w jakiś sposób, może dowiedzielibyśmy się więcej o naturze tego rytuału, może jakoś go odwrócić albo cokolwiek, Czyli nie wiem, krótko wy mówiąc, jesteście jajogłowymi. Chcecie, żebym poniósł konsekwencje, tak? O to Tak. wam chodzi. Wszyscy poniesiemy Myślałem, że konsekwencje. jesteśmy drużyną.
Wszyscy, Sean, poniesiemy konsekwencje. Wszyscy przyłożyliśmy do tego rękę, więc... Ale sam powiedziałeś, że to moja wina, nie? Że zacząłem z nią rozmawiać. Wiesz co, moim zdaniem wiele jest osób, które nie chciały tego spalić, bo ja, Larry i Jonathan byliśmy od początku za tym, żeby to po prostu podpalić, nie inwestygować tego, przy próbie podpalenia. Myśmy próbowali to podpalić. No właśnie o to chodzi i dlatego to zwiało, nie? Więc sorry, Sean, po prostu to chwila taka, wiesz, adrenalina działa ale tak, też miałem okazję, żeby coś z tym zrobić i przespałem to, więc szczerze mówiąc też trochę, może też trochę ciekawość. To nie jest najlepszy wizerunek, jaki nam się ukazał, ale czy to nie jest fascynujące, że można żyć po śmierci? Nie chcę się nad tym zastanawiać. Ja się trochę obawiam tego, co ktoś mógłby z taką wiedzą zrobić. No ja widzę niektórzy już jak widać posiadają taką wiedzę, nie? No i to mnie martwi. Widzieliście, jak to zapierdziela, jaką ma siłę. A skoro już ktoś posiada taką wiedzę, to warto coś takiego zgłębić i studiować. No to jak myślę, zmienia się psychika człowieka po śmierci. W tym czy pamięta wszystko? Okay. Czy są rzeczy, które się zmieniają? My się zamieniamy w SCP. Wiesz, to mówi Sean, psychoterapeuta, więc generalnie... Okej, to tak, to... Wierzę, że nie zżera cię Larry ciekawe. Trochę chyba, tak już mówiąc, że trochę chyba jednak Larry też trochę był ciekawy właśnie w kontekście może tych swoich towarzyszy, których stracił, czy to działa i tak może dlatego się zawahał. Możemy stworzyć wewnętrzny kręg w Delta Green. Chodźcie, poszukamy jej na własną rękę. Jeżeli Delta ją znajdzie, to ją wyeliminuje. Znacie ich zasady. Wielokrotnie żeśmy tak działali. Ona nie wydawała się agresywna. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę czasu, nie? Mamy jeszcze ile? Z 20 godzin? Możemy spróbować. Myślę, że ona wróci do domu. Nie zna niczego innego. Przyjmy się tutaj. Ja pitole. A co jeżeli ona pójdzie do... Powiedzieliśmy jej, że jej mąż nie żyje, więc nie wróci do mieszkania, w którym mieszkała z mężem. Ona pójdzie do swoich dzieci. No to... Sean, dasz radę jeszcze trochę poprowadzić? Czy potrzebujesz i wyciągam te tabletki z kofeiną? Jedziemy szybko, nie ma się co zastanawiać. Dobra, czyli w sumie podsumujmy jeszcze, czy wyjedziecie tego szukać na własną rękę do złożenia raportu, czy w ogóle olewacie złożenie raportu? Myślę, że najpierw będziemy starali się, to znaczy mam taką wizję, że mamy jeszcze trochę czasu do złożenia raportu i możemy próbować uratować tą misję. Bo z tego co wiecie, to... Ja mam 2 wersje raportu już. To dzieci Clyda Baumana miały się pojawić właśnie po upływie 48 godzin w Denver, żeby tam zająć się na przykład sprawami spadkowymi po ojcu, nie? A one nie mieszkają ogólnie w Denver, tylko gdzieś tam w jakimś innym mieście, w innym stanie w USA. Kurde, tylko że czy Marlene byłaby tego świadoma? Pytanie, na ile to coś, co się mianuje, wie o jej przeszłości, jakie ma jej wspomnienia i tak dalej, jakie ma cele tak właściwie. To na razie moglibyśmy próbować jakoś ją tropić, nie? Jeszcze. Problem jest w tym, że ona jest szybsza od nas. Mamy drona? Nie. Możemy mieć drona. W 2005 w tych czasach. Czy już były drony? Chyba. No jakieś duże takie wojskowe, tak, ale pewnie jakieś dokładnie, jakieś bardziej to nie bardzo. No komercyjne może niekoniecznie takie małe, że można by było w Walmarcie kupić po drodze, nie? Więc musiałbyś zgłosić zapotrzebowanie gdzieś tam w FBI na dron. To chciałem tylko dodać, że nie udało wam się znaleźć śladów w ciągu tych godzin, które wam zostały do upływu wyznaczonych zadaniem 48 godzin śladów Marlene gdzieś w okolicach domu, z którego uciekła. Jeżeli złożyliście w raporcie prawdziwe jakby zeznania odnośnie tego, że ona była w tym szambie i z niego uciekła, to dostajecie reprymendę za niepowodzenie w misji. Natomiast 2 tygodnie później Sean Cornwell dostaje zadanie w ramach służby w FBI zajęcie się serią tajemniczych zaginięć w Denver, w okolicach Denver, które są nieznanymi jakby tajemniczymi sprawami niewyjaśnionymi. Wszystko wskazuje, na to, że jest to sprawka Marlene. Delta Green. Będę do was dzwonił. Tak, Delta Green. Możecie zająć się tym na własną rękę i to mi powiecie, czy zajmiecie się na tym własną rękę, czy poczekacie, jak ewentualnie w sprawę oficjalnie jakby wkroczy agencja i być może znowu powoła was do dokończenia spartolonej roboty. Nie, no może się trzymajmy tej agencji, bo będziemy mieli może jakieś środki większe. Coś nam pomogło jednak mimo wszystko. Okej, więc... Ja mam dokumentację, woreczek,
jakieś tam inne rzeczy, zdjęcia, dużo zdjęć, dużo materiałów do analizy. No i myślę, że pracuję nad habilitacją. Myślę, że też jako zdaliśmy prawdziwy raport, to musielibyśmy oddać te rzeczy ze skrzynki, a one też mogą trochę pomóc, więc też jakbyśmy chcieli mieć do nich dostęp, może wgląd by się udało trochę jakoś tam, no, poszczerzyć zęby czy coś, żeby właśnie dostać wgląd do tych rzeczy, przesłuchać te taśmy, przejrzeć te rzeczy, żeby coś o naturze tej istoty się dowiedzieć więcej. To znaczy tak, w ogóle te dowody no to zostały przejęte przez agencję, której im oddaliście, więc chyba, że coś dla siebie próbowaliście zahachmęcić, więc tutaj to musielibyście wtedy złożyć już wniosek jakby do swojego OPA, czy wam jakby dopuści was do tych dowodów. No właśnie o to mi chodzi, że no, bo tak mi się wydaje, że jeżeli nie kręciliśmy w tym raporcie, to oni to zabrali, no to musimy poprosić o dostęp do tego, tak? Być może wierchuszka, jakby dobrze to zaargumentujecie na odprawie, to może was dopuścić do tego. Ja w raporcie napiszę w konkluzjach, że właśnie poskarżę się, że to nie była nasza wina, tylko wina zarządzającego operacją, bo nie mieliśmy za bardzo szczegółów, nie wiedzieliśmy, w co się pakujemy, zostaliśmy zaskoczeni i w ogóle nie znaliśmy terenu i takie tam, po prostu robię wszystko, żeby w tym raporcie wyszło na to, że walić winę na ludzi, którzy, tak, że to operacja, przygotowanie operacji leżało. Niepoważne, jestem szanującą się agentką, no. Tak, to było. Po prostu zawiodły te służby, które gdzieś tam w stylu wywiad i tak dalej, agencji, tak, że po prostu wepchnęli nas na minę i my to tak robiliśmy co mogliśmy, no trudno, nie wyszło nam jasne trochę tamtego, ale głównie tak psychologia, nie, to nie my. Okej, dobrze. Jeżeli chodzi o ostatnią niewolę, czyli scenariusz ze startera, no to w sumie tutaj się on kończy. Natomiast zanim jeszcze skończymy dzisiejszą sesję, to pytanie do was, czy macie jakieś, nie wiem, 2 zdania podsumowania, jakieś wrażenia, którymi chcieliście podzielić z widzami, słuchaczami. Może zacznę jeszcze tak, kurczę, ciężko się gra w horrory, bo po prostu tak, jak chcesz, żeby się dział horror, to musisz robić rzeczy, które są cholernie kontrintuicyjne, bo właśnie, no widzisz taką klapę normalnie, to tak, przypomniała mi się taka anegdota, nie wiem, czy słyszeliście o tym, jak ktoś próbował rozegrać Zew Cthulhu właśnie i gracze byli profesorami na uczelni i ich kolega zaginął i właśnie oni zajrzeli do niego i stwierdzili, że zaginął i pierwsze co zrobili, zadzwonili na policję, że zaginął i nic więcej nie robili, no bo przecież oni nie od tego są i po prostu i GM miał po prostu straszny problem, żeby zmusić ich jakoś do działania, bo oni stwierdzili, no ale my jesteśmy profesorami, a nie detektywami, niech się policja tym zajmuje. I właśnie to jest takie, tutaj taką widzę, że kurde, w horrorze to ciężko to, no bo mówię, musisz robić rzeczy. Myśmy w ten Zew Cthulhu grali w Danii i to podobnie w sumie weszło, nie? Że tylko jedna osoba poszła w temat, a reszta generalnie się wycofała. Powiedziała, tak, że... No po prostu jak masz odrobinę instynktu samozachowawczego, no tak, że widzisz coś takiego, to... Horror w wykonaniu Zewu Cthulhu i podobnych temu gier tak, jest, że musisz przyjąć pewną konwencję, że w coś idziesz, albo inaczej to wiele rzeczy nie ma sensu. Tak, tak bo ciężko uzasadnić to jakoś tak w grze, bo mówię, tak poza grą to już w ogóle to ciężko coś z tym zrobić, ale w grze tak znaleźć jakieś strzępy, żeby uzasadnić, że jednak zaryzykujesz i coś zrobisz takiego, co, no mówię, intuicja ci mówi, że nie rób tego, bo to jest zagrożenie, nie? Ale no ciężko się to tak przebić przez to właśnie, przez taki ten instynkt samozachowawczy, że właśnie, że dotknij tego, zrób to, przeczytaj ten wers w starożytnym języku. Po prostu, no tak to niestety wygląda, że horrory ciężko jest. No, przede wszystkim w horrorze nie ma miejsca na ironię, sarkazm, takie rzeczy, które mnie najbardziej pociągają, tylko tam trzeba po prostu iść. Ale dlaczego nie ma? Są... Bo się wtedy robi tragikomedia, a nie horror, rozumiesz? No niby tak, ale... Znaczy wiesz, No możesz to kreować tak postać skreśliło, że... sarkastyczną w realiach horroru, nie? No ale też ludzie mają To też jest... taki mechanizm obronny trochę, tak? Jak na przykład ratownicy medyczni czy coś, że idą w taki na przykład bardzo ciężki, czarny
humor, żeby po prostu sobie jakoś radzić z takimi rzeczami, więc to też może być część postaci, tak? Że Oni się poruszają w realnym świecie, horror jednak zakłada jak... To mogłoby potęgować paranormalne wręcz zjawiska, tak. takie, no umysł próbuje coś jakoś to wyprzeć, tak? Jakoś jedni racjonalizują, inni może właśnie by uciekali w jakieś takie... Ja przeczytałam ten staliśmy i sobie wzięłam do serca, żeby za bardzo... No ja przepraszam, ale no... Takie śmiechy, heheszki i tym podobne rzeczy, ale no to mnie tak siło, ale tak... Ja mam problem, żeby się z tym powstrzymać, bo po prostu no kurde, to się samo pcha, po prostu no... Nie no, ja tak jak mówię, uważam, że jesteś w stanie wykreować postać, która ma w sobie odrobinę sarkazmu i komedii w takich trudnych sytuacjach, nie no, szczególnie jeżeli gramy postacie agentów, czyli nie jakichś zwykłych ludzi, którzy, że tak powiem, nie mają do czynienia na co dzień z takimi sytuacjami, to jakby, no to jest taka grupa, która gdzieś tam charakter może być dowolny de facto, nie? Dopóki się nie dzieją rzeczy traumatyczne, które wpływają rzeczywiście na psychikę, nie? I na przykład jak ja miałbym ocenić tą sesję, to tak, jeżeli chodzi o fabułę, to początek fajny, naprawdę wciągnąłem się i nawet momentami miałem ciary, nie? Jak sobie słuchałem Żurawia, a potem im dalej w las, tym trochę słabiej i to tak, nie wiem, czy to traciło też ze względu na zaangażowanie nasze, czy to po prostu historia była Wiesz co, nie do historia końca, była banalna bardzo po prostu była. No wiadomo, była liniowa tak, i tutaj właśnie, ale jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy też to jest, to nie jest nawet kwestia tego, jak myśmy prowadzili rozgrywkę, tylko jak ten starter jest skonstruowany w taki sposób, że on tak naprawdę nie tłumaczy prawie mechaniki gry, nie? No i to jest największy zarzut moim zdaniem gdzie też żeśmy wykorzystali tematy więzi, tematy motywacji i tego typu rzeczy. Tą poczytalność to tylko jeden raz rzucaliśmy na poczytalność, a tak naprawdę nie było tego w ogóle, nie? Więc, a to są takie rzeczy, które są mega ważne. Znaczy, ja czytałem ten starter, to są mega ważne w tej rozgrywce. Wiesz co, ja podejrzewam, że przez to, że on ma fragment o tworzeniu postaci własnych agentów, ja podejrzewam, że być może te zasady są tam podane do tego, że jakby się chciało na bazie tego startera grać więcej niż jedną przygodę, nie tylko tą, co teraz rozgrywaliśmy, to znaczy tylko jakieś inne, nie? Absolutnie, tylko że jakby ja zakładam, że jeżeli bierzesz starter, to on ma ci pokazać wyjątkowość tego danego uniwersum w kontekście jakby czym się różni mechanika gry, czym się różni to uniwersum od innego, nie? A tutaj tak naprawdę graliśmy po prostu RPG i nie poczuliśmy tej specyfiki, przynajmniej ja nie poczułem tej specyfiki rozgrywki, która powinna być właśnie konkretna dla tego Delta Green. To właśnie może dwie szybkie obserwacje. Właśnie tak, pierwsza sprawa to tak właśnie też odniosłem wrażenie, że dosyć mocno liniowy był, tak przeszukiwaliśmy te mieszkanie i szukaliśmy tego i tak trochę jakby i to, co się wiąże z tą drugą obserwacją, tak, że to jest dosyć liniowe i drugie, że właśnie może brakowało tych takich elementów nadprzyrodzonych troszkę może szybciej, troszkę żebyśmy szybciej mieli wątpliwości, może wtedy byśmy bardziej poczuli klimat tego horroru, że coś jednak to jest nie tak, bo tak to kurde zwykła taka robota trochę wywiadowcza, nie? Tak, no tak, wchodzisz do mieszkania i mówisz a może to, a może to, a może to, a może to, a może to. Nic, nie? A tam nic, nie? Chciałam do serca to, że mam bardzo dużo okultyzmu i ja mówię, muszę to pokierować w właśnie, bo na razie to się robi właśnie tak może jakby trochę szybciej byśmy uderzyli w te tony takie bardziej właśnie okultystyczne, nadprzyrodzone, może to bardziej dałoby się odczuć, może to inaczej, nie wiem, może jakbyśmy znaleźli część tych fantów okultystycznych w samym mieszkaniu już, nie? Że naprowadzić, że to ta śmierć mogła mocno nie być przypadkowa, że coś tu się tak stało, bo właśnie tak dużo rzeczy przeszukiwaliśmy i no kurde. Ale tak naprawdę to z tej historii wynika, z tej historii wynika, że ta śmierć była przypadkowa, nie? No, tylko w zasadzie przez tak, to, że on był kiedyś agentem Delta Green, to gdzieś tam doprowadziliśmy historię do tego, że trafiliśmy do tego domku i tak dalej, nie? Natomiast to, co też powiedzieliście, czyli wykorzystywanie tak naprawdę atrybutów postaci, to jest kolejna rzecz, której
tutaj nie było, nie? Przynajmniej z mojej strony. Ja musiałem na siłę, wiesz, wyobrażasz swoją postać sobie, czyli na przykład z mojej strony agent specjalny, który jest psychiatrą, psychoterapeutą, ma duże zdolności interpersonalne i tak dalej. I gdzie wykorzystać te zdolności poza tym, że ja mogę ewentualnie was analizować, bo nie było tutaj żadnych postaci poza tą panią z pieskiem, nie? Tak, może jakby był jakiś świadek taki, którego można by było przesłuchać czy coś. Właśnie jakby na start więcej tych elementów, żeby po pierwsze pokazać mechanikę tej gry i właśnie żeby pokazać klimat tej gry. Tam dodać właśnie jakichś takich trochę smaczków takich, że nawet jeśli to by były jakieś fałszywe tropy, tak? Ale dodać tego, żebyśmy cały czas, żebyśmy się bardziej mogli wczuć to, że coś tu się dzieje, coś więcej niż po prostu koleś miał podwójne życie czy coś w tym stylu, bo to tak wyglądało przez większość czasu. A można to zrobić dobrze, bo pamiętacie, nie wiem czy ty Gildarita grałaś wtedy, ale ty Nuki na pewno grałeś. Pierwszy raz był w Kopenhadze i teraz jest drugi i widzę... A nie, to dobra, to sorry, to ty nie grałeś, ale ty Nunki na pewno grałeś w tego startera, ja nie pamiętam Żuraw jak to się nazywało. Ultimy, no. Fabula Ultima i to był dobrze zrobiony starter moim zdaniem, czyli tam było wszystko, czyli pokazanie tej mechaniki gry, jak to wygląda, jak wygląda świat, jak postacie mogą rzeczywiście, jak postacie się różnią między sobą, nie? Mimo, że moim zdaniem to było takie, nie do końca w moim klimacie, ale było dużo lepiej zrobione, jeżeli chodzi o sam starter. W porównaniu z tym, co dzisiaj graliśmy. No tak, bo tam przede wszystkim po kolei te mechaniki jak były wprowadzane, było wymuszenie takie, żeby je użyć, żeby się je poznać, nie? A tutaj tak właśnie głównie szukaliśmy, tak? A i właśnie czy ktoś nie bardzo mógł skorzystać z tych jakiejś wiedzy okultystycznej, czy tego, mówię, zabrakło mi takiego haczyka, mówię, nawet jeśli to by był jakiś fałszywy trop, ale takiego haczyka, że tu jest coś więcej. Tego mi troszeczkę zabrakowało. Czyli takim woli takiego podsumowania wychodzi na to, że starter do Delty Green nie dowozi o tyle, że mimo tego, że daje powiedzmy sporą porcję mechaniki, żeby sobie grać jakby na jego bazie w swoje własne przygody, to ta przygoda, która jest w nim zawarta, jest zbyt prosto skonstruowana i nie pod względem designerskim nie została przemyślana w ten sposób, żeby prezentować kolejne aspekty mechaniki, która jest w wielu miejscach moim zdaniem dużo ciekawsza od Zewu Cthulhu, bo te właśnie więzi, motywacje, jakieś tam rzeczy, które się, obrona poczytalności wynikająca właśnie na tych zaburzenia, nie? Zaburzenia i tak dalej, że to dużo ciekawszy sposób jakby realizuje te elementy, które Zew Cthulhu jakby realizuje w dużo słabszy sposób i to nie wybrzmiało, nie? W ogóle w tej... Tak, właśnie tak, w większości z tego, tak jak mówiliśmy, nie wykorzystaliśmy i właśnie można by trochę popracować nad tą starterową przygodą, no bo ona tak, daje ci mechaniki ten start, ale właśnie nie ma tego haczyka, nie ma, ten świat jest też tak moim zdaniem troszkę słabo przedstawiony, no bo jest sobie jakaś tam agencja, ale to kurczę, to wszędzie, we wszystkim jest sobie jakaś tam tajna agencja i czymś tam się zajmuje, no to każdą dowolną można by było podstawić, ale właśnie jakiś taki haczyk, taki po prostu, żeby dało się coś złapać, że słuchajcie, jesteście w świecie, w którym naprawdę porąbane rzeczy się dzieją, tak? Żeby rzucić coś, cokolwiek, żeby szybciej to było, bo tak to właśnie ludzie trochę się zaczynają... od rzeczywistości trochę. No w sumie tak, nie? Powinno być historia powinna się więcej. zacząć od tego, jak dojeżdżamy do tego domku. No trochę jak w Hitchcocku, nie? Trochę jak w Hitchcocku, po prostu po twarzy i od razu, nie? Żeby... Potem tylko suspense. Tak, bo... No i wiesz, i właśnie na przykład ta postać, która się tutaj, ta Marlene, która się pojawiła, ona wymuszała teoretycznie jakieś mechaniki. No ja to, że tak powiem, rozbiłem totalnie poprzez, że tak powiem, próbę rozmowy, ale ona teoretycznie mogła wymuszać jakieś mechaniki, nie? Albo jakieś makabryczne odkrycia, jakieś trudne przeżycia w czasie tej przygody, gdzie myśmy spędzili godzinę, półtorej, dwie na rozmawianiu w domku, czy tam w tym mieszkaniu o w sumie z żadnymi konkretnymi wnioskami, nie? Może inaczej mówię, może zmienić ten rytuał, że jakbyśmy trafili na przykład na ślady poprzednich rytuałów, które się nie udały, tak? O coś takiego dorzucić. Jakoś trochę to zmienić, żeby dawać takie ochłapy, że coś jest naturalnego się dzieje i
i w ten sposób jakoś wymuszać swoim językiem filmowym, bo po prostu w tym filmie scenariusz był. No Trzeba na scenariuszem popracować. Tak. I z tego się po prostu nie da, nawet jeżeli nasze zaangażowanie, entuzjazm i chęć, tak jak ja, poznawania tego duży, to czasami się po prostu nie da dowieść, bo nie ma materiału. Tak, masz rację, nie? No, to jest tak, że takiego do głowy, widząc jak kreatywne i fajne osoby się tu zbierają do kanału, że nie wiem, może po prostu zrobić osobny, nie wiem, serwer, pokój, cokolwiek i napisać własny scenariusz, własną historię, wymieniać się po prostu innymi. Tak, burzu mózgu zrobić starter do Delta Green Remake. Ja po prostu zaczynam widzieć dla siebie taką, wiecie, niszę w tym wszystkim, że ja lubię pisać scenariusze, więc... Tak. No to słuchaj, powinnaś zająć miejsce Game Mastera tak naprawdę i prowadzić historię spontanicznie w z góry osadzonym świecie, którego zasady znasz, nie? To by było super, nie? Bo tak naprawdę nigdy zaczynasz sesję i nie wiesz sama nie wiesz, jak ona się skończy, nie? Ja bym w to poszła jak masło, tylko pod warunkiem, że miałabym technicznego, który by mi załatwiał kwestię tych niedziałających słuchawek, wywalania mnie z Discorda i tak dalej. Nie, no w ogóle jeśli chodzi o siedzenie na Discordzie, musimy przemyśleć, czy Video Ninja nie będzie lepszym narzędziem do łączenia się z wideo niż... Mój dostawca sieci zapowiedział, że od więcej 23 jakaś konserwacja i może mi światłowód nie działać, więc generalnie już myślałam, że to jest to. A okazuje się, że po prostu to jest głupia, prozaiczna sprawa dla kogoś, kto rzadko korzysta z myszki. Zdanie myszki czasami się wiąże z tym, że po prostu wszystko się zamyka. Że samo z siebie się śmieje. Ale pytanie jeszcze, czy chcecie kontynuować jakąś historię na bazie tych zasad ze startera, czy chcemy grać coś innego? Bo ja osobiście, mimo tego, że starter nie dowiózł jakby pod względem tej przygody, która była w nim zawarta, że ta przygoda nie spełniła jakby designersko przedstawienia całości mechaniki, która powinna przedstawić, to same jakby to, co poczytałem w starterze na temat zasad Delty Green i różnic między tą grą a Zewem Cthulhu, pomijając już konwencję współczesności agentów tajnej jakby organizacji, ale sam zamysł na mechanikę tej gry mi się całkiem podoba i jestem skłonny sobie w przyszłości kupić podręcznik do tego nawet i sobie dorzucić. No ja uważam, że jeżeli chodzi o Deltę, to sens ma tylko długa kampania. Też mam takie przemyślenie, że ta gra się raczej sprawdzi w czymś dłuższym niż jedna sesja, nie? Dlatego, że tam są te momenty pomiędzy operacjami, gdzie możesz pracować nad swoimi więziami. Nawet chyba musisz. No dokładnie, to jest ważne rzeczy z punktu widzenia właśnie tej mechaniki gry, nie? I tak mi się wydaje, że to miałoby sens właśnie w dłuższej kampanii. Pytanie, czy mamy na to czas, nie? Bardziej, czy terminy nam się zgrają. No. Tyle. Ja to tak powiem, bo właśnie faktycznie tutaj to jest sporo tych umiejętności, sporo takich rzeczy dodatkowych i no to taką jednorazową sesję to faktycznie może trochę za dużo tego jest, żeby to wykorzystać. No ja czuję trochę niedosyt, tak, bo tak liznąłem tej mechaniki, ale też nie poznałem jej do końca. No faktycznie tutaj dłuższa kampania miałaby chyba więcej sensu, bo to tak... Myślę, że ta gra jest bardziej pod dłuższe kampanie. Tak, bo tu jest bardzo dużo rzeczy właśnie z tych umiejętności, czy właśnie z tych więzi, które myślę, że raczej długofalowo by procentowało to, jeżeli to dałoby się wykorzystać, a tak no, w trakcie jednej sesji to ciężko coś... Właśnie z te więzi, tak? Można się głowić nad tymi więziami, sobie układać i wymyślać i tak dalej, a to się okazuje, że no nie ma czasu, żeby w ogóle jakoś do nich dotrzeć. Zwłaszcza, że postaci są z różnych części Stanów i gdzieś tam mają domy swoje, no to jak oni mają wchodzić w interakcję? Jak mają 48 godzin na rozwiązanie sprawy, no to się tak rozmija mocno, nie? W tym starterze. No ja chętnie bym podrzuciła pomysły. Jak nie będę mogła grać, to mogę tuningować trochę scenariusze dla tych, którzy będą grali, ale... No fajnie, nie? To custom scenario. Podoba mi się ta tematyka, podoba mi się, jakby to jest proste, tak? No jest sobie organizacja i tak dalej, ale jakoś na tyle, na ile gdzieś tam oglądałam rzeczy, czy czytałam, bo no nie mogę powiedzieć, że jakieś mam wielkie doświadczenie w tych RPG-ach, zwłaszcza online, to myślę, że to ma potencjał bardzo duży. Tutaj naprawdę można rozegrać takie rzeczy. Jest też duże pole do popisu moim zdaniem właśnie dla mistrza gry. No. Ja myślę, może że może ja wygryzę po prostu, że nawet jak się nauczę techniki. Notabene jedną rzecz, którą chciałem dodać, muzyka, która jest w tle, jest super.
klimat No tworzy ja świetnie. tam słyszałem chyba w tle tego Morricone temat coś. Możliwe, bo ja część tej muzyki to wziąłem z tabletopaudio.com, z takiej strony. To Darmowa muzyka dla RPG-ów, więc stamtąd wziąłem, a część z To YouTube'a po prostu. albo tam było, albo po prostu to się mocno inspirował, bo jak usłyszałem te takie tum, to po prostu ja uwielbiam ten film, więc ten Carpentera, ten oryginał. Tak, właśnie w tym świecie coś takiego osadzić. Inspiracja na scenariusz, ale myślę właśnie, że też można by było poczytać, tak jak przez moment wspomniałem, że uśmiałem się, że SCP nam się z tego robi, to też można by poczytać o tych stworzeniach, może jakoś dałoby się je przełożyć na mechanikę i właśnie coś zainspirować. Myślę, że akurat SCP z Deltą mają sporo wspólnego, bo tam właśnie. Teorie spiskowe są jakby tą częścią wspólną dla tych Tak, rzeczy, i właśnie zainspirować się może tym SCP, jak ktoś nie ma weny czy coś, to może próbować się właśnie poczytać o SCP i stamtąd czerpać inspirację, bo jest materiał. Na zachodzie Delta Green jest dosyć potężnym systemem i ma mnóstwo różnych dodatków, w tym różne kampanie dosyć długie. Dziś nawet czytałem ostatnio jakiś wpis na jakimś fanpage'u, że ktoś reklamował jakąś kampanię do Delta Green jako bardzo fajną, więc może warto byłoby się jej przyjrzeć. A dopiero polski podręcznik, z tego co pamiętam, w październiku ma dopiero być wypuszczony. I jeszcze trochę czasu do jego premiery. No, dobra. To, ale finalnie jakoś tam się podobało, czy się nie podobało? No jestem trochę tak na pół na przykład, no bo mówię, trochę brakuje takich, troszeczkę ten starter, ten fabularnie i właśnie to brakuje tutaj czegoś jednak, żeby to jakoś, można to było zrobić lepiej na pewno. Tak, ja się zgadzam, no. Jest potencjał, natomiast no starter nie dowodzi po prostu. Ja mam duży niedosyt, ale też nie chodzi o historię. Nawet już nie chodzi o historię, bo gdzieś w momencie już się zorientowałam, że to raczej się tak będzie to szło takim torem. Natomiast mam taki niedosyt, no bo w sumie spotykamy się, no ja nie wszystkich, tylko jakby nowe grono trochę też i nie miałam nawet okazji takich interakcji z wami, jakby tego mi też brakuje, nie? Że między graczami też nie można tutaj się rozwinąć jakoś tak postaciowo, tak? I nie wiem, może ja po prostu jak gdzieś wchodzę, to już tak wiecie, po całości bym wszystko chciała. To wychodzi najczęściej przy dłuższych kampaniach jednak mimo wszystko, tak? Przy jakichś kilku sesjach, to wtedy to lepiej wyciągnąć te interakcje między graczami, między ich postaciami, tak? Ale wiesz co, ja się zgodzę tutaj z Gildaritą, bo... W Fabule Ultimie nam całkiem dobrze myślę. Ale nie tylko w Fabule Ultimie, bo przecież graliśmy, co prawda tam było kilka sesji, ale graliśmy ze Cthulhu, ten w monastyrze, nie? Pamiętasz, Żuraw? To tam też to były chyba dwie albo trzy sesje. I tam też te interakcje pomiędzy bohaterami były na dużo bardziej rozwiniętym poziomie. Tutaj ich praktycznie nie było, nie? Tutaj mogliśmy improwizować, ale jakbyśmy improwizowali, czy byśmy nie improwizowali, to było jedno i to samo. Może trochę my też... tylko przyciągaliśmy w czasie. Może też kwestia tego, że no jacyś tam ludzie porozrzucani po całym kraju, tak zadzwoni na telefon, czy tam wiadomość, przyjechali, zebrali się i tak nie bardzo łączyło nas tylko to, że pracujemy dla Delta Green w zasadzie, tak? Jakby może coś osadzić też, że te postacie, że one jednak, nie wiem, współpracowały wcześniej, znają się jakoś, tak? Są z jakiegoś rejonu jednego, tak? To może też by było trochę łatwiej wtedy. Bo ja wam powiem tak, horrory lubię średnio, nie wiem, znaczy kiedyś kochałam, teraz mam tak mieszane uczucia odnośnie gatunku samego, ale uwielbiam thrillery, uwielbiam w ogóle suspense, Hitchcocka kocham miłością i uwielbiam jak wszystko z czegoś wypływa i każdy element ma sens i w momencie, kiedy zaczynaliśmy przedstawiać postaci, jak się dowiedzieliście, jak zostaliście powołani, to ja już, wiecie, mój mózg, wszystko będzie miało znaczenie, ja muszę słuchać, że ten dostał maila, a ten coś. A potem się okazało, że to w ogóle... Żadnego znaczenia, ja poszłam wiecie. Ja tu się to było bardziej takie żeby zapamiętać, coś sobie zapisałam, bo mówię, kurczę, trzeba będzie to komuś wywlec, wypomnieć i tak dalej. Nie, to w ogóle... Ale wiesz co, ja ci powiem, że jak Żuraw opowiada jakąś sytuację, to ja mam tak z każdym aspektem, czyli on mówi, no i kanapa była ustawiona w salonie po prawej stronie, nie? To ja już myślę, dlaczego po prawej stronie, a nie po lewej, nie? Albo idę do łazienki, w łazience jest rozbite szkło, no to przecież musi mieć znaczenie, nie? To nie jest tam po prostu, że nie? Więc jestem zbyt szczegółowy, znaczy się, tak? Tak, sprawdzam wszystko, ludzie się śmieją, jak ja mówię, a sprawdź to szkło dokładnie
stronie, albo dlaczego kanapa po prawej, nie? A ludzie się śmieją, a potem się okazuje, że ja mam, wiesz, rozczarowanie, bo jednak w sumie to nie miało żadnego znaczenia, nie? No właśnie, może to też tutaj w tym starterze też z tego wyniknęło, też, bo właśnie mówię... Tak jak ja dzisiaj, ja mówię, trzeba było od razu jechać do domku. Tak, szukaliśmy, pod lewem paczki fajek, może coś tam są, no nie, paczki fajek, nie? I po prostu takie rozczarowanie i trochę człowiek zaczyna to zaangażowanie tracić, jak po prostu w kółko nic nie znajduje, nie? A jedynym Słuchaj, moim myślisz, zamiarem dlaczego to, ja wiesz, poprosiłem o odpalenie tego papierosa, bo myślałem, że a może on zapieczętował paczce fajek jakieś informacje, nie? Ja nie mam pretensji do Diema, bo wiem, bo fajnie jest tak zbudować trochę więcej detali, tak? Nie, że wchodzicie do pokoju, w pokoju jest tapeta i podłoga, nie? No to też tak trochę, no to żył ktoś tutaj czy nie, więc fajnie jest powiedzieć, że jakieś śmieci, coś tego, nie? Tylko też, no gracze też mają już ten taki trochę metagaming wchodzi, że właśnie szukają tych szczególików, że coś, wszystko ma znaczenie, a jeszcze tym bardziej właśnie w jakichś takich mystery, takich właśnie zagadkach czy coś, tak? To tutaj naprawdę wszystko może mieć znaczenie. Jakichś Sherlocka Holmesach czy coś. Miałem okazję pograć w Sherlocka Holmesa jakiś czas temu już, ale też tam pamiętam, że te rozumowanie momentami to się za głowę łapaliśmy, jak sprawę patrzyliśmy, dlaczego nam się nie udało rozwiązać, a to okazało się, że jakiś naprawdę... Przepraszam, tego się gra online, tak? Nie, ja kupiłem sobie ten taki zestawik Sherlock Holmes, tam coś Kuba Rozpruwa, czy coś jeszcze, jakieś ja różne... sobie kupiłam grę i jeszcze nie. No i właśnie, a ja sobie tabletopową wersję kupiłem i właśnie graliśmy i tam właśnie się okazywało, że jakieś takie naprawdę szczególiki, na które, no, kto by na to zwracał uwagę? I się okazało, że Sherlock rozwiązał sprawę w 3 krokach, bo zobaczył, że nie wiem, coś tam było... Gra dla mnie! No i właśnie tak gracze też są, że potem szukają tych szczególików. Trochę też niektórzy może wynoszą podświadomie z gier wideo, że pixel hunting, tak? Że szukają myszką, jadą po całej planszy, gdzieś może jest ukryty przycisk czy coś takiego. I to jak się chce szczegółowo opisywać, to trochę potem przeszkadza, ale no ja bym z tego też nie rezygnował, nie? Tak, wyważyć to, tak, nie? Żeby... Zrobić taką konstrukcję szkatułkową. To jest dosyć trudne, ale ten jakby materiał tutaj, no powiedzmy może nie do końca, ale cała ta otoczka i historia i mechanika myślę, że ma właśnie potencjał do tego, żeby robić taką misterną, koronkową, szkatułkową robotę i żeby dawać i graczom i potencjalnym, prawda, odbiorcom dużo frajdy z tego, tak? Żeby to było jak dobra powieść kryminalna. Ja po prostu trzeci raz było wiadomo od początku, kto zabił i dlaczego. No tak, trzeci raz już podkreślę, że po prostu moim zdaniem trochę za mało w tym starterze takiego właśnie, takich haczyków, takich ochłapków, żeby rzucić, żeby jakby się postarali trochę bardziej, żeby pchnąć to od razu gdzieś w te nadprzyrodzone tony, no bo takie przeszukiwanie, no nie sprawia frajdy po prostu, takie przeszukiwanie i nic tam nie ma, nie? I tyle, no. Trochę zawiedziony, jestem troszeczkę rozczarowany tym starterem, bo właśnie miałem ochotę trochę na takie właśnie klimaty bardziej nadprzyrodzone, bardziej z Cthulhu właśnie, ale bardziej właśnie w tych nowoczesnych czasach, tych współczesnych nam, tak? I trochę kurczę mi tak, trochę że szkoda, że ten starter taki... Trochę nijaki pod tym względem. Ale jest potencjał na pewno, bo parę rzeczy też jak czytałem, przyglądałem i no jest potencjał. No i właśnie dlatego bardziej szkoda, bo to nie jest tak, że mechanika jest jakaś beznadziejna i ten starter w ogóle jest tego. Właśnie mechanika wydaje się być całkiem niezła i ten starter taki... Powiedzcie mi, bo ja jakby jako bardziej doświadczeni, czy jako prowadząca osoba jest miejsce na improwizację? Jak najbardziej. Mam nadzieję, są nawet gry, które polegają głównie na improwizacji. Odjechać, tam zostawić właśnie tylko te szczątkowe informacje z danego startera czy historii i naprawdę odlecieć po prostu. Są gry, które się opierają głównie na improwizacji, albo tylko na improwizacji. Ja mam nadzieję, że moi gracze nie słyszą i nigdy nie znajdą, ale ta kampania, którą w tej chwili dla nich prowadzę, to w większości wypadków to jest mega improwizacja. Akurat dedeki prowadzę i mam jakieś tam główne punkciki, które chcę, żeby były, a resztę to praktycznie na bieżąco muszę, bo trochę mam nieprzewidywalnych graczy, więc muszę na bieżąco
dostosowywać się do tego i tam jest bardzo dużo improwizacji. Myślę, że to jest w ogóle sukces udanej kampanii czy udanej gry, że po prostu osoba, która to prowadzi, widzi, w którą stronę idzie grupa, jakby kto ma jakie tendencje, można tak to nazwać, nawyki. Może naprawdę tutaj można mieszać jak w takim, wiecie... No można. Jak się trochę pozna swoich graczy, to trzeba troszeczkę też do niektórych elementy dostosować, bo można mieć przypuszczenia, jak się zachowają i ja bym się podzielił, ja bym tego nie nazwał railroadingiem, tak? Nie nazwałbym tego prowadzenia szynowego, tylko po prostu no niektóre rzeczy trzeba dostosować, żeby to się nie rozjechało, tak? Żeby tych graczy trzymać, trzeba im, 4. raz powtórzę, trzeba im dawać takie ochłapki i haczyki. No i... Ja tam doświadczony nie jestem absolutnie, natomiast wydaje mi się, że jeżeli prowadzisz rozgrywkę nie jednowątkową, nastawioną na stricte akcję w jedną stronę, to musi być improwizacja, bo tak naprawdę, tak jak Nunki mówi, nie, to nie jesteś w stanie przewidzieć, co wymyślą twoi gracze. No, ale musisz być w stanie w jakiś sposób taki właśnie ciekawy, pełny wyobraźni, zareagować na dane sytuacje, nie? Tak. Możesz mieć te punkty ustalone, że gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim gdzieś tam dojdą do tego finalnego czy tam pośredniego punktu, ale rozgrywka właśnie, gdzie tam jest wielowątkowa i możesz wybrać różnego rodzaju, podjąć różnego rodzaju decyzje, no to musi być ta improwizacja, nie? Ale myślę, że nawet w kampaniach takich gotowych to też musi być ten element, bo w pewnym momencie 100% gracze zrobią coś, co nie jest opisane właśnie, w scenariuszu Bo i to musi działać. Granie gotowych materiałów to jest tak naprawdę granie adaptacji gotowych materiałów, bo i tak zawsze każda drużyna zrobi to po swojemu. Tak. Ja chyba muszę się zapisać do szkoły mistrzów jazd i żurawia. Po prostu... Nie prowadzę żadnej szkoły, przepraszam. Proszę się na mnie nie wzorować. Absolutnie. Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, jakby dobra improwizacja jest wtedy dobra, kiedy jest dobrze przygotowana, no to jest jakby taka naczelna zasada i po prostu widzę, że trochę trzeba tej mechaniki znać, wiecie, no wiedzieć gdzie kliknąć, gdzie coś się znajduje, żeby na każde pytanie móc odpowiedzieć na szybko graczowi. Jakby te technikalia wszystkie trzeba opanować, ale... Z tym szybkim odpowiadaniem to... Mój taki reżyserski gen się odezwał i coraz bardziej mnie kręci to, żeby po prostu taką... To jak masz taki reżyserski gen, to ja mogę tylko zachęcać, bo naprawdę ja akurat bardziej z takiego podejścia, że lubiłem tworzyć po prostu światy, jakieś wydarzenia, takie postaci i tak dalej i filmowanie jest naprawdę fajne, a jeżeli masz jeszcze jakieś właśnie takie reżyserskie zaciągi, no tylko to musisz o jednej rzeczy pamiętać, nie? Że to jest właśnie rozgrywka, a nie oglądanie filmu czy czytanie książki, więc też tak trzeba tutaj trochę trzymać te ryzy, żeby za mocno graczy też nie pchać w tunel, nie? Chyba, że się umówicie po prostu, że to będzie... To właśnie takie przygody jednorazowe to najlepiej takie, które nie jakieś za bardzo swobodne, tylko po prostu takie trochę tunelowe, bym powiedział, budowę tych takich jednorazowych, to wtedy to lepiej wychodzi. A jak się już kampanię chce, to już trzeba tak dostosowywać na bieżąco. Tak zrobił nam się taki mały podcast RPGowy po tej sesji, ale to jest... Więc dziękuję wam bardzo i w takim razie do następnego. Dobrej nocki. Dzięki za fajną gierkę. Ja też ze swojej strony chciałem wszystkim wam podziękować za udział. Do samego końca zostali ze mną Everam, Nunki oraz Gildarita. Brawa dla nich, że dotrwali do samego końca. Dziękuję też wszystkim widzom na czacie i słuchaczom. Pozdrawiam Diabła z Diabelskich Wersetów, który sobie tutaj cicho przycupnął. I co? Kończymy na dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie. Zapis tego streamu oczywiście w swoim czasie wyląduje na kanale żuraw.pl, a później na Spotify'u żuraw.pl, ale w pierwszej kolejności dla patronów, więc zapraszam na swojego Patronite'a, jak coś. Jeżeli komuś się podobały, chciałby mnie wesprzeć w przyszłości. Żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska i papateczki. Hej. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.